boi się, że nic nie ma sensu. Leżysz jak porok, zimno pierzina, serce prożne, w oczach płaczki. Nie ślim tej, proszę cię, nie ślim tej, dej czasowi czas. Swojego znądzie na kocika, czego kocik. Dziś o serce, serce nieprosne, jutro serce, serce puknie od trzonią, od trzonią. Ktoś ci zaśpiewa, kociku mój, kociku mój, kociku mój, kociku mój, kociku mój. Już do się dychać, płaczki nie lecą, chmury wygnane, serce jak nowe, widzisz przyszłość. Luft je lepszy, nie ma czego się linkać, przonie to najlepszy doktor. Swojego znądzie na kocika, czego kocik. Dziś o serce, serce je prożne, jutro serce, serce puknie od trzonią, od trzonią. Ktoś ci zaśpiewa, kociku mój, kociku mój, kociku mój, kociku mój, kociku mój, kociku mój. Obywatele i obywatelki Śląskiej Republiki Książki, rad was witam pięknie, mi was powitać w tym naszym studiu Śląskiej Książki. Dzisiaj mamy 13 grudnia, sobota i trafimy się dzisiaj nie w realu, jak to się godzi, no w internecie. Mam nadzieję, że będziecie mieli mocka dzisiaj uciechy. Dzisiejszy tref rychtuje pora osób. Ja, Mały Festiwal Wielkiej Literatury, rychtuje ten tref też wydawnictwo Silesia Progress. Wydawnictwo Silesia Progress, które wydało od wielu lat śląskie książki. Na pewno macie je na półkach usia. Myślę, że tak, widzicie po prawej, po lewej, pora, żech wyciągnął, bo jakby żech miał wszystkie śląskie książki od Silesia Progress wyciągnąć, to by mi to sam zawaliło całki te półki, nie byłoby placu na insze rzeczy. Słuchajcie, zaroski przedymy do naszego programu. Nasz program dzisiaj jest bogaty. Siedzimy sam, godomy, siedzimy z wami od południa do popołudnia, jakaś tak do 5 będziemy dzisiaj godać. Zaczniemy się zaroski godką Marcina Meluna i Zofii Krzak, potem następne
punkty programu, ale przychodzimy chcieli wam trochę powiedzieć o tym, co my narychtowali, jakie promocje do was, bo wydawnictwo Silesia Progress, no bez tuż jak słyszycie hasło Silesia Progress, to myślicie o małżeństwie Długoszów, Natalii i Petera. No i dzisiaj Peter, jak się domyślacie, jest z nami i teraz pięknie tak robię, że się przed wami praje, że materializuje. Witaj, Peter. Dzień dobry, witajcie. No, ja cię słyszę, myślę, że wszyscy cię słyszą. Prosimy was też, żebyście napisali w komentarzu, czy nas słychać, czy jakoś jest dobro. Myślę, że ja, ale napiszcie, żeście są, napiszcie też skąd kaj nas oglądacie, czy na Śląsku, czy poza Śląskiem, na tak zwanym Śląsku Opolskim, czy na tak zwanych innych Śląskach, a może kaindzi, w Rajchu, kajno, żeście tam są, to napiszcie, proszę. I Peter, powiedz proszę, co żeś narychtował fajnego na ten nasz dzisiejszy tref, to bo wiadomo, że to jest festiwal, czyli jest święto się ludzie z większymi ludźmi spotykają, kludzący z autorami, wy no słuchacie, możecie sztyć spytać, te pytania wyświetlemy, będziecie mogli potem się, widzę, że są pierwsze komentarze, słychać nas, cieszę się, że nas słychać, to bardzo jest fajne. To powiedzcie, no, więc możecie komentować, o wszystko zapytamy, a Petrowi się już chyba mierznie, bo się zaczął kręcić. No to godej, jak ci się mierznie, już to godej i nie będzie kręcenia. Myślę, że teraz lepiej widać. Witajcie jeszcze raz. No, łokrom bogatego programu i fajnych rozmów, które za chwilę będą startować z naszymi i nie naszymi autorami i gościoma. To mamy jeden specjalny jeszcze promocja przed godoma, jakbyście chcieli geszynki ze śląskimi książkoma kupić, to jak dzisiaj i jutro wleziecie na naszą stronę, czyli silesiaprogress.com i przy zamawianiu książek wpiszecie hasło SRK, czyli 3 srogie litery, jakby skrót od Śląska Republika Książki, ale bez polskich liter, SRK, to wam się naliczy promocja 30% na wszystkie książki, które są wydane przez nas. To już jest przeszło 100 książek, ale jak wciepniecie też nam inne do koszyka, to nie szkodzi, ale promocja będzie na tę łodność, czyli 30% uszporujecie jeszcze na gieszynkach, wyślemy je w poniedziałek albo we wtorek, przyjdą na czas, także zapraszam do słuchania tych rozmów. Widzę, że tu się kot pokołzał chyba z naszej strony. Zapraszam. Bardzo spostrzegawczy, czujny, pełno koncentracja. To, co żeście teraz tam wyskoczył wam taką kaczka po szczotku i kod QR dookoła, to jest kod do strony Silesia Progress. Jak oglądacie nas na telewizorze na przykład, albo jakaś na laptopie, to możecie z mobilniokiem przychycić ten kod, a potem chycić promka, tak jak my mamy tu napisane ten kod rabatowy SRK. No i może my już więcej nie będziemy go dać, no jeszcze dzisiaj... To jeszcze jeden. Dla pierwszych 10 osób dociepniemy jakąś książkę w gieszynku dodatkowo. To są roztomane te książki, które gdzieś tam leży u nas pod ladą. Prawie nowe, jak to się gołdą, nieczytane, także oprócz tych 30% jeszcze coś dociepniemy dla pierwszych 10 ludzi od teraz, którzy będą z tego kodu korzystać. Ja zapraszam, pojawia się jeszcze raz po południu, będę rozmowa na koniec z Oszym Kyszą, tłumaczył jak będzie potrzeba, także jeszcze się pokołża, a teraz będę was słuchał też, także dziękuję. Dziękujemy ci, Pejta. Widzę, że jest już z nami, jakaś tam w przestrzeni internetowej Marcin Melun, więc pięknie dziękujemy Pejtrowi, który się jeszcze dzisiaj pięknie nam sam pojawi, będzie z nami oglądał. Ja ci dziękuję jeszcze za to, żeś zorganizował ten festiwal, także już teraz ci dziękuję, a na koniec myślę, jeszcze będzie chwila czasu i no to
Już teraz dziękuję, no muszę powiedzieć, że już teraz dziękuję, a potem jeszcze raz podziękuję. To jest tak piękna wymiana kurtuazji, ale ci, co się dzisiaj połączyli z nami, nie są tu z kuli kurtuazji, no z kuli śląskiej literatury. Dzięki, Peter. I teraz nowego gościa dowome Marcina Melona, którego już widzicie, który wam pięknie kiwo, który ma też piękną biblioteczkę i szłoby powiedzieć, że to, no, może to się ktoś inny by obraził, ci inni, którzy do tej kategorii nie są zaklasyfikowani. No, Marcin jest podle mnie najlepszym piszącym po śląsku autorem, czyli najlepiej opanował język śląski i najlepiej go przerzucił na pisanie. Ja już miał ta przyjemność wiele razy, pora razy premiery kludzić jego książek, roztomajte trefy z nim, dycki mam z tego uciecha, ale jako, że trzeba się dzielić, to tą uciechą, że się dzisiaj chciał podzielić z Zofią Krzak, która pokludzi tref z Marcinem Melonem, bez tuż jo teroski na sekundka znikom, a mnie zastąpi sam Zofia Krzak. Zaroski są my nazot. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin już przedstawił tutaj i mnie, i naszego gościa. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. I myślę, że od razu przejdźmy do pytań, ponieważ mam tutaj przy sobie dwie książki pana Marcina. To jest Komisarz Hanusik, część pierwsza i część piąta. Tak się zdarzyło, że te akurat mam pod ręką i mogłam też porównać na przykład język w nich, więc tego o to też bym chciała dopytać. Natomiast zacznijmy sobie od tego, że bardzo w trakcie lektury zainteresował mnie wątek Londynu jako miasta, który się pojawia w treści zarówno pierwszej książki, jak i piątej. Właściwie zaczynamy od Londynu i jestem ciekawa, dlaczego Londyn, dlaczego akurat to miasto? Tak, Blank to jest cufal, prawie teroski pija też ze folki, która jest z Londynu, tak się pani na to pokładało. Dziękuję za pytanie. Przede wszystkim chciałem przeprosić wszystkich, które nas słuchają i panią Zofię też, żeby dać dzisiaj trochę kucą, trochę byta z grypą, bo mam właśnie ryma, także przeborcie, jak tutaj wokalnie to nie będzie tak, jak powinno wszystko wyglądać. Po jakiemu Londyn? To nie jest do końca richtig cufal, tutaj ta pani fajnie wychytała. Celem nadrzędnym było trochę wykludzenie tej śląszczyzny z tego placu pod Familokiem. Bo wy znacie te wszystkie stereotypy, ja? Jak się goda o Śląsku i po Śląsku, no ta akcja powinna się dziać na zicher na placu, kaś jakiś tam ląb pije piwo albo i gozoła pije, kaj ma prawie kulę rolady i woniają te rolady z tego okna na pierwszym stoku, bajtle jakaś tam grają we futbol, nie, i to jest ten Śląsk jaki znamy. I to nie jest tak, że jest tych wrogiem tych łobrosków. I ofest faja tym obroskom. Ja żałuję, że nie mogę ich każdego dnia oglądać, ale też przeciwią się temu, co by zawierać nasza śląskość ino w tym jednym obrosku, bo tak naprawdę to przecież Śląsk to jest nasz heimat, który ma 1000 lat swojej historii i który oprócz tego, że miał te bajtle, które grają we futbol na placu, miał też swoich Anselmów, Eforynów i inkszych postaci z skali łopostówę europejskiej. I teraz co dzieło mi się o to, żeby właśnie ta śląskość wykludzić ze Śląska, wykludzić z Polski i postawić ją trochę właśnie w skali europejskiej, w skali światowej, w skali kosmopolitycznej i które miasto lepiej może robić za symbol tej światowości, tej uniwersalności. No myślę, że przede wszystkim to będzie Londyn i Nowy Jork, a tak się składa, że z tych dwóch miast to znam Londyn lepiej, bo w Nowym Jorku jeszcze że do tej pory nie był. Jak kiedyś będzie mi dane
pojechać z Bydzuchem do Nowego Jorku, na Keretosiego do Srogo Oponka, Srogie Jabłko, to można jakieś tam też Hanusik albo inny bohater mojej książki też będzie realizować do tych Ameryki, do tego Nowego Jorku. Ale richtig, ten Londyn to miał właśnie być ten aspekt globalności, aspekt kosmopolityczny z uniwersalności pokuplowany ze śląszczyzną i to nie jest ino w Hanusiku, bo jak gdyby całki projekt, co powiedział Szekspir, czyli ten cykl godek śląsko-angielskich też miał na celu to samo, czy choćby sztuka teatralna, która wystawia Torowski Teatr dla dorosłych z Bierunia, która się mianuje Hollywood na placu, kaj prawie zaczyna się od kręcenia takiego filmu paradokumentalnego, który się właśnie rozgrywa na placu w Bieruniu, kaj jakiś tam łożyrok pije gorzoła, jakaś tam klejzbaby klachają na tym placu, a wreszcie się okazuje, że pojawiają się też rube ujki z Hollywoodu z Reisentaszą, z dolarami i ta fabuła z placu w Bieruniu się też dało przekludzić właśnie do Hollywoodu. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście nie pomyślałam o tym aspekcie kosmopolitycznym i faktycznie wyniesienie śląskości do tych miast kosmopolitycznych jest bardzo ciekawym zabiegiem. I a propos jeszcze Londynu, może jeszcze angielszczyzny, ponieważ z tego co wiem, no to również jest to język, którym się pan posługuje w stopniu mistrzowskim. Uczył i uczy pan nadal, prawda, języka angielskiego. I w związku z tym chciałam zapytać o taki aspekt osobowości, która jest kształtowana przez język. Tak się czasem mówi, że język, w którym mówimy, w pewien sposób determinuje naszą osobowość, ale też język sam w sobie zawiera pewne cechy i chciałam zapytać o takie cechy języka śląskiego. Jak to jest u pana? Ma pan porównanie kilku języków. Jak pan to widzi? Czy śląszczyzna wpływa na sposób, w jaki się komunikujemy, też na takim poziomie i metaforycznym, bądź bardziej przyziemnym, bardziej wprost, może w ten sposób? Muszę powiedzieć, że ja. Boję się tego powiedzieć, trochę boję tych stereotypów, które gadają, że Ślązoki zawsze gadają prawda, bo nie da się powiedzieć nieprawdy po śląsku, to jest nieprawda. Tak naprawdę ilość wichlerzy, ludzi, którzy gadają nieprawda u Ślązoków jest taka sama jak w każdej inkwiznacji, ale są pewne cechy śląskości, które wpływają na sposób patrzenia na świat użytkowników, używaczy tej śląskiej kotki. Myślę, że idzie powiedzieć, że śląski to jest taki język fest akuratny, język, którym fajnie idzie coś chycić, prawda? I kiedy godą, że idzie tym językiem, tym słowem chycić coś, to myślę, że są w stanie już trochę tutaj intuicyjnie zgodnąć, o co mi się rozchodzi. Idzie go chycić blisko i tak fest direct, fest wprost. Język angielski fest się nadawał do języka dyplomacji, języka dżentelmenów. To śląski jest może przez to trochę bardziej dosadny, trochę bardziej może rubawny. Dzięki temu nawet jak te śląskie kabarety, śląskie wice, o których już gotowych tyle, że chcemy trochę od nich odchodzić, bo trochę te wahadło się nam za bardzo poleciało w kierunku właśnie tych wiców. Jak patrzymy na te śląskie wice, w których często jest za dużo wulgaryzmów, za dużo bezpośredniości i porównujemy choćby to z takim klasycznym angielskim humorem, choćby z latającego, furgającego cyrku Monty Pythona, kaj ta gotka chopów, które pokończyli Oxford czy Cambridge, jest tako bardziej trochę furgająco, płynno, bardziej na okrągło, a mnie się nadawało do tego chycenia. Także nie da się ukryć, że jest coś takiego, że sposób, w jaki my używamy, gotka, jaki my używamy, też ma wpływ na to, jak my myślimy, jakie są nasze relacje z tymi, do których gotowy prawie. Mhm. Myślę, że to jest wartość śląszczyzny, że to jest kolejny aspekt naddany, prawda? To, że możemy w ten sposób uchwycić rzeczywistość i to jest kolejna rzecz, która kształtuje tę tożsamość śląską, więc dla mnie to nie jest na pewno ujma, żeby tak tę tożsamość na tym opierać. A jeżeli chodzi o samego
Hanusika, to jestem ciekawa samej postaci, to znaczy jak ona powstała, bo mówimy tutaj o powieści, czyli o takiej strukturze narracyjnej zamkniętej i ciekawi mnie, czy były jakieś postaci, które zainspirowały powstanie komisarza? Czemu to jest akurat policjant? Czy to dlatego, że to jest kryminał, forma kryminału? Czy skąd się ta postać wzięła? Dlaczego akurat ta? By tak dodać, prawda, to nie było tak, że Jorzech chciał i postanowiłeś spędzić poraty dni analizując, konstruując charakter, osobowość postaci, która się potem będzie pojawiać w 5 albo i więcej książkach. To był przez tak naprawdę kiedy przysłałeś na pomysł napisania czegoś o komisarzu Hanusiku, to ja nie wiedziałem, czy to będzie jedna strona jakiegoś tekstu, który potem pójdzie do szufladki i z tej szufladki więcej na zewnątrz nie wlezie. Czy to będzie jedna aktówka, sztuka teatralną, która poszła na jeden konkurs i więcej do niej nie wróca. Czy to będzie jakieś opowiadanie, jakaś rozprawka jedna na poranoście stron, czy ewentualnie jeden rozdział jednej książki. Jak ja bych wiedział, że po tych pierwszych paru zdaniach o komisarzu Hanusiku, potem jeszcze napisze 11 innych rozdziałów, które Peter Długosz, którego tutaj przed chwilą wielki mecenas śląskiej literatury wydał, a potem ludzie to będą chcieli oglądać i kupować i czytać i jeszcze wydą 4 kolejne tomy książek o tej samej postaci, to ja bych na Zicher bardziej odpowiedzialnie. Na Zicher bardziej konstruktywnie bych podszedł do budowania tej postaci. A to było trochę przesuw, ale to było trochę tak, że no to bierzemy jakiegoś tam chłopka i on będzie taki trochę stereotypowym Ślązokiem, stąd Hanusik w pierwszej tajli trochę tego piwa za dużo pije, potem uznał, że skoro ta postać musi pojawić drugi i trzeci raz, to on nie może dawać takiego złego przykładu, więc się musi przeciepać tego piwa na frykanie. Bardziej krepi, tak jak to robią zaś kosmopolityczny wątek, tak jak to robią amerykańskie policaje, prawda? Ale był to taki richtig trochę stereotypowy śląski hop, który miał też trochę we mnie. I ta ewolucja, jeżeli byście czytali książki o komisarzu Hanusiku, to byście pewnie dali pozór na to, że on też trochę ewoluuje psychologicznie i emocjonalnie i ten Hanusik z 5 tajli to już nie jest taki prosty Ślązok z pierwszej tajli i jeżeli wtedy już chyba nie jest takim prostym Ślązokiem, jakim Bołek, jak pisałeś w 2014 roku pierwsza tajla komisarza Hanusika. I ja myślę, że pani tutaj zadała te pytania, a pani już sama pierwy wychytała te inspiracje, które się pojawiają w Hanusiku. W nim tam trochę jest jakichś tam detektywów z popkultury. W to oglądał filmy o inspektorze Harrym Callaghanie, zmaraszczony brudny Harry, to do pozoru on tam też czasami ciepnie jakimś ausdrukiem kieruje Derek przełożonym tekstem z brudnego Harego na śląsko-gotka. Trochę z Bonda, trochę z Holmes, tam też nawet to jest napisane na pierwszej znajdzie pierwszy tajli. Także to taki trochę miszunk tych wszystkich detektywów śledczych, które w naszej zbiorczy wyobraźni jakaś tam fungują, plus te cechy typowego śląskiego hopa. Tak, zdecydowanie to pierwsza część i 5. część widać ewolucję postaci i to myślę, że ją bardzo ożywia. Hanusik jest bardzo realną postacią i dobrze zbudowaną i w związku z tym też do tego, co żyje i co też jest bohaterem, a właściwie bohaterką pana książek, to sama w sobie śląszczyzna. Tak bym powiedziała, że również można do bohaterek ją zaliczyć, a to dlatego, że pierwszy tom to jest rok 2014, prawda? Ten ostatni to już 24. No i chciałam zapytać o śląszczyznę ogólnie. Jak ta słyszana na ulicy, ale też ta w książkach się zmieniła? Jak pan to odczuwa? Czy w ogóle zauważa? Czy to jest język, który ulega stałym przemianom z pana perspektywy? Oczywiście. Znaczy, jak ja bym był w stanie znaleźć, a to jest chyba nawet wykonalne, Kaś na twardym dysku, jakiś pierwszy draft, pierwszą wersję jeszcze w Wordzie Hanusika, którą napisałeś, to myślę, że teraz by powiedział, ale to nie jest po śląsku. Mało tego, ta pierwsza tajla komisarza Hanusika, która tak się mianuje, taki ma tytuł, jak są główny bohater, kierowca
potem podlegała korekcie hopów wybitnych znawców śląskiej gotki, to był Rafał Szyma. Pierwszym korektorem pierwszy tajli, dobrze go dom, jak nie to potem Peter mnie skoryguje, ale to był nazwisko Rafał Szyma. Tak. Też wiemy już, że te konsensusy, do których my dochodzili w gronie kodyfikatorów śląskiej gotki, potem się też zmieniały. Na zicher my wszyscy ewoluujemy. Na zicher coś, co używałem 11 lat temu, jak pisałem pierwszego Hanusika, używałem tego bardziej intuicyjnie. Teraz już każdy z nas to regularnie czyta literaturę pisaną po śląsku na trasie oswoju z tymi prawidłami, które choby profesor Henryk Jaroszewicz spisał w swoich prawidłach śląskiej gotki, że teraz już wiemy, po jakiemu to tak funguje, a nie inaczej. Niektóre rzeczy, które erbnął we śląskiej gotce jeszcze od moich stażyków Opy, teraz już wiem, że to była bardziej taka ich maniera i trochę to jest bolesne, trochę mi jest żal, ale muszę od tego odchodzić, bo wiem, że jednak nie jest to blank do końca zgodne z tym konsensusem, do jakiego my endlich udało się nam dojść. Ale myślę, że to, co się nie zmieni, to w dalszym ciągu, no będę tego pilnował, jakbym miał to kiedyś stracić, to myślę, że w ten czas pisanie moje po śląsku blank nie będzie miało sensu. W dalszym ciągu to jest ta śląszczyzna, którą rzecz słyszą u moich stażyków, którą jak oni by usłyszeli, to by nie powiedzieli: synek, ale ty wydziwiasz, tak w żadnym po śląsku nie godo. I no, to będzie miało ten drugi naturalny klang śląszczyzny. Nie powiem, że na placu, bo to, co my na placu godali, nam się zdawało, że to jest po śląsku, to blank po śląsku nie było. Także bardziej powiem, że to jak godali po śląsku moje stażyki czy moja prastarka. No i kwestia właśnie wyniesienia tego języka, prawda, i do Londynu, ale też użycie słów zupełnie współczesnych. Ja też chciałam bardzo docenić coś, co znajduje się na początku i to pierwszej części, czyli rozmowę z Hanusika z jego własną Omą. Rozmawiają o zmianie, jaka zaszła w odbiorze słowa pieron i tym, że ono zdecydowanie złagodniało, prawda, z biegiem lat i oczywiście to jest pozycja z 2014 roku, natomiast to jest taka namacalna zmiana, którą pan uchwycił, którą zapisał i która staje się też takim dokumentem tych zmian językowych, które zachodzą. Więc tutaj chciałam zwrócić na to uwagę, bo zaznaczyłam sobie aż ten fragment, bardzo zrobił na mnie wrażenie, jeżeli chodzi o właśnie takie wyczucie językowe. A jeszcze przechodząc do kwestii redakcji, bo to też mnie bardzo interesuje, jak to w ogóle było ze znalezieniem wydawcy dla książki pisanej po śląsku? Czy to najpierw było tak, że była książka i poszukiwany był wydawca, czy to może to pana praca została zauważona i zaproszona do współpracy? Marcin powiedział chwilę temu, że my nie są z kolei kurtuazji i nie wiem, jak pani na to pytanie odpowiedzieć, co by nie było kurtuazyjnie, co by nie było, że chwala chłopaka, którego już my tutaj chwalili. Znaczy odpowiedź się zawiera w dwóch słowach i słowo pierwsze to jest Peter, a słowo drugie to jest Długosz. Peter Długosz to jest hobby, bez którego śląska literatura i śląski język na zicher by nie były w tym miejscu, kaj są dzisiaj. Ja Petra Długosza znałem wcześniej. Znaliśmy się z tego, że robiliśmy za darmo dużo rzeczy do naszego Heimatu Śląskiego. My się poznali w takiej organizacji pozarządowej, która się mianowała Młodzież Górnośląska. I ten nasz kontakt, potem jak Peter stwierdził, że chce wziąć się za prowadzenie firmy, która będzie wydawać te książki, no to wiadomo, było klar, że jedyna osoba, która jest w stanie zaryzykować, a to było 11 lat temu i tak naprawdę w ten czas my nie wiedzieli, czy książka pisana blank po śląsku kupi 50 ludzi, czy kupi 100 osób, czy kupi 500 osób. Ten pierwszy nakład teraz nie chcę powiedzieć nieprawdy, nawet nie wiem, czy to było 1000 egzemplarzy, czy ino 500 egzemplarzy, a potem też nie chcę powiedzieć nieprawdy, ale wydawało mi się 15 razy chyba był już dodruk, bo to richtig spłaciło Petrowi blank gibko. I był to taki richtig jeden wielki eksperyment, ale w ten czas Peter by nie powiedział, wiesz co, jestem w stanie
zainwestować w to pieniądze, zobaczymy, to się może sprzedać. Nie wiem, czy ja bych miał takie przekonanie, że jestem w stanie ponieść do innego wydawcy i powiedzieć, mam takie coś po śląsku marketnego, weźcie to, wydajcie może we 100 egzemplarzy, może ktoś się to kupi, postawi taki marketny gieszynk jakaś tam na półce, albo będzie pokazywał, jak ktoś do niego przyjdzie z bezuchem, wejrzy ją taką marketną książkę, jeszcze że nie czytał, ale wejrzy, ona jest pisana blank po śląsku. No i teraz się okazało, że to, co robi Peter Długosz, jest w stanie, mam nadzieję, przynajmniej najczęściej zarobić na siebie, chociaż Peter, jak się powiedzieć, milionerem z kolei tego nie łostał. No i teraz już przez te ostatnie 10 lat każdego roku wydało się kolejnych pora książek, coraz to wyższej i wyższej jakości pisanych blank po śląsku. I myślę, że to jest przy okazji fantastyczne nawiązanie do tego, żeby kupować książki i korzystać z tego rabatu, który wpadł. Jeżeli chodzi jeszcze o odbiór i recepcję książek wśród czytelników, szukałam różnych opinii w internecie i wpadła mi w oko szczególnie jedna. Ona była w serwisie, na platformie audiobookowej, gdzie czytelnik bardzo książkę pochwalił. Ona się odnosiła do pierwszej części komisarza Hanusika. Co interesuje mnie szczególnie, podkreślił swoje nieśląskie pochodzenie i nieznajomość języka śląskiego, a mimo to, zresztą tu podobnie do mnie, zrozumiał całość. I tutaj też moje pytanie jeszcze przed premierą pierwszej książki, jak sobie pan wyobrażał swoich odbiorców, że do kogo one będą trafiać? Czy to będą raczej Ślązacy, czy może właśnie Ślązacy, których językiem nie był śląski jako pierwszy, czy może tylko czytelnicy polscy? Jak to było? Tutaj widzę, Peter Długosz mnie koryguje, że Tajla pierwsza miała do druk 17 razy, a nie 15 razy. Ciężko to porachować wszystko. Znaczy, myślę, że na Zicher pisał przede wszystkim o Ślązokach, przede wszystkim o ludziach, które chcieliby tego, co ja bych sam chciał. Czyli ja bych chciał poczytać w godce, które ja używam, o ludziach, których ja znam i o placach, w których ja bywał, w których ja mieszkam. I feedback ludzie odpowiedzieli mi też nieraz właśnie w ten sposób, że to jest to, na co czekali, a że oni gdzieś tam w tych postaciach, które się pojawiają w tych książkach, widzą trochę swoich ojców, swoich ujków, swoich strażników, swoich kamratów, że rady poczytają o tym, co działo się, nie wiem, na Bykowinie, w Rudzie Śląskiej, czy w Szopienicach, czy na Zawodziu, skąd ja też są pochodza. I myślę, że Ślązoki potrzebują książek pisanych o Śląsku, po śląsku, ale czy też przy okazji chciałem trochę opowiedzieć o tym Śląsku, tym, którzy nie znają go za dobrze, może bardziej tym, którzy się przykludzili tutaj na Śląsk, ale pomimo tego, że już mieszkają tutaj drugie, nieraz trzecie pokolenie, to dlaczego dają, że my są przyjezdne. Pani zna takich ludzi, no moje ojcy się tutaj przykludzili w latach 60., 70., ale Jowek nie jest Ślązok, jeśli nie czuje Ślązokiem. Myślę, że gadać im o Śląsku po polsku, to też nie jest to samo. Coś tutaj się traci w tej naszej translacji, także myślę, że tym medium optymalnym do gadania o Śląsku jest śląsko-gotka. I zawdy rok słucham tego, co pani godo, że ktoś, kto nie jest ze Śląska i jak gdyby śląsko-gotka nie jemu jest dobrze znano, jest w stanie spokopić i mieć szpas ze słuchaniem tego audiobooka albo z czytaniem tej książki. I też trzeba powiedzieć, że ta śląsko-gotka, którą Jorzech używał do pisania pierwszej tajli komisarza Hanusika, jest chyba trochę mniej hermetyczna od tej gotki, która potem się była wkrócona z każdą kolejną tajlą. Może ten śląski jest mniej śląski, mniej poprawny niż był potem. Także jak ktoś się mnie pyta, czy to ma znaczenie, w jakim ordynku, w jakiej kolejności czytamy te książki, no teoretycznie nie ma to znaczenia, bo idzie zacząć od tajli 4, potem 5, 2, 1 i 3, ale jak ktoś
nie czuje się Blank kompetentny, jak chodzi o czytanie i słuchanie po śląsku, to można richtig ta pierwsza tajla, która jest taką trochę rozmiękczoną, basicową śląszczyzną pisano, no i ewentualnie ta tajla o wnupoku, która ma wersja polsko i śląsko. Są strony niepawyste po polsku i pawyste po śląsku, także jak gdyby to jest od razu idzie z słownikiem polsko-śląskim, to można to są te tajle, od których byłoby no i łatwiej, najlepiej zacząć. I to jest zdecydowanie widoczne, bo tak jak powiedziałam, no, ja potrzebowałam słownika, żeby część rzeczy odczytać, w części 5, w tej konkretnie, czyli ten język się zmienia i teraz jak się panu wydaje, no moim zdaniem to jest na korzyść, bo ktoś, kto sięga po część 1 i sięgnie dalej, będzie się wdrażał coraz bardziej w ten język, a niekoniecznie będzie aż taką barierą. Właśnie może ta egalitarność pierwszej części działa na korzyść czytelnictwa po śląsku. Znaczy, myślę, że ta elitarność w kontrze do tej egalitarności, o której pani Godo, też często może wynikać ze znaków diakrytycznych, które są niezbędne do pewnego zapisu skodyfikowany śląszczyzny. Także jeżeli ktoś nas słucha Teroski i go no ja bych posłuchał, ja bych poczytał te książki, bo audiobooki słuchałem i się je fajnie słucha, ale jak ja tam widzę te kreski, te ptoszki, te makrony i te cyrkumfleksy, to ja mam tego wszystkiego dość, się tego nie będę uczył na stare lata, będę sobie wolał tego posłuchać. Naprawdę ja zachęcam, co by te znaki diakrytyczne, które są ino 2 u mnie, bo ja nie piszę pełnym ślabikorzem. To jest uproszczona wersja ślabikorza, żeby te znaki diakrytyczne was nie zniechęcały do czytania literatury śląskiej. Na sicher te labializowane oczy i te łonaczyć łoknie, łona i te pochylone okry słyszymy w razach śląsk i wągel, to nie jest coś, co jest w stanie was powstrzymać od czytania po śląsku. Dejcie szansa, poczytajcie parę pierwszych stron i to jest do pochytania. Myślę, że to jest często ta bariera, na której się zatrzymują ludzie. I ja tutaj nawet sobie też zaznaczyłam na koniec w słowach redaktora, że takie zdanie, że straciła się literka O, z Kiszkerej gorzej się to będzie czytać Ślązokom z Opolskiego. Ale mówię jako Ślązaczka z Opolskiego, jak już wiem, że to jest O, no to już bym dała radę przeczytać, więc czy może w przyszłych książkach już ten alfabet śląski zostanie jeszcze podwyższony, jeżeli chodzi o poziom wtajemniczenia w czytanie po śląsku? Tego nie wiem. Przywiązałem się do pisania w tym uproszczonym ślabikorzu. Nie wykluczam tego, że presja jest w stanie mnie skłonić do takiej zmiany, ale wiem też, że dużo osób godo, że im się bardzo, bardzo fajnie w tej wersji czyta. Są do zapamiętania ino 2 dźwięki, które potem stają się już do nich rytmie automatyczne. A tak naprawdę to myślę, że jest takie zdanie, które mówię z tych fest, rot i to jest jakieś tam jedno motto, które mi przyświeca, że Ślązoki niezależnie od tego, czy one są z Łopola, z Kotorza, z Rybnika, z Katowic albo z Cieszyna, tak naprawdę zawsze się dogadają. Oni się dogadają i na poziomie gotki godany, gotki werbalnej i na poziomie pisania i czytania też. Także ja czuję to i w to głęboko wierzę, że literatura śląskojęzyczna to może być taka płaszczyzna, która buduje ta jedność Ślązoków z rozmaitych talii naszego Heimatu. I to by była fantastyczna opcja. Mam nadzieję, że to się dzieje, bo no, dzięki pana książkom ludzie się, myślę, że zachęcają do tego, żeby sięgać i po język, i też po kolejne książki. I to jest dość intuicyjna, taka przez osmozę nauka najprzyjemniejsza. I a propos nauki języków, no to funkcjonuje też takie stwierdzenie, że nauczymy się języka obcego dopiero, kiedy poznamy metafory tego języka, prawda? Kiedy tak głęboko w niego wejdziemy, że będziemy w stanie zrozumieć na przykład poezję. I jestem ciekawa, jak to jest tak prościej, jeżeli chodzi o metaforykę z frazeologizmami w języku śląskim. Ile ich jest, jak one funkcjonują, czy świadomie ich pan używa, czy może podświadomie, czy one po prostu się pojawiają w książkach?
Znaczy, myślę, że są takie dwa zbiory, dwie sorty tych frazeologizmów śląskich. Jedne to są te, których my używali są na Śląsku od wielu pokoleń i każdy z nas jest a inne to są te, które my dopiero wynokwiamy teroski. I prawie teroski chcę też tutaj spojrzeć na slajdy z kursu pisania po śląsku, który my kludzili Łońskiego roku nie tak dawno w Teatrze Śląskim. Mieli też zajęcia poświęcone tych frazeologizmom śląskim i mamy tutaj choby takie frazeologizmy loło się śniego, choby pod brauzą, w Egowie mu tumpało, choby stopor koni lotało tam anazot, miał łapy miękkie, choby hauskejza, podziwała się na mnie, choby na jakiego łoskliwego chroboka. W gębie trzymał choby nupel, nie zapalono fajka. Maszyna chibła, choby wyszczelono z gable. Był taki zesterowany w ręce częstły mu się choby galert. To są te wzięte z książek, które powstały w ostatnich latach. I moje ulubione wrocki znoś, kąsek dali, to jest cytat z Rafała Szymy, pozdrawiamy Rafała Szymy. Kąsek dali 4 kobiety, cisły rają, choby pancry najeżone krykami do Nordic Walking. Myślę, że potencjał tworzenia takich metafor, takich porównań jest fest wielki, ale są też te tradycyjne, które my znamy, bo my słyszeli od dziadków nieraz, co tak stoisz, choby, alleluja, choby, prawda? To też myślę, chyba nie ma na Śląsku żadnego, któremu by ktoś tak nie nazwał, więc tak stoisz i się nie ruszasz. Natomiast ja myślę, że stopień nasycenia śląskiego nowymi frazeologizmami czy neologizmami jeszcze nie został wyczerpany, także myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. One się pewnie będą pojawiać naturalnie i na pewno dla wszystkich, którzy i czytają po śląsku i go używają, no to jest naturalny proces kształtowania się języka, więc jestem bardzo ciekawa analogicznej rozmowy na przykład za 10 lat, na ile ten język się jeszcze zmieni w stosunku do tego, o czym tutaj rozmawiamy. A może jeżeli już jesteśmy przy takich przeskokach czasowych, to jeszcze takie pytanie o ten odbiór, czyli debiutował Pan tą książką, znaczy Hanusik debiutował w 2014 roku, a gdyby ta pierwsza część powstała dziś, to jak dzisiaj wyglądałby odbiór tej pierwszej części? Czy byłby analogiczny, czy większy? Czy to może za sprawą tego, że ta książka się pojawiła te 10 lat temu, współcześnie, nie tylko na Śląsku, ale myślę, że w wielu miejscach Polski tak wzrosło zainteresowanie Śląskiem? Cechą pierwszego Hanusika jest to, że był pierwszy. I myślę, że też jak patrzy się na ilość tych dodruków, ilość popularności, ta pierwsza tajla chyba największą sprzedaż ze wszystkich 5 zajęli komisarza Hanusika. Myślę, że dzisiaj to by była jedna z pornostu książek, z pornostu tytułów, które się ukazują po śląsku. Bez których można nie byłaby, no idzie tak powiedzieć, po afasie nieskromnie, swego rodzaju fenomenem, jak się rozchodzi o sprzedawanie tamtej pierwszej tajli. Dzisiaj by to był kolejny tytuł. Ciężko powiedzieć naprawdę, jakie byłyby wyniki z sprzedaży dzisiaj. Ja mogę ino powiedzieć tyle, że jestem fest dumny z tego, że taka moja mała ciegliczka do budowania obecnej pozycji języka śląskiego udało mi się dociepać i myślę, że dzięki Hanusikowi, dzięki książkom Rafała Szymy, Marcina Szewczyka i innych pisowy już od niego do Teroski, że po śląsku się nie dopisać, że śląski to jest te fest złośliwe słowo gwara, prawda? Te inną taką gwara, którą baby mogą pogodać, cykać do szkupania pierzo na wsi. Teroski już nie powie, że literatury po śląsku być nie może, bo ona już jest. Znaczy, nie każdy go dają, ale to są ludzie, którzy naprawdę mają fest dużo złej woli i fest mało wiedzy. Jak najbardziej dowodzą i kolejne książki, że literackość śląska istnieje i po pierwsze, że książki mogą powstawać, ale też, że kształtuje się pewnie odnoga po prostu języka artystyczna, czy taka odnoga literacka, wysokoliteracka, więc to są wspaniałe informacje. No i też to może takie ostatnie pytanie na koniec, jak kształtuje się narracja po śląsku?
czy jeżeli na co dzień myśli Pan w języku śląskim, ja to wiem, że to sformułowanie myślenia w danym języku jest dużym uproszczeniem, natomiast czy ta narracja się kształtuje właśnie analogicznie do książek czytanych w innych językach, czy w ogóle dzieł popkultury, które były chociażby kryminałami bądź no, innymi takimi standardowymi opowieściami, ale jednak w tych językach i polskim, i pewnie angielskim? To właśnie myślałem, bo to pytanie, po jakiemu ty myślisz? Bo po śląsku, po polsku, po angielsku, tak naprawdę by taki eksperyment myślał, że ja myślę, że myśla głównie równoważnikami zdań. Także można to wynika z tego, że jest gibką myśla, może mocno służy tego, nie wiem. Śląski jako język narracji ma sicher pewne ograniczenia i takim podstawowym ograniczeniem, które się rzuca w oczy, zwłaszcza jak się przekłada z polskiego na śląski, to jest, no właśnie, wiem, że profesor Jaroszewicz godo, że ja imię słowy występują w śląskiej godce, ale tak naprawdę w to z nos słyszą Ślązoków używać imię słowów w taki einfachowy, codzienny godce, prawda? Stąd ja z tych imię słowów rezygnuję, co by ten śląski miał taki bardziej naturalny klang, co by on był bliższy temu, co idzie richtig posłuchać się na ulicy, na placu. No ale jak się rozchodzi o sferę leksykalną, o zasoby słownictwa śląskiego, to myślę, że te kery dali, że nie, wiesz co, dialog bo pogadać to się idzie, ale jak chcesz całą narrację okludzić, to ciebie braknie tej leksyki, braknie ci tego słownictwa. No i cięższą książką, którą że przekładą, to były chyba te eseje o sprawki Tomasza Kamuzeli, które się ukazały w Silesia Progress pod dwoma tytułami Limits i Styknie. To jest książka, którą się chyba za dobrze nie sprzedało i u której mało w to słyszał. A fest żol, fest szkoda, bo to jest książka, która nie jest pisana do śmiechu, która nie poczytacie w ciągu jednej nocy. To jest książka o prawach człowieka, o łamaniu praw człowieka w Chinach Ludowych, w Rwandzie, w Ameryce Południowej, w większych krajach. Natomiast ta książka, która traktuje o fest poważnych tematach, pokazała, że leksykalnie śląski język jest w stanie dźwignąć najcięższy temat też. No i to chyba sprawia, że dzięki temu i ta literatura i język nie jest ciekawostką, prawda? A to nam przecież chodzi, żeby stały się tak ogólnie rozumiane. Tutaj już powoli chyba będziemy zmierzać w stronę audiobooka. I tutaj pojawiło się jeszcze pytanie z czatu. No i właśnie bardzo jest interesujące, więc myślę, że jeszcze poświęćmy mu chwilę. Pani Nina Nowara-Matusik pyta, czy planowane są tłumaczenia Hanusika na przykład na polski albo niemiecki, albo edycje dwu- lub trójjęzyczne. No ten eksperyment my realizowali przy trzeci tej Hanusika, komisarz Hanusik i Sznupok, kaj pół książki jest po polsku, pół książki jest po śląsku. Czy ta książka sprzedała się w 2 razy większej ilości egzemplarzy niż Ingwerteile? To chyba jednak nie, ale to już też Peter Długow musiałby powiedzieć genau. Znaczy to pytanie też nie nowe, to pytanie się pojawiło jakaś tam na trefach autorskich na karierze jeżdża. I zastanawiam się, jakby to miało fungować, bo z Eli atutem tych książek jest właśnie ten ich klang, ta ich melodia, ten ich śląski humor. To na zicher coś się będzie traciło w tym przekładzie na język polski, czy na język niemiecki. Myślę, że analogicznie też. Zanim zacząłem pisać po śląsku, też próbowałem pisać opowiadania o sprawki po polsku, oparte na jakichś tam wspominkach mojego ołpy. I to jakoś tam nie fungowało. Dużo miałem te wrażenie, że trochę czułem się tak, jakbym oglądał ten enerdowski western o Winnetou z lat 60., że te Indianery mają takie fajne fejderpufy na głowach i jeżdżą fajnie na koniach, ale po jakiemu one gadają po niemiecku, choby byli z Leipzig, a nie jakaś tam z dzikiego zachodu. No i to trochę w tych translacjach też tak jest, ale jakby richtig pojawił się
pomysł i pojawiłyby się środki, fundusze na wydanie dwujęzyczny albo trójjęzyczny wersji którejś książki, myślę, że Naziher.io i Peter Długosz jako wydawca rozważą poważnie taką ofertę. Jeszcze tutaj pozwolę sobie przeczytać jeden komentarz pana Henryka Jaroszewicza, że w wydaniu zasad z zeszłego roku nie ma już imiesłowów przymiotnikowych czynnych i że tutaj faktycznie uzus zwyciężył, także to jeszcze nawiązując do poprzedniej wypowiedzi. A teraz już powoli będziemy zmierzać w stronę wysłuchania audiobooka, także bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i za obecność i za też pogłębienie tej kwestii języka. Sprawy językowe są niezwykle interesujące z perspektywy pisarza. Wysłuchanie tego to jest czysta przyjemność, także bardzo dziękuję i już oddaję mikrofon. Dziękuję pięknie. Mikrofon zaś w moich rękach. Dziękujemy Ci, Marcin, za to fajną godkę. Dziękujemy też Tobie, Zofia, bo jak Państwo słyszeli, Zofia tako inkszo perspektywa nam pokazała modo dziołcha z Olesna, który marzy o karierze akademickim, o podejście do książek po pierwsze przaje tę książką, a po drugie rozumie to, nie idzie dycki w parze. Marcin, Feści, dziękujemy za ta Twoja gotka. Czekamy na następne hanusiki, a te wcześniejsze hanusiki możecie obsztalować na stronie Silesia Progress. Dla pierwszych 10 zamówień Peter narychtował jakieś fajne, małe geszynki i teraz chcemy Wam zademonstrować to, o czym tu pięknie Zofia z Marcinem gadali, czyli hanusika, ale hanusika w wersji audio. To pierwszy hanusik. Posłuchamy się teraz audiobooka, konsek audiobooka, komisarz hanusik, czy to Klaudiusz Kaufmann. Dzięki, Marcin, wnet zaś się trafimy, a z Wami zaraz się dalej widzimy. Będzie z nami Rafał Szyma, który nas będzie uczył śląskiej gotki. Dzięki, Marcin. Dzięki. Łoziem trupów na ształwajerach. Jerunie, ale mnie łeb boli. Powiedział sum do siebie komisarz Hanusik, jak ino otwarł oczy. Richtig. Dawno już nie miał takiego kaca, a kaca miał prawie każdego jednego dnia, bo jak każdy porządny śląski hop, wypić się lubią. Ale jo jak głupi, po co jo tela pija? Są się robia krzywda, wają Hanusik keju oblikał galoty. Ale wiedział, że myni pić nie będzie, bo śląski hop pić musi, a już Naziher policaj. Śląski policaj z Wydziału Specjalnego. Trzeba zaraz powiedzieć, że komisarz Hanusik miał prawie richtig dobry powód do picia. Pierzyńsko u tropa. Łoziem umrzyków we 4 tydnie. Łoziem trupów od czasu, jak znodli pierwszego na ształwajerach. Sztyc ten sam muster. Młody Karlus albo modo Frelka fajeruje we którymś szynku na mariacki, a nie skorzy, jak idzie do dom, traci się kajś wiele ształwajerów. A na drugi dzień zawdy ktoś znajdzie trupa we którymś stowie. Wiadomo, że to nie ma żaden seksualny maniak, bo żadnej ze 4 frelek nie zgwałcił. Wiadomo, że żaden einfachowy kradziok, bo żadnemu nawet bajtlika nie wziął. Czysto sprawa. Psychopatyczny, seryjny mordysz, który zabija ino skulitego, co by zabijać. Można je rod, że bez te pora sekund czuje się choby pan życio i śmierci? Gorzej, co nie ma żadnych śladów, żadnych podejrzanych. Psinco.
a trupów na zicher będzie więcej. Jezderkusie, takiej sprawy sam nie było od czasów Marchwickiego, a on, Hanusik, mogło znojść. Tyle co Blank nie ma pojęcia, kaj tego gizda szukać. Hanusik wejrzał na zygor. Jerunie już 3/4 powiedział sum do siebie i w ten czas kapnął się, że je niedziela, a on miał jechać na łobiot do swojej ołmy na Nikisz. Nie był temu specjalnie rod, bo ołma zawdy buczała z kuli tego, że je łoży rok, a ku temu zaś będzie musiał jej tuplikować, czemu taki stary hop durś się nie zna od baby. Ale wiedział też, że ołma na zicher uważy mu normalny łobiot, a po całkim tydniu kebabowego kustu rod by co konkretnego pomaszkecił. Jak pomyślał o gumiklejzach, roladzie i modrej kapuście, to chnet mu się zrobiło lepiej. Oblekł ostatnio wybiglowano biało Oberhymda, jako znot we szranku, a na nia swoja staro jak świat czorno lejder jakla i wyszł z doma. Łoziem trupów na Stauwajerach. Jerunie, ale miłe. A najważniejsze, że w Schaufenstrze ostatnio noc swojego życia spędziło 5 ze 8 ofiar mordyża ze Stauwajerów. Ja ci godum hopie, mordyż to musi być jeden z nich. Można prawie no zmiją, powiedział Rzymła, jak już tam wleźli. Na zicher to je tak, tańcują i piją w rozgorzoła pra. Tymczas on za nimi idzie, zaciuko ich kaś we krzokach i wciepuje do stołu. Można bez cufal go sam trafimy. Jedna rzecz ostała Blank tako sama u Pejtra z czasów, jak łoba z Hanusikiem byli bajtlami. Łeb miał glacaty, kącek kanciaty i nieproporcjonalnie srogi do reszty całkiego Pejtra. Z kuli tego frechowne rojbre na placu go dali na niego telewizor. Gryfny też nigdy nie był, toż i Freli znojść się nigdy nie poradził. A że Hanusik też nie nadawał się do monogami, to hopy wtedy łowdy po robocie szli na piwo i tak się łoros porobiło, że byli partnerami nie ino we robocie, ale i kamratami po fajrancie. We klubie fest woniało parfinami i cygaretami. Policaje kupili po piwie, co by się nie ciepać w oczy, i zicli się we leszynku. Hanusik zaczął filować po ludziach. Tam, kaj siedzą takie dziwne karlusy z kolorowymi kudłami, to na zicher muszą być jakie artysty. Komisarz nie umiał trzymać artystów, bo to fest maszketne ludzie. Z eki co chwila było słychać jakieś śpiewki po niemiecku, a wele stolika stoła epno śląskowana. Tam siedzieli i pili piwo hopy ze stowarzyszenia Nowy, Lepszy Śląsk. Fajne karlusy, które jak ino się trefili, to zawsze mieli kupa pomysłów, co by zrobić, co by się każdemu sam lepiej żyło. Ino jak na drugi dzień się budzili, to żaden niczego nie poradził się wspomnieć. W drugi ece łoboczyli 3 frele, które ku nim roz kiedy kukały. Hanusik i Rzymła wejrzeli na nie ino roz. Łoba dobrze wiedzieli, że one i tak nie godają z chopami z geltagiem bez najmniej 5 cyfr. Pomyśl, chopie, każdy z nich to może być nasz mordyż, powiedział Rzymła, który też durś kukał po sali. Hanusik zaczął sztaunować. Jeden z artystów miał taki frechowny pysk. Trzeba na niego dać się pozór, a ta ryszawo gryfno frela w miniuwie? Toć to powiedział, że mordyż to musi być hop. Przyca
Każdy wie, że ryszawe je zawdy frechowne, a ona wygląda na dość wyzgerno tako, co poradzi się schować i jak opa dobrze piźnie od zadku wegowa, to ma zawdy go dali. Ryś, pyś, puter, noga, to od diobła łoder noga. Hanusik i Rzymła filowali na ludzi i pili piwo. Po trzecim komisarz kapnął się, że jakby tak prawie teroski wlos ktoś w tresku na kerem stoło, to żech ich zabił, to miałby ciężko go zaaresztować. Ida do haźla. Peter Rzymła wlos Hanusikowi wete medykowanie. Komisarz łostał sum. Łoros oboczył, że wele niego zicła się gryfno frela. Szlangowa miała długie blągwele i krótko kecka. Sumże je tukej? Zagodała do niego ze seksownym śląskim akcentem i ciepła mu ślipko. Wiesz, każdy z nas sum się rodzi i sum umiera, odpowiedział komisarz pomału i tak trochę filozoficznie. Za to ty widzę, że się pierunem zmysłowo. Nie, ja nie ma zmysłowic. Było fest larmo, jak to zawdy we klubie. Ja je ze wsi, ale mieszkam teraz tukej, na Paderewie. Aha. Wyglądasz na chopa, kiedy mo jakoś srogo utropa. Napoczła go babuncić blondyna. Dziocho, a w to sam na Śląsku nie ma problemów. Dobra, powiem tak. Co taka frela jak ja musiałaby zrobić, co by iść z tobą do leża? Zachichrała się zolitnie. Normalnie to styknie, że zaklupie na dźwierze. Ja, ale skąd ja bych miała wiedzieć, kaj ty mieszkasz? Komisarz ształnował chwila. Nierod dawał inkszym swoja adresa, do tego w chałupie miał bajzel i było mu gańba. A można pójdziemy do ciebie, powiedział. Dobra, to pójdź do mnie na Paderewa. Muszę ino powiedzieć mojemu partnerowi, że ida. Hanusik uroz wspomniał się, że sam nie przyszedł. Twojemu tyś chyba nie, ale dziołcha trochę się chyba wylękała. Nie o tym godą. Chciałech powiedzieć kamratowi, no temu, co żech z nim poszedł do haźla, co ja godą. Temu, co żech z nim sam przyszedł, ale on teroski poszedł do haźla. Hanusik spokopił, że bez te 4 piwa, co je miał wypite, sum nie wie, co beblo. Dobra, daj już pokój, tak mi się podobasz. Idziemy do mnie, zakomenderowała blondyna. Rozśmiała się i pokazała wszystkie zęby. Komisarz łoboczył, że moje fest żółte i jakieś krzywe. Pomyślał, że to na zicher z kuli cygaretów, ale po 4 piwach było mu i tak egal. A najważniejsze, że w Szałwynstrze ostatnio noc swojego życia spędziło 5 ze 8 ofiar mordyża ze Ształwajerów. Ja ci godum hopie, mordyż to musi być jeden z nich. Można prawie nas mijał, powiedział Rzymła, jak już tam wleźli. Jak tam, synku? Znotrzeć to już jako gryfno frela? Spytała się Uma Hanusikowo i postawiła na białej tyżdece talerz zupy z nudlami. Hanusik udał, że nie słyszy pytania i chciał zmienić temat gotki. Mam teroski tako fest, ciężko sprawa w robocie. Słyszeliście może o tych młodych Karlusach i Frelkach, co to ich na Ształwajerach znodli? A daj mi pokój. Wtedy to widział, żeby porządno dziołcha smykała się jakaś po nocy. Dobrze im tak. Tyć to jakieś
fuchtle być musiały. Chcesz, synek, magii wyrwal do tej zupy? Kadać tam fuchtle, co wy godocie? Normalne dziołchy. Czasy są teraz inksze. Jak wyście modo byli, to żeście nic nie śmieli, teraz kije inakszej. Ja tam swoje wiem, jak ja bych nazon do domu przyszła po ćmoku, to bych ale szmar zebrała. Ale co, nie umiecie znosić tego gizda, co ich zabiło? No gnał, za pieruna, nie wiem, nie godej tak brzydko, synek. Wlazła mu łoros w gotka, zeszterowano Hanusikowo, kero zicła się po drugiej stronie stoła. Dejcie pokój, umo. Katać jo brzydko godum. Dziś to je XXI wiek. Dzisiaj pierun to je normalne słówko. Jakbyście słyszeli, jak ludzie poradzą wyklinać, to by wam się głupie zrobiło. Ja tam już tego nie chcę słuchać. Wszystko z kulitego gorolstwa. Naskludzało się tego tukej i zaczęli tak brzydko godać. Żaden porządny Ślązok tak godać nie będzie. Jakby nie one, to byś już dawno, synek, był inspektorem, a nie no durś, ein fachowym komisarzem. Ja ci godam, Ślązok zawdy będzie. Dejcie pokój, umo. Styknie tej muzyki. Pora na Śląsko Gotka, zaś na Śląsko Gotka. I Deroski mieliśmy Marcina Melona, pisarza śląskiego, i teraz was wszystkich zaskocza. Teraz też będzie pisarz śląski, nawet go już widzicie, już jest z nami, narychtowany, kupa książek tam ma, podręczników do śląskiej gotki, słowników, ma też swoja książka, którą mam nadzieję, że tu widać w moim tle, próbuję go nakierować, ale błędnik szaleje, jak się okazuje, nie jest w stanie trafić, ale widzicie, ta żółta książka, jak pisać po śląsku, jej autorem jest Rafał Szyma, który teraz też jest naszym gościem. Witam cię pięknie, Rafał. Dzień dobry, cześć. No, witam. 2 tygodnie temu my się trafili na małym festiwalu wielkiej literatury. Zrobił żeś taką gibką lekcję o śląskiej gotki, no i mocka ludzi przyszło. Fest dużo ludzi przyszło i że chcę pomyślał, kurczę, no po jakim oni przyszli? No z kuli tego, że no sztyc, wiele osób nie poradzi pisać po śląsku, albo ma problemy tak jak ja na przykład. A myślę, że dużo jest takich osób, bez tuż cały czas ma sens, coraz to większy sens uczyć się pisania po śląsku. No a z kim lepiej nie się uczyć, jak nie z praktykiem. Rafał, ty żeś napisał żeś Leanderka. Leanderka bych rod tu zareklamował, ale Leanderki się już nie da kupić, prawda? No, jako e-book. Jako e-book. Da się jako e-book kupić, to chociaż tyle. Na pewno się, super narychtowany autor, ja też ją kaźmą, ale bym musiał poszukać. Jak widzicie Państwo, mam dużo książek Silesia Progress, najlepszego śląskiego wydawnictwa, które dla Was zaproponowało tu taki super rabat na te nasze targi, na ten nasz festiwal, 30% z kodem rabatowym SRK. Jak się zeskanujecie ten
kod kreskowy, to wy wleziecie od razu na stronę Silesia Progress i tam idzie się obsztalować, wiele chcecie książek, gdzie też kupić książkę, jak pisać po naszemu, no a i Rafał Terowski nam zademonstruje taką lekcję pokazową, szłoby powiedzieć, prawie jak w szkole, o pisowni w Śląskiej Gotce, naryktował taką fajną prezentację. Bez tuż robimy tak, że wam ta prezentację Terowski pokazujemy, a ja już więcej sam nie będę gadał, zostawiam was w najlepszych rękach, czyli w Rafałowych rękach. Rafał dzisiaj jest rychtorem. Ja. Toż to, co by my sam zrobili, to taką małą werksztela z pisania po naszemu. Mocno poradzi to zrobić, a przynajmniej lekko już czyta te teksty pisane po naszemu, ale trzeba powiedzieć, często to jest problem. W to się mógłby powiedzieć, po jakiemu mamy się uczyć pisać po śląsku, jak tela lot ten śląski se był bez pisania po śląsku, w jakimś tam z jakimiś większymi literami, knifami i kombinowaniem. Trzeba ale powiedzieć, że troszeczkę się ta sytuacja śląskiej gotki pozmieniała i jak było Ślązoków, co gadało po śląsku moc i każdy wiedział, jak się godo po śląsku, to stykało to zapisywać z polska albo z niemiecka, albo może z czeska, nie wiem. A dzisiaj, jak już jest ten problem, to może lepiej niektóre rzeczy sobie mieć pozapisywane po śląsku tak, co by zaraz było znać, jak to mamy czytać. Bez to już taką lekką prezentację, lekcję, co by trochę pomóc. To wszystko jest na podstawie tego, o czym Marcin powiedział, jak pisać po śląsku, taki mały heft. To, co chciałem sam powiedzieć, Marcin już tam leci do przodku, pomalutku. To, co najprzód chciałem powiedzieć, to, że to nie ma heft, co Jorzech sam coś ich wymyślał. To jest praktyczne pozbieranie tych prawideł, co są Terowski od poru lot popularne. To wszystko jest ten ślabikosz, to jest pisownia ślabikorzowo, czyli tak krótko 2009 w Cieszynie się trafił taki zespół, sam go studziła profesor Tambor i oni pora takich prawideł dogodali. Potem 2010 pokazał się Górnośląski ślabikosz, czyli książka, która to trochę rozwinęła, trochę popularyzowała i uczyła tego pisać. I potem to 2010, dzisiaj mamy 25, bez te następne 10-15 lat ten system się pokazał za pierwszy, kiedy zaczął być używany od kogoś innego, jak te twórcy, co go wymyślili. I sztajgnął do takiej pozycji tego systemu, który jest po prostu pisaniem po śląsku uniwersalnym. I teraz wstępu nie ma sam co więcej teorii go dać. Teraz bych prosił o ten drugi slajd. Regionalizmy, albo co piszemy po swojemu. Całki pomysł na te pisanie po śląsku jest taki, że z kuli tego, że śląsko-gotka mimo jednego takiego oficjalnego, literackiego, państwowego mustra, to też troszkę inszy pomysł na zapisywanie. Nie rozchodzi się o to, żeby skodyfikować i mieć jeden muster, a wszystko, co jest zapisane inaczej, to jest źle. I no to by skodyfikować i dogodać te rzeczy, co są wspólne. Jak będziemy mieć dogodane to, co jest wspólne, to będziemy mieć też plac do tego, co było stawić sobie to, co jest nasze. I wiadomo, że w Rybniku gadają inaczej, wiadomo, że za Opolem gadają inaczej. Każda dzielnica nieraz, każdy styknie konseglasa między wsiami i już tam jest zmiana językowa.
I to je wert, to je kąsek Śląskiej i Śląskogotka tak wygląda. I te nasze zapisowanie Śląskigotki próbuje to pochytać i próbuje robić za taką platformę do tego, co by mieć dogodane to, co wszędzie sztimuje i ustawić sobie plac na to, co je nasze. Toż to je punkt wyjścia, ja? I toć możemy sobie samo sprawiać o literkach, o roztomajtych knifach, jak coś ustawić, a jak coś zmienić, ale najważniejsze jest to, że chcemy dogadać się co do tego, jak pisać i jak czytać po swojemu i ustawić sobie ten plac, nie? Proszę, następny slajd. Na początku, z kuli tego, że mamy ta lekcje online, to ciężko by było ją kludzić bez dogadania tego, jakie są narzędzia do pisania po śląsku. Jakby my byli na żywo, to byśmy mieli blaje, mielibyśmy koncert kartki i byśmy sobie to testowali na żywo. Z kuli tego, że my są online, to jest przyleżytość powiedzieć, kaj idzie znosić śląsko tastatura, albo jak w to pisze na komputerze, albo na mobilniku. Ja zawsze idę na stronę sealing.org, tam jest taka zakładka programy, to jest strona, platforma naszykowano od Grzegorza Kulika i on zrobił leki program do tego, co by Windows poznał Śląskogotka. Czasem zebrać Śląska tastatura, zainstalować to i jak się to ino kliknie dwa razy, to się zainstaluje za następną gotka przy polskiej gotce. Jak w to lepiej pochytany Windows, to poradzi sobie nasztalować osobno gotka. I do tego przydać sobie ta śląska tastatura i potem przeskakować między polską, śląską, każdą jedną gotką, co ma się w systemie. To się przydało i tam potem się poznało, że jak się chce jedna literka, to trzeba tak jak zawsze z altem kaje z kreską, kaje z daszkiem, kaje z dzióbkiem, to wszystko idzie sobie znoś. Jest to też opisane. Druga rzecz, na mobilnioki, jak potrzebujemy takiej tastatury, jej już trochę. Ja znam te trzy. Są używam Swiftki i on ma ta fajna cecha, że jak się richtig używa tej śląskiej tastatury, to on się fajnie uczy tego naszego pisania. Bez ma też się Gboard, czyli ta googlowsko tastatura uczy, ale tam jest moc, tam jest troszeczkę namotlane jeszcze, bo w roztomajtych zapisach tam były wkludzane teksty za źródła. Bez to troszeczkę to jest menu praktyczne, jak się używa podpowiedzi. I tutaj jeszcze jest od Grzegorza Kulika śląska tastatura do Anysoft Keyboard na Androida. Tego, że prawie nie używał, wierzę, też będzie to zrobione dobrze. Bez to już jak ktoś potrzebuje tych narzędzi, to one bez przykład tutaj, nie wiem, języka indziej idzie znoś. Tela gibko cyfryzacji śląskiego zapisywania i skoczmy dalej. To co Marcin Melon padał pół godziny temu, że ze śląskim czytaniem i pisaniem, a najwięcej czytaniem jest problem, podwiela się nie przeczyta poru stron, bez to sztukę mamy pora przykładów. Ja je przeczytam teraz na to, co by my se zrobili te ćwiczenie, że słyszymy gotka i widzimy to, co stoi na papierze, na ekranie. Następna planeta była zamieszkana od łoży roka, to był fest krótki byzoł, ale w kludzią
małego princa we srogi starunek. Co ty sam robisz? Co ty sam robisz? Powiedział do Łożyroka, co go z noc siedzieć we ciszy przed kolekcją pustych flaszek i kolekcją pełnych flaszek. Pija, odpowiedział Łożyrok mankulijnie. Czemu pijesz? Spytał się mały princ. Żeby zapomnieć, odpowiedział Łożyrok. Co zapomnieć? Naciskał mały princ, co mu go już było żol. Zapomnieć, że mieje gańba, wyznał Łożyrok i spuścił głowa. Gańba za co? Jeszcze bardziej cisł mały princ, bo chciał mu pomóc. Za picie. Skończył gotka Łożyrok i się zawarł we rubej ciszy. A udziwiony mały princ poszł fort. Majorytni są naprawdę bardzo, bardzo dziwni, powiedział do siebie, jak wandrował dali. No i wzionek tutaj kąsek, najbardziej radosny kąsek śląskiej literatury, albo literatury po śląsku, ze Małego Princa, też we przekładzie od Grzegorza Kulika. Skoczmy jeszcze do następnego tekstu. To jest na następnym slajdzie. To będzie co inkszego zaś, bo tu będziemy mieć kąsek Mikołajka. Ja, kowboje. Zaprosił, że kumpli dosiadł dudą na popołudnie, co by poszpilać we kowbojów. Przyszli ze swoimi rzeczami. Rufin miał sprzęt policaja, który dostał od ojca, kepi, kajdanki, rewolwer, białopałka, a piszczek. Gyniek miał obleczony stary chód harcerski od starszego bracika, pas, co miał moc drzewianych patronów i 2 etui, w których miał superowe pistole, co ich chynkle były zrobione z tej samej sorty kości, co puderniczka, którą tata kupił mamie po tym, jak się powadzili z kuli kotleta, który był za fest przypieczony. Ale mama go dała, że to beztuż, że tata przyszł za nieskoro. Alcest był za Indianera, miał drzewianną siekierka i pierzi na głowie. Był podany na wielko kura. Wilibard, który się rod przebliko i którego tata je fest bogaty i który dowo mu co ino chce, był obleczony blank kowbojsko, z wełnianymi galotami, skórzaną westą, kraciatą koszulą, wielkim hutem, rewolwerem na patrony i łostrogami ze superowymi kolcami. Jo miał ich czarno maska, kiedy dostał ich na ostatni maskenbal, moja flinta na strzałki i czerwono chustka na karku, który jest starym szalikiem od mamy. Ale my byli fajni. To są 2 kąski tekstu. To zaś jest Mikołajek, ja przekład od Grzegorza, ale Buchalika. Chciałem to pokazać z kuli tego, co by my obadali, jak to, co słyszymy, idzie zobaczyć we piśmie, ale 2, żeby pokazać gotka z 2 inszych stron Śląska. Mamy sam Małego Princa, to je tłumacz je z Bytomia, a tłumacz od Mikołajka je Żory Rybnik, te strony. Toż zapis mają ten sam, a każdy pisze po swojemu. I też fajnie to też, jak ktoś ich słuchał i widział te różnice między tym, co ja czytam, jak ja czytam, a co stoi we tekście, to nie ma przypadek. To jest fajno i podług mnie normalna rzecz, że jak się czyta, to się wskakuje na swoja gotka, chociaż tam stoi co innego. To już ciężko by mi było poczytać ta Rybnicko-Gotka tak 1 do 1, akuratnie jak ona je zapisano, a na drugie zawsze idzie też sobie tego posłuchać, bo prawie te wydania mają, no ten imo w aucie jest moja płyta, ale mają audiobooki i ten oryginał idzie sobie poczytać. Tak to wygląda, jakby my teraz przeszli dalej. Następny slajd poproszę. Toż teraz to, od czego zawsze ta nauka pisania, czytania po śląsku się zaczyna, śląskie litery, no i mamy na początek te o, najbardziej śląskogłoska, kaje drut, pąk się pąk, drutu szuko o. To jest te pochylone o,
i mamy je w rozmaitych słowach. To jest, podziwiajcie się, jakie mamy ideologicznie słuszne słowo, słuszny dźwięk, że ten najbardziej śląskie o je w mianie od naszego kraju. Też mamy śląski po śląsku, ląb, drut, bergmon, miód, koń, piątek, sąsiad, rektor, oma, opa, starunek, regierunek, szwąg i tak dalej. Tych słów wiadomo je nie mało. To, co by się werciło sam powiedzieć, to, że jest spora takich knifów, kaj te słowo je. No i częściej jest tak, że tam kaj po polsku stoi zawarte uskryską, ja? Oskryską. Tam my mamy o, i no tak je, i no nie zawdy, prawda? Mamy ten drut, mamy te biurko, kaj to może być inaczej, ale ja, fonetycznie to je familio. Bez to tak mamy na następnym slajdzie będziemy mieć zaś przykład i możemy sam, jak w tosik richtig chciałby mieć tutaj ta kolekcja, to możemy teraz powypisować se pora inkszych słówek z literą O, z oskryską i poszukać, co tam będziemy pamiętać. To jest lekkie, bo idzie sobie wezmąć bez przykład liczba mnogo i zaraz będziemy mieć pamiętumy, wybieramy to te wszystkie umy. Bez to, że te O z kryską najczęściej piszemy bez przykład w pozycji przed M a N. Tutaj idzie też powypisować se pora takich przykładów z tekstu, jak stracił, ja mamy tam o maska, to widział ino to, co dawały łoboczyć promienie, taszyn lampy, co świeciła na ziemi kaźń ze zadku we dziurze, w której krwawią o zachrn, kolesuty, albo i więcej odpowiedziałek z prawdą. Możliwy magazynek do tego Amerykona, pokręcił go wum, robią i tak dalej. To jest koncept tekstu Underground Rebellion Franciszek Kotleta, tekstu, co książka się żaden raz nie pokazała, to jest jedyny koncept przełożony z tej książki, ale polecam polski przekład, albo czeski oryginał po polsku wydała to Silesia Progress. To jest nie ma problemów, jak w tosik mo śląski naturalny, jak idzie powiedzieć, to te o lekko poradzi wysłyszeć. Bez już skoczmy dalej. Druga literka też tak klarowno i fest śląsko idzie powiedzieć, to je ło, co słowa otwiera. Ło ogląda ło szkrabiny, ło biodło dłonego. I to jest pierwsza literka, co ma ten pomysł, że po śląsku mamy literki, co czy to się roz tak, a roz siak. Mamy najczęściej po śląsku piszemy, czytamy te o legalizowane, to z otwarciem jak mamy o, to czytamy ło, łoba, łodewrzyć, łojciec, łokno, łosiem, łopsztalować, orkiestra, łożarty. Najczęściej to jest na początku, roza kiedy jak przedrostek jak inom skoczy, to mamy jeszcze te łowe po środku, jak przełonaczyć, no i łożkliwszy, na łopko poobrocać, przyłobiecać. Zaś nie ma z tym przeważnie problemu, to jest taka litera, co pokazała się i się znalazła za dom w śląskim pisaniu z kuli tego, że to jest charakterystyczne do śląskiej gotki, co by te oczytać jagło w tych, jak stoi na początku słowa. I
pokazało się, że Ślązoki chcą mieć to oznaczone po swojemu i to im się lepiej czyta, bez już to stało. Po prawdzie szłoby, jakby ktoś szukał takiej planki, no, ekonomię zapisowania, to szłoby powiedzieć, no ja jak o stoi na początku, to czytamy o, a jak stoi we początku, to czytamy o. Szłoby tak zrobić. Ale my mamy tak i to zafungowało. Bez to skoczymy dalej. I zaś tutaj będziemy mieć przykład. Myślę, że jakby ktoś, kto oglądał Niskorzy i chciałby sobie zrobić to ćwiczenie, to teraz pauza, ja idę sobie powypisować te słowa, co mają te dwie litery. O z daszkiem i o z kryską. Tutaj ich mamy więc pootwierane. Stracił telewizor, komputer, obrazy, konsola. Fajne, tradycyjne śląskie słowa, już takie te prasłowiańskie śląskie plemiona znają te słowa, ja, takie jak konsola, telewizor. To wszystko jest pradowne. Półka, książki, stanąć, łóżko, łoros. No, mamy tego trochę. Skoczmy dalej. Tych słów, co wkludził górnośląski ślabikosz, tych słów, tych liter, jest aż 5. Tych nowych liter, co ich nie ma we polskiej godce. Też będę się sam powiedzieć, całkiem pomysł na ten zapis jest taki, co było stawić polską ortografię, wyciepnąć z niej to, czego nie ma po śląsku, co nam się nie przyda, bez przykład litery od samogłosek nosowych, ja, on, po śląsku tego nie ma, bez tuż tego w naszym alfabecie nie ma i powkludzać to, co się przyda do używania. Tuż na ostatku jest w tym pełnym zapisie ślabikorzowym 5 liter. O dwóch my już sobie sam powiedzieli, o trzeci tego o, co stoi sam po środku, co stoi tam na pośrodku, powiemy sobie za momencik. Są jeszcze te dwie literki na ostatku, te lilowe, ale o nich sam nie będzie, o nich się używa ino na fez mniejszościowym kąsku Górnego Śląska i one są fez przydajne, jak ktoś rychtuje tekst, co ma być do poczytania za taki przykładowy do każdego. Ale z kolei tego, że lekcja jest krótko i z kolei tego, że uzus, ta praktyka pokazała, że ten lekszy ślabikosz jest bardziej popularny, z kolei tego, że ludzie, co żyją na wschodzie Górnego Śląska, te cechy językowe są fez rzadkie albo nie występują. Te cechy językowe do kery w oznaczaniu są te litery ekstra ustawione. Te ludzie, my Górnoślązoki ze wschodu, z tego Posa, nie wiem, Gop, ja, Huty, Katowice, Gliwice i potem na południe, i też Rybnik, Pszczyna. My ich nie słyszymy, nie potrzebujemy, a tutaj żyje populacja największa użytkowników śląskiej gotki. Bez to już, no nie ma to sprawiedliwe, ale praktyka pokazała, że ten zapis lekki ślabikosz, uproszczony ślabikosz, ślabikosz basic najczęściej w praktyce robi. Ale chciałbym wkludzić przynajmniej ta litera, co sam stoi na pośrodku. Proszę o następny slajd, bo ta litera, ona zaś jest ideologicznie naprawdę super słuszna, bo ona pokazuje nam ten dźwięk, co my na wschodzie czytamy za czyste o, a już za Gliwicami i potem już aż za Opolem Podwiela mamy śląskogotka, to jest ołja. Toż jak ja sam bych przeczytał siotce roz chrobok o na trowa filuje,
tak jakiś łopolog by mógł przeczytać siąd se roz chrobołk oł, na trołwa filuje, a ku temu są jeszcze roztomajte insze wariacje jak trauwa, ja? Bez to te o rogate piszemy autok, ćmok, downo, gotka, hok, kabot, masosz, ptok, trowa, autołk, ćmołk. Ja też nie będę udawał, że poradza dobrze to wymówić, tak jak godą. To jest taki fajny pomysł, co by mieć znak, który nam połączy wschód ze zachodem Górnego Śląska, jak się rozchodzi o wymowa, i odciepnie mocka problemów, co jest z kuli tego, że się inaczej wymowa jest. Jakby my mieli to zapisować czysto fonetycznie, to roz jedne słowo ma porańszych, wygląda na porańszych sposobów. Tutaj mamy to pochytane, robimy o z rogami i łoroski wszystko wskakuje na swój plac. Ale niestety jest z tym problem, ja? Bo za tą słuszną ideą niestety idzie praktyka, która pokazuje, że z tym jest problem. Że my są najczęściej po polskich, a też niemieckich niektórych pewnie szkołach i tam takiego pomysłu, że co by jedna litera czytało się na pora innych sposobów, zapewne nie ma. Mat, nie teraz. Przepraszam. I to jest jeden problem, że my nie są przyzwyczajeni tak używać alfabetu, co by czytać po swojemu. Druga rzecz jest taka, że te o, one do tych, co mają to w systemie, że co by czytać show, rose, to te o nie chyto w każdej sytuacji, kaj się go do o, ja? Bo godo się show, ale jak widzi, godo się, jak się godo widział, on widział czas przeszły, to tam już się nie dało takiego o, ino się dało o eł, ja? Bez to i ślązoki ze wschodu, co nie mają tego w systemie, mają z tym problem, i ślązoki z zachodu, co zaś mają to w systemie, mają inny sorty problem. Bez to myśla taką popularność tego systemu lepszego, bez tej litery, ale z drugiej strony to wszystko to jest system dość młody. Sami widzimy, jak czytamy te teksty po śląsku, że są roztomajte mody. Najprzód było, żeby iść jak najwięcej, potem mamy wersję uproszczoną. Teraz moc autorów się próbuje pisać, albo pisze w pełnym szlabikorzu. Będziemy widzieć. To, co jest fajne w tym wszystkim, to to, że to jest młody system i to jest system, który fest bazuje na tym, co w praktyce się dzieje i co się przyjmuje. Bez to mamy takie work in progress. Proszę następny slajd. Myślę, że tyle by było, jak się rozchodzi o litery, bo ja tutaj mam jeszcze przykład. To jest przykład tekstu, który zaś używał ino tych trzech znaków. No i możemy sobie to zaś poczytać, powypisować słowa. To jest z tej mojej rozprawki z tego tomu, którego nie idzie znać nikaj, toż tak ino, że się płasił. I lecimy dalej, bo system zapisywania to nie ma ino to, że my powkludzali 2 albo 3 albo 5 nowych literek i literowski mamy ich używać. Ino system zapisywania to jest też zbiór innych rozwiązań. Poprosiłbym następny slajd. Zbiór innych rozwiązań,
I teraz tak, no czy tutaj, co by jeszcze nam się lepiej po naszemu czytało, to jest tych pora takich prawideł, takich standardowych. Łos, o się siłowali, kery mocniejszy, łos listka brata z falu, to już on idzie pierwszy. To jest rymowanka, co mo pomóc pamiętać to, że jak mamy łonego i łona, to dowomy ze ło, a nie z kryską, bo tak trzeba było przyjąć, bo łoba, ta pozycja to było już, trzeba było łobrać, ja? Albo idziemy w ta stronę, albo w tam. I drugie jest, że z największymi kamratami, łoje ze szlangami, M te szlangi dwie, przednie o dół śpierę się. To zaś pomogę wspomnieć, że tam mamy pozycję o przed M albo N to się nam dowo z kryską i też lekko. Następny slajd, proszę. Teraz ja. To jest, trzeba by troszeczkę pogadać o najczęstszych rozwiązaniach. Wiadomo, nie będziemy tam o wszystkich gadać, bez to, że no jej trochę, jak do tego momentu było wszystko lepiej, no trzeba, no wiecie, to jest taka literka, to piszemy tak i szluz. Tak, teraz niestety jest trochę więcej rzeczy. Pierwsze to, co jest do poskludzania, to jest Y albo I, to nie ma takie intuicyjne, chociaż to, co się je dogadane w tym temacie, je dość po paru ćwiczeniach jest lekkie do poczytania. Rozchodzi się o to, że we wymowie ta wymowa nam pływa. Te Y ucieka nam w stronę niekiedy a niekiedy I. Ja bez przykład mamy rzeczowniki, łoble czy nie, podrębnikiem byśmy powiedzieli łobleczyni, K-indzi, no to jest między E a Y. Były takie próby zapisywania tego, co by wkludzić ekstra znak na to, albo pora znaków. Pokazało się, że z tym jest problem, żeby to spamiętać, jak to zrobić. Bez to już najczęściej tutaj się robi Y, leś, piec, nieś, siec, uciec, wieś, ancugiem miłej, downymu, bezpieczniejszo, dojenie. Jest są takie grupy, które jak pierwszy bieda, które zaś jak ktoś ma dobrze, jak ma śląski aparat artykulacyjny, albo po naszemu śląsko gęba i słychać, że go do po śląsku, to przychodzi naturalnie, ale jak ktoś się uczy i jeszcze przychodzi od tej polskiej wymowy, to z tym jest srogi problem, bo jak lekko jest powiedzieć bieda i to idzie zapisać bieda, tak z tej polskiej strony, jak się do tego słowa przychodzi, to często się do bida albo bieda, no jest z tym problem, Bez to już tak samo pierwszy, często idzie słyszeć, jak ktoś czyta coś albo goda coś po śląsku, a nie zna śląskiego, nie ma tej wyćwiczonego śląskiego aparatu artykulacyjnego, no to aż się to często przechodzi, że albo pierwszy, te pierwszy nie ma takie lekkie. To wszystko jest wyklarowane, co by my to pisali jednak, bo zaś w tych bieda pierwszy my słyszymy, że te i tam jest takie dłuższe, choby jota, pierwszy bieda. I intuicyjnie, fonetycznie szłoby zapisać z jotą, ale my też wyklarowane jest, że piszemy BI, tak jak po polsku, że z Y, a nie z E. I tutaj mamy te słówko najczęstsze nie, zaś pod regionu te by tam pływało i podrębnikiem powiedzą ni, a kanidzi powiedzą nie,
albo nie, to już wyklarowane jest, że jak to jest takie czyste, to prawie będziemy pisać jednako N, Y i tyle. To już trochę tego klarowania kaj, kaj, kaj i, kaj, j. To, co też jest do wyklarowania i tutaj jeszcze nie ma to tak, to, co do teraz, że powiedział, to zwiększa, trzeba powiedzieć, już stoi. Już się do tego ludzie tak przybadali, już nie ma takiego problemu z tym. To, co jest w dyskusji i do teraz, to jak zapisywać było i to nie ino ten czasownik być w czasie przeszłym, ale też formy czasu przeszłego, ja? Jo robiła, one robiło. Z kuli tego, że to też podług regionu, a nie i podług osoby pływu, nie? Robił, to zaś czas było się dogadać, na teroski najczęstsza forma chyba to będzie te było, czyli jak mamy męskie, to mamy o z kryską, a jak mamy żeńskie albo nijakie, to dowamy z y. O tym, czemu tak jest, czemu tak, że my teroski se tak dogodamy, to jeszcze na ostatku powiem, bo to będzie na zawarcie. Też jest to te długie słówka, te długie grupy spółgłoskowe STRZ, ja? Strzelać, strzaskać, szczewik. Problem jest taki, że tam się jak godomy, to tam jest upodobnienie, ja? Ta forma się uproszcza i temu są takie formy jak szczewik, ja? I niekiedy te słówka, one zaczęły robić za taki symbol śląskiej kotki i zaczęły być używane w pisaniu prędzej i są takie już oswojone, że szczewik, a żeby się chciało bez te szyczy napisać, ja? Albo szczylać, albo cza. Też niekiedy niektórzy piszą trzeba coś zrobić, CZA, ja? I no jak praktyka pokazała, że jak uznamy, że będziemy wszystko tak robić szyczy, to w ten czas te słowa wyglądają naprawdę dziwnie. I też nie chcieli twórcy tego ustawiać, że rozpiszemy tak, bo by je mieli straszny bajzel w tej pisowni. Bez to już na ostatku dogadane jest, że piszemy szczewiki bez STRZ, trza, postrzedni, poszczodek, wejrzeć, drzewo, potrzebować, szczewik i szczoda, ściga, szczylać, trzeba, żdżudło. To nie rozchodzi się o to, żeby czytać to hiperpoprawnie, żeby czytać postrzodek, wejzdrzeć. Nie, wejrzeć, poszczodek, trza, szczewiki, ale pisownia jak było stanie ta taka, co trzymie ta historię tego słowa, to będzie to ładnie poskudzane, nie? Też troszeczkę samie wyklarowanych rzeczy, jak się rozchodziło słowa z niemieckiej gotki, co wiadomo u nas jest tego troszeczkę, też był problem, bo jak pisać takie einfachowy, Einfahrt, Meister, Greifka, Räuber, Euler, Szekulada, Szaket, Zajta, Zitz. Czy my mamy to pisać z niemiecka, ja? Tam bez przykład stoi EI po niemiecku, czy mamy pisać EI, Einfahrt, Eierkuchy, albo mamy to pisać AJ, albo to mamy pisać jeszcze bardziej uproszczone einfachowy, fachowy, ja? Tak się godo, nie? To już było dogadane, że co byś nie trzeba było się uczyć 3 rozmaitych godek, co wypisać po śląsku, to piszemy, czyli do tego, co my wszystkiego się musieli nauczyć, jeszcze by się musieli nauczyć niemieckie godki. To jest dogadane, że będziemy pisać to, no i tu po kolei te przypadki są, ja. Tam stoi po niemiecku EI, to piszemy ein, fachowy, Gleiser, Greifka, Meister. Tam stoi
EU, oj, ja, Beutel, Feuera, Greenzeug, Räuber, Euler. Tamkaj mamy te niemieckie SPST, ja, co czytamy Schacke, Czekolada, Schleuder, Schnuptychla, Sport, Schrank, Schwung, Spiel, Stapel, Stahl, Steignąć. To też jest poskludzane, no i wiemy, że tamkaj pisze, tamkaj po niemiecku stoi S, co się czyta za Z, to my piszemy Z, ja? Sitz, Sicher, Zupa, Zinft, Besuch, Fanzolić, Krauza, Penzio, Reisa. Bez tuż tych przykładów je troszeczkę. Prosiłbym następny slajd. I teraz o co się rozchodzi? Ja, tutaj są jeszcze przykłady, to zaś, to myślę, że jakby ten film łostał na zaś, to pójdzie sobie sam dać pauzę i sobie powypisować, powkludzać te roztomajte litery. To, co chciałem powiedzieć, to, że te prawidła, one dzisiaj są pozbierane w książce Zasady pisowni języka śląskiego, które rozrychtował Henryk Jaroszewicz, co wziął te prawidła z ustaleń cieszyńskich, te prawidła ze Ślabikorza i tego, jak bez te następne 10 lat roztomajte pisarze tego tak poprawdzie używali, co z tego się potraciło, co z tego jest częściej używane, co z tego nie jest używane. I poskludzą to ze zespołem pomagerów i dostaliśmy prawidła, które są takie już, że to nie ma taką wyjściową propozycję i no coś, co richtig było w użyciu. Proszę następny slajd. Bez tuż to, co Josłam chciał w tej książce zrobić, jak pisać po śląsku, to pokazać, że to naprawdę idzie pochytać, to nie są ciężkie rzeczy, a dwa, chciałem mieć coś, czego Sążek potrzebował, czyli takiego praktycznego poradnika, to jak richtig mamy pisać, bo wiadomo, że moc propozycji było w użyciu, idzie poczytać roztomajte sposoby zapisywania po śląsku, a te prawidła są klarowane najczęściej z pozycji językoznawców. I ciężko bez tego językoznawczego, bez terminologii pochytać i o co się rozchodzi. Bez to jest coś, co jest praktycznego, ten zbiór, na to, co by mieć takie źródło kajsy, po prostu wejrzeć idzie i jeżeli się już tego polskiego nie miało 10, 20, 50 lat od czasu, jak my skończyli edukację, to idzie sobie to poczytać, zrobić i lepiej się nam będzie czytać po naszemu, a też zaczniemy pisać, bo to też myśl za tym jest tako, ani Cerowski, ani w tej książce, w tym hefcie nie próbuję żadnego przegodać i co by przyszło ku temu, żeby pisał tak, jak chce Rafał Szyma. Nie, to jest próba inna pokazania tego, co do teraz funguje i co do teraz jest dogadane. I tak jak zaczynał, na to, co by my mieli ta platforma ze wspólnymi rzeczami, co by lekko nam się tego po tym śląskim pisało i czytało. To jest niesamowito i przyjemność i tako folga, jak łoros mamy te narzędzia, że możemy sobie pisać po śląsku i nie trzeba to rozmyśleć, jakby to w większej godce zapisać te nasze śląskie rzeczy. I nie na to my to, i mamy to po to, co by my sobie mogli pisać i mogli zapisać wszystko, ja? I literatura, i te rzeczy najbardziej praktyczne, co by my sobie mogli posłać, nie wiem, swojej cerze,
wiadomość na WhatsAppie, czekam na parkingu, ja? I ja idzie to napisać bez żadnych znaków, prawda? Ale z niektórymi słowami to aż lepiej wygląda, jak je do porządku napisane, tak jak po polsku lepiej wygląda i jaką bułkę kupić, a nie jaka bułkę kupić, ja? Też to idzie zapisać bez żadnych większych znaków. Myślę, że tela chciałem na tej lekcji pokazać, bo tak jak godam, mieć do naszej gotki takie przydajne i takie dobre narzędzie do zapisywania, jakim jest ten system zapisywania śląskim ślawikorzem. Te rzecz, co je przydajno, a ku temu naprawdę moc tych książek już się pokazuje każdego roku. Toż dziękuję pięknie i zachęcam do tego, co by albo ten heft, albo każda inna książka u Pejtra na silesiaprogress.com zaobsztalować pod wiele je to nie. Rafał Festi, dziękuję. Widzę, że w komentarzach też inksi dziękują. Do jednych to jest coś nowego, do innych to jest powtórka, ale na pewno każdy z tego ma jakoś taką wartość. Teraz, żeś się jako rektor sam nam przedstawił, idzie powiedzieć, ale no dyć wiemy, że to nie ma twoja jedyna rola, także tak my cię też tu podpisali, pisarz, tłumacz, popularyzator śląskiej gotki. Przed chwilą żeś był tym popularyzatorem i rektorem, a teraz cię pokorzymy jako tłumacza. Teraz będziecie mogli się posłuchać audiobooka Pippi Langström. Oryginał ja napisała Astrid Lindgren, wybaczcie. Na gotka przetłumaczył to Rafał Szyma, a ten audiobook czy to Anna Bunczek-Liber. Teraz się tak posłuchamy, idzie się tak wygodnie siednąć, nie? Koniec lekcji, teraz taki relaks, a potem jak już się posłuchamy, to ja się trafią z Sebastianem Pypłaczem i robimy premiera tej publikacji, pierwszego numeru magazynu Śląski Opinii. Rafał Festi, pięknie dziękuję i chnet zaś się trafimy. Dzięki. Dzięki piękne. Pippi się wkludzo do bajzlowego domku. Na kraju małego, malućkiego miasteczka leżał stary, zapuszczony ogródek. W tym ogródku stał stary domek, a w domku mieszkała Pippi Langström. Było jej 9 i mieszkała se tam blank sama. Nie miała mamulki ani tatulka i było to poprawdzie dość fajne, bo nie było żadnego, co by jej mógł powiedzieć, że mo już iść spać. Jak prawie miała no i więcej uciechy i żadnego, co by ją zmuszał pić tran, jak ona prawie miała chęć na bombony. Dawno temu Pippi miała tatulka, kiedy mu fest pszoła. Toć dawniej miała też mamulka, ale to było tak dawno temu, że Blank tego nie pamiętała. Mamulka umarła, jak Pippi była małym, malućkim bajtlikiem, co leżał w kolybce i ryczał tak okropicznie, że żaden nie poradził tego szczimać. Pippi wierzyła, i że jej mamulka siedziała teraz w niebie i bez mało dziurka zaglądała z wierchu na swoja dziołszka. Toż Pippi porząd machała do niej do góry i padała: nie starej się, mam wszystko pochytane. Swojego tatulka Pippi nie zapomniała. Robił za kapitana i pływał po wielkich morzach, a Pippi pływała z nim na jego łodzi, a że roz przy srogim sztormie tatulka zwiało do wody i się stracił. Ale Pippi była blank isto, że na jeden dzień przyjdzie nazot. W ogóle nie wierzyła, że się utopił. Wierzyła, i że dopłynął do wyspy kaś na południowym morzu. Łostał się za króla wszystkich ludów południowych wysp i całkimi dniami chodził w kołko ze złotą koroną na głowie. Moja mamulka to je anioł,
A mój tatulek to je król połedniowych mórz. Doprawdy, nie każdy bajtel ma takich fajnistych ojców. Rada padała Pipi. A jak ino mój tatulek będzie poradził zbudować se łódka, to przypłynie, weźmie mnie i w ten czas jobyda za księżniczka połedniowych mórz. Hej hop, ale to będzie życie. Jej tatulek kupił ten stary domek, co stał w ogródku, kupa lot przodzi. Myślał se, że na stare lata zamieszko tam z Pipi, jak już nie będzie mógł dłużej pływać po morzach. Ale przytrefiło się te nieszczęście, że wpadł do wody i jak Pipi czekała, aż on wróci, to uzdała se iść prosto do dom, do bajzlowego domku. Tak się mianował ten domek. Stał tam fertich, umeblowany i czekał na nią. Na jeden piękny latowy wieczór powiedziała adije do wszystkich marynarzów na łodzi od jej tatulka. Łoni fest przoli Pipi, a Pipi fest przoła im. Aj, synki, powiedziała Pipi i pocałowała każdego w czoło po kolei do porządku. Nie starejcie się, łomie, mam wszystko pochytane. Dwie rzeczy wzięła ze sobą z łódki. Mało małpica, co się mianowała Pon Nilsson, dostała ją od swojego tatulka i wielki kofer pełny złotych pieniędzy. Marynarze stoli przy relingu i zaglądali za Pipi tak długo, jak długo szło ją uwidzieć. Szła pomału z panem Nilssonem na ramieniu i kofrem w ręce i ani się nie obrociła. Niezwykły bajtel, powiedział jeden z marynarzy i uczył płaczka, jak Pipi straciła się w dalu. Miał recht. Pipi to był naprawdę niezwykły bajtel, ale niezwyklejsze w niej było to, że była tako silno. Była tako łokropicznie silno i że na całkim świecie nie było żadnego policmajstra, co by był taki silny jak ona. Jak chciała, to poradziła dźwignąć całkiego konia, a przeca chciała. Miała swojego własnego konia, co go kupiła za jedna ze swoich złotych monet w ten sam dzień, jak przybyła do dom, do bajzlowego domku. Zawdy chciała mieć własnego konia, a teroski koń zamieszkał na werandzie. Ale jak Pipi chciała wypić se na niej po obiedzie swoja kawa, bez żadnych mecyjów wynosiła go do ogrodu. Kole bajzlowego domku był też inkszy ogrodek i inkszy domek. W tym domku mieszkali jeden tatulek i jedna mamulka ze swoimi dwoma małymi, słodkimi dzieckami, synkiem i dziołuszką. Synek mianował się Tomi, a dziołuszka Anika. To były dwa fest miłe, ciaciane i usuchliwe dziecka. Tomi żaden roz nie ogryzał pazurów i zawdy robił to, o co prosiła go jego mamulka. Anika nie wadziła się, jak nie działo się tak, jak chciała. I dycki była okludno w małych, do porządku, wybiglowanych, bawełnianych szatach, co ich pozornie paczała nie zmazać. Tomi i Anika fajnie bawili się z połem we swoim ogródku, ale często marzyli o kamracie do zabawy i w tym czasie, jak Pipi Durś jeszcze pływała tam, a nazot po morzach ze swoim tatulkiem, niekiedy stowali, wieszali się na płocie i padali jedne do drugiego. Ale głupio i że żaden nie może się wkludzić do tego domku. Mógłby tam w to mieszkać, w tosik, w to by miał dziecka. Na ten piękny latowy wieczór, jak Pipi pierwszy raz przystąpiła próg bajzlowego domku, Tomiego i Aniki nie było w doma. Pojechali na całki tydzień fort do swojej omy. Beztuż nie mieli pojęcia, i że wtosik się wkludził w sąsiedztwie. I jak pierwszy dzień po powrocie stanęli przy swojej furtce i zaglądali na droga, to jeszcze nie wiedzieli, że tak poprawdzie kamratka do zabawy była tak blisko. Jak tak stoli i medykowali, co by też sam robić i jeśli też mogło się co przyjemnego przytrefić w ten dzień, albo też by to miał być jeden z tych nieprzyjemnych dni, kiedy nie ma nic do wymyślenia, prawie w ten czas otwarła się furtka z bajzlowego domku i wyszła bez nia mało dziołuszka. Była to niezwyklejsza dziołuszka, jako Tomi i Anika kej bądź widzieli. A była to Pipi Langstrumpf, co wyszła se na ranny szpacer. Tak też wyglądała. Jej włosy miały ta sama farba co markiewka i były specione we dwa rube warkocze, co styrczały na boki. Jej nos miał taką sama forma co mały ziemniok i był akuratnie pokropkowany piegami.
Pod nosem miała szeroko gębiczka ze zdrowymi, białymi zębami. Jej szaty były dość dziwne. Pipi sama je uszyła. Miały być modre, ale nie stykło modrego sztofu, toż Pipi tam a sam powszywała koński czerwonej materyje. Na swoich długich, chudych nogach miała pora długich fuzekli, jedna żółto, a drugo czorno. I miała też pora czornych szczewików, co było akuratnie 2 razy długsze jak jej szłapy. Te szczewiki kupił jej tatulek w południowej Ameryce, jakby tak jeszcze trochę urosła i Pipi nie chciała żadnych inkrzych. Ale tym, z kiszczego Tomi i Anika naprawdę szeroko otwarli oczy, była małpica, co siedziała na ramieniu od tej nieznajomej dziołchy. To był mały koczkodan, przebleczony w modre galoty, żółto jakla i biały słomiany chutek. Pipi wyszła na ulicę. Szła z jedną nogą na sztrece i z drugą w rynsztoku. Tomi i Anika filowali na nią tak długo, jak ino poradzili ją widzieć. Za godzina przyszła nazad, ino teraz szła do zadku. A to temu, co by się nie musiała obracać, jak szła do domu. Potem podeszła prosto ko furtce od Tomiego i Aniki i stanęła. Dziecka dziwały się na siebie po cichu, a że na ostatku ozwał się Tomi. Po jakiemu idziesz do zadku? Po jakiemu ida do zadku? Powiedziała Pipi. Nie żyjemy aby we swobodnym kraju? Nie idzie robić co się chce? A krom tego powie ci, że w Egipcie wszystkie ludzie tak chodzą i żaden nie myśli, że to je co dziwnego. Skąd ty to wiesz? Spytał się Tomi. Nie byłażeś przeca w Egipcie. Jo nie byłach w Egipcie? Ja, to se możesz forsztelować, żech była. Jo byłach wszędzie na całkim świecie i widziałach moc dziwniejszych rzeczy jak ludzie, co łażą do zadku. Ciekawoch je, co byś powiedział, jakbych chodziła na rynkach, choby ludzie w dalekich Indyjach. Teraz to ale cyganisz, powiedział Tomi. Pipi bez moment medykowała. Ja, moż recht, cygania, powiedziała markotnie. To je bardzo brzydko tak cyganić, powiedziała Anika, jak w końcu łopowożyła się odewrzeć gębiczka. Ja, to je bardzo brzydko cyganić, powiedziała Pipi jeszcze markotniej. Ale Joros za kiedy o tym zapominą, wiesz? Ale jak tak po prawdzie idzie wymagać od małej dziołszki, kiedy mamulka to je anioł, a tatulek je za króla południowych mórz. Od dziołszki, co pływała po morzu całkę swoje życie, ażeby go dała ino samo prawda. A krom tego, powiedziała i rozpromieniła na całki swojej piegatej gębiczce. Powia wam, i że w Kongo nie ma jednego człowieka, co by godał prawda. Cyganiom całkimi dniami. Zaczynają o 7 rano i durś cyganiom aże do samego śćmiewka. Tuż, jakby mi się kiedy zdarzyło scyganić, to spróbujcie mi przeboczyć i pamiętajcie, że to ino z kuli tego, żech była ciut za długo w Kongo. Ale zoł, możemy być przyjacielami, pra? Toć, powiedział Tomi i Łoros poczuł, i że to nie będzie jeden z tych cniwych dni. A czemu byście nie mieli ku temu umie pośniodać? Wróżyła se Pipi. No, jak było pedzano, powiedział Tomi. Czemu by my mieli tego nie zrobić? Toż poćcie, idymy. Ja, powiedziała Anika, zaraz teraz. Ale no i przód musza was przedstawić panu Nilsonowi, powiedziała Pipi. I w ten czas małpiczka ściągła swój chód i galantnie się przywitała. I tak wleźli, bez rozlecano fortka ze grody bajzlowego domku. Po żwirowej ceście między starymi, łobrośniętymi mechem stromami, co wyglądały na naprawdę dobre do spinania, a że ku domkowi i na weranda. Tam stał koń i żuchlał łowie z wazy na zupa. Czemu do jasnej anielki moż konia na werandzie? Spytał się Tomi. Wszystkie konie, co je znowu, mieszkały we stajniach. No ja, powiedziała z namysłem Pipi, w kuchni on by ino zawodzą, a nie rodbywo w salonie. Tomi i Anika poklepali konia i zaraz weszli do domku. Była tam kuchnia i salon i sypialka. Ale wyglądało, jakby Pipi zapomniała w tym tydniu o piątkowym sprzątaniu. Tomi i Anika zaglądali pozornie na łopkoło, jeśli w jakim kącie nie siedzi król południowych mórz. Ani roz nie widzieli żadnego króla południowych mórz w całkiem swoim życiu. Ale nie pokazał się żaden tatulek, ani żadna mamulka,
Toż Anika spytała się lękliwie. Mieszkasz sam Blank sama? Toć, że nie, powiedziała Pipi. Pan Nilsson i koń też przeca sam mieszkają. Ja, ale rozchodzi mi się o to, jeśli moż sam też mamy abo taty. Nie, ani trocha, odpowiedziała Pipi rada. Toż w to ci go, dokej moż już iść spać na wieczór i inkrze takie rzeczy? Spytała się Anika. To robię sama, powiedziała Pipi. No i przód rozse to godom dość przyjemnie. Ale jak się nie posłuchom, to godom to jeszcze rozłoszczy. A jak durś nie słuchom, to rozumicie, dostową szmary. Tak do porządku to Tomi i Anika tego nie spokopieli, ale pomyśleli, i że może to dobry sposób. Przyszli ale do kuchni i Pipi zawołała. Zaroski będzie się sam smażyć ajer kuchory. Zaroski będzie się sam robić ajer kukuszki. Zaroski będzie się sam piec ajer kuchy. I tak wyciągła czy jajca i ciepła je wysoko do luftu. Jedne z jajec śleciało jej na głowa i się szczaskało, tak co żółtko poleciało jej aże na oczy. Ale inkrze wyzgernie pochytała do tyglika, kaj się szczaskały. Zawdy, żech słyszała, iże żółtko je dobre na włosy, powiedziała Pipi i uczyła oczy. Łoboczycie, bydom teraz rosły jak szalone. We Brazylii, jak my przy tym są, wszystkie ludzie chodzą z jajcami we włosach. Ale też nie ma tam żadnych glacoków. Ino jeden roz był taki grazik, co był taki bałamątny, że zjadł swoje jajca, zamiast nimi wyszmarować włosy. Gipkowy łysiął i jak ino pokozał się na ulicy, to zrobiła się ta koło studa, a że musieli dzwonić po policję. Jak to godała, Pipi wyzgernie powyciągała palcami szkorupinę z tyglika. Zaraz wzięła szczotka do kompanio, co wisiała na ścianie i zaczęła nią fyrlać ciasto na ajerkuchy, a że pryskało po ścianach. Na ostatku wloła to, co jeszcze zostało na patelka, co stoła na piecu. Jak ajerkuch z jednej strony był już fertich, to ciepła go aże pod deka, tak że się łobrocił w lufcie i chyciła go zaś na patelka. A jak był fertich, to ciepła go bez cołko kuchnia na talerz, co stał na stole. Rodwo witą po tej krótkiej pauzie. Fest się cieszę, że Sztyc Wostela z nami zostało trochę. My się tutaj posłuchali Astrid Lindgren, który przeonaczył na naszego gotka Rafał Szyma, który był naszym gościem wcześniej i zdawało mi się, że się wam podobało, żeście pisali komentarze o tym, że to była fajna lekcja, a teraz formuła nie będzie lekcji, tylko rozmowy premierowej, więc trzeba powiedzieć, że to ważne wydarzenie. Bo premiery są ważne, premiery się liczą. Premiera to taki moment, kiedy światu się pokazuje coś, nad czym się przez dłuższy czas pracowało. Gdybym miał używać języka takiego, powiedzmy, to jakiegoś
nie wiem, parentikowego, to powiedziałbym, że to tak narodziny dziecka i o swoim dziecku opowie nam Sebastian Pypłacz, który się właśnie tutaj dynamicznie na ekranie pojawił. Witaj Sebastian. Dzień dobry, Sebastian. cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Tak. Tak, więc ja tutaj uderzyłem w tony parentingowe, ale rozmowa nie będzie o przewijakach i laktatorach, tylko o magazynie Śląskiej Opinii. Pierwszy numer właśnie się ukazał, właśnie tutaj wystrzeliły te numery w górę razem z naszymi rękami. Mój numer już dosyć zaczytany, robiłem sobie z nim zdjęcie, ale wiadomo, że nie tylko to robiłem, tylko go zaczytywałem, więc już troszeczkę zużyty, więc nie będę go aż tak bardzo demonstrował. Demonstrację za to zrobimy jego treści. Ale najpierw, zanim o tym wszystkim powiemy, Sebastianie, to premiera, ale chyba też przygotowaliśmy jakąś niezwykłą promocję dla naszych słuchaczy, słuchaczek. Powiedzmy o niej. Jeżeli wejdziecie na Śląską Opinię i u góry na ten wielki baner taki, który reklamuje magazyn, klikniecie i przejdziecie do sklepu i wpisujecie kod SRK 2025, to dla wszystkich kupujących magazyn będzie 30% zniżki. Zauważyłem, że koledzy wydawcy podobną zniżkę mieli, więc dostosowaliśmy się. Tak, to nie był chyba zarzut o dumping cenowy, czy co? Taka jest logika promocji. Taka jest logika. O tym, jak się z perspektywy psychologicznej ustawia ceny, nie będziemy rozmawiać, ale porozmawiajmy najpierw o tym, o samej rozmowie, o ustawieniu dwóch osób. Ty zazwyczaj występujesz w roli pytającego, przepytującego w dobrym sensie tego słowa, wyciągającego sensy odpowiedzi, a teraz występujesz w tej drugiej roli, odpowiadającego. W której roli czujesz się lepiej? Nie no, wolę pytać zdecydowanie i robię to prawie codziennie i przed mikrofonem i na żywo, prowadząc spotkania autorskie czy debaty. No ale przyznam się, że w tym tygodniu więcej to ja mówiłem, bo zdarzyło mi się nawet w tym tygodniu prowadzić zajęcia lekcyjne. 6 godzin odrobiłem w poniedziałek zajęć lekcyjnych z młodzieżą. Odrobiłem, to zabrzmiało troszeczkę, jakbyś dostał prace społeczne za jakiś występek. Jakby to był przymus. Trochę się tak czułem. Wiesz, to jest, myślę, że po każdej takim maratonie w szkole to mam większy szacunek do nauczycieli i współczuję tym, którzy musieli znosić mnie, moje koleżanki i kolegów. No tak, nasz wspólny znajomy, dyrektor Liceum Sowidrza mówi, powołując się chyba na jakieś wiarygodne statystyki, że 80% nauczycieli w czasie przerwy lekcyjnej w pokoju nauczycielskim leży z twarzą do dołu podłogi, czy jakby to ująć, więc cieszę się, że wytrzymałeś ten tydzień lekcyjny, te 6 lekcji. Tak. I dzięki temu możemy teraz rozmawiać. Powiedzmy sobie, no przejdźmy już do magazynu Śląskiej Opinii, zaprezentujmy go tutaj przed naszymi kamerami, dynamiczne przejścia. Pokazujemy tą okładkę, bo ona jest ważna. Tak, powiedzmy. Do tego dojdziemy jeszcze prawdopodobnie w naszej rozmowie, ale ty masz robisz podobnie jak ja, w sensie przez swoją działalność poznajesz różnych ludzi i tak jakby rozwijasz ich talenty, zapraszasz ich do współpracy. Autorkę tej okładki też chyba wcześniej poznałeś, nie znalazłeś ją na Pinterestie, tylko poznałeś na mieście, tak? Tak, Basia Flores jest z Katowic, to jest bardzo, myślę, że można jest powiedzieć, uznana malarka, która wystawiała bardzo wiele za granicą. W tym roku miała pierwszą wystawę w Katowicach, w BWA. Tak to bywa. Tak się to składa, że przez ostatni chyba rok miała w Katowicach
swoją pracownię, którą też teraz zamyka, chyba jeszcze jutro można po raz ostatni odwiedzić, bo będą targi takiej lokalnej sztuki, będzie można nie tylko jej pracę kupić, ale także innych artystów. No i wybraliśmy Basię, bo Basia też tak się złożyło, poprowadziła kilka odcinków naszego podcastu Śląska Opinia na samym początku. No i z Basią jakoś tak mamy taki podobną, nie wiem, chyba mentalność, bo lubimy jakieś podobne rzeczy i lubimy kolorowe rzeczy, ładne, które są przemyślane i Basi obrazy takie są. No nie mogło być inaczej, tylko ona musiała nam zrobić pierwszą okładkę, ale to też jest taki jasny znak na przyszłość, że i chcemy, żeby każdą kolejną okładkę robił jakiś fajny, ciekawy artysta. Na początek pewnie będziemy korzystać z tych ze śląskich, ale no, otwieramy sobie furtkę, że tam pewnie w pewnym momencie trzeba będzie wyjść poza Śląsk. No tak, ja sam bym ci kilka nazwisk zdradził, ale nie tego tyczy się nasza dzisiejsza rozmowa. Akademia Sztuk Pięknych wysyła rok w rok dziesiątki, setki absolwentów, którzy potrafią w te rzeczy. Ty potrafisz w inne rzeczy, nie robisz okładek, ale robisz portal, niemały portal Śląska Opinia, który ma swój kanał na YouTubie, który ma przede wszystkim kanał na Spotify'u i służy też jako... My jesteśmy wszędzie. Tak, w zasadzie by tak można powiedzieć. No i wszędzie, ale teraz też zmaterializowaliście się, jesteście w papierze. No i proste, w zasadzie najprostsze pytanie, skąd pomysł na to, żeby przejść na papier? I pytanie, teraz już biorę cię pod włos, ja ciebie mogę, ty mnie nie możesz brać pod włos. Otóż, po co drukować internet? O, to jest świetne pytanie. Też się długo nad tym zastanawiałem i to jest tak naprawdę trochę nasze drugie podejście do formy papierowej. Kiedyś próbowaliśmy taką gazetową zrobić. Pewnie jeszcze do tego kiedyś wrócimy, ale wtedy nam to trochę nie wyszło, bo nie byliśmy zadowoleni z tego, jaką wymyśliliśmy formę dystrybucji. Ale teraz po pewnym czasie taki pomysł wrócił do mnie, bo w wielu rozmowach z naszymi słuchaczami, z znajomymi, autorami, gośćmi pojawiła się taka myśl, że w tym naszym archiwum jest bardzo dużo ciekawych rozmów. W zasadzie nagrywamy albo staramy się nagrywać i publikować od poniedziałku do soboty. Nie zawsze wychodzi, w tym tygodniu na przykład było trochę mniej podcastów, ale taka zasada raczej, że tych podcastów jest 5-6, to jest dla nas jakaś taka norma, do której dążymy i próbujemy utrzymać. No i w tym naszym archiwum są oczywiście rozmowy, które się przeterminowały, bo dotyczyły jakichś bieżących wydarzeń, ale jest też masa rozmów, które mają wartość nadal, mają wartość merytoryczną, ale mają też wartość historyczną. Chociażby myślę, że w jednym z kolejnych numerów będzie rozmowa z panią Wadowską-Klur, bo też mamy taką rozmowę w archiwum. To akurat jest jedna z takich rozmów, która się w trochę gorszej jakości nagrała, więc rzadko ją tak publikujemy ponownie gdzieś w mediach społecznościowych, ale właśnie kiedy możemy ją spisać, trochę przeredagować, to nadajemy drugie życie tym materiałom. No i też trochę dlatego te magazyny, każdy kolejny numer będzie miał jakiś temat przewodni. On nie jest jakoś super opisany. We wstępniaku tak naprawdę tylko podaje ten temat przewodni. To jest specjalnie, żeby też nie odstraszyć niektórych ludzi, ale ten pierwszy numer ma temat przewodni partycypacja. Też chyba nie używam tam tego słowa partycypacja za często, ale używamy ukrywamy to pod hasłem. Ładnym rodowodem słowa, ale dosyć trudne i jakoś tak brzmiące z lekka biurokratycznie, prawda? Dokładnie, więc my A co masz na słowo wspólnota, hasła, budowanie wspólnoty? Zróbmy to razem, nie? Zróbmy to razem. I to tam pasowało do pierwszego numeru, bo też zróbmy to razem, uruchommy jakiś śląski magazyn. Dawno chyba nie było jakichś prób, które by wyszły poza pierwszy numer. Ja już jestem pewny, że wyjdziemy poza numer pierwszy, więc dlatego taką odważną tezę stawiam. No i te kolejne też będą mieć swoje motywy przewodnie, one będą jakoś nawiązywać do okładki, do treści
pewnie dużej części materiałów, które są w środku, no ale nie będą tylko poświęcone tym rzeczom, o których mówimy. Spojrzałem w górę, bo wyskoczyło mi powiadomienie, bo ktoś właśnie kupił magazyn. Pozdrawiam. No właśnie, bardzo dobrze, to teraz zastosujemy, jak to się ładnie mówi, real-time marketing. Kto jeszcze? Mamy Tak. te zgarnki, tak? Kto już się poczuł zachęcony do zakupu, to niechże tenże zakup czyni, a my rozmawiamy dalej. Zarysowałeś tak jakby ramę tutaj tego numeru, temat przewodni, tematy przewodnie, jakieś od strony aksjologicznej, a teraz od strony praktycznej. Chciałem cię zapytać, co znajdziemy w pierwszym numerze magazynu Śląska Opinia? To ja jeszcze od praktycznej strony, bo niektórzy się dziwią, że jaki to ma format, ale to ma format A5, czyli połówki takiego zwykłej kartki, też specjalnie właśnie z powodów praktycznych, żeby można było to sobie stosować do kieszeni płaszcza, do torebki, do plecaka. Nie będzie zawadać. Bardzo dobry pomysł. Ja się zdziwiłem, jak odebrałem swój Trochę się czyta jak bo książka, na ekranie nie było tego widać, nie? A Tak, to jest idealne do torebki damskiej, męskiej, każdej, no obserwujemy, ja pamiętam, jak kupiłem swój pierwszy numer Tygodnika Powszechnego, to chyba on był tak, nie wiem, 6 razy większy od właśnie tego, a i widzimy jakieś takie zmniejszanie się tych formatów, ale to jest zrozumiałe, nie? Że Tak, bo my też w ogóle myśleliśmy na początku, czy nie robić takich roczników na przykład z tymi naszymi wywiadami, materiałami i wydawać tego w formie książki. Właściwie z tej formy książki zostało tylko format. No tak, zgrabny, poręczny, fotogeniczny. Zresztą kto kupi, niech od razu robi sobie zdjęcie z tą piękną okładką autorstwa Basi Flores. Dobrze, na zewnętrzu się teraz troszeczkę skoncentrowaliśmy, to powiedzmy, co tam wewnątrz się kryje, co czeka na czytelniczki i czytelników. Dobrze, zaczynamy mocno. W ogóle też mamy ładne zdjęcia Artura Stańczyka. W większości są naszego fotografa Śląskiej Opinii. Ale zaczynamy rozmową z Jakubem Dymkiem, publicystą, podcasterem ostatnio w kanale Dwie Lewe Ręce. My rozmawiamy pod hasłem plemienność, o tym, jak bardzo jesteśmy podzieleni w tym naszym kraju i od czego to zależy i czy da się przed tym uciec. To tak na otwarcie tego, żeby jeżeli mamy coś robić razem, no to musimy w ogóle porozmawiać o tym, użyłeś tego słowa, czy mamy jakąś wspólnotę. I też przy okazji, nie przy każdym artykule, ale przy niektórych są takie żółte strony i te żółte strony to są strony, na których podajemy wyniki różnych badań, statystyki, jakieś takie informacje, które nawiązują do tematu artykułu, ale jakoś rozszerzają go o liczby. Tutaj na przykład mieliśmy artykuł właśnie o tej plemienności, a obok mamy na tych żółtych stronach mamy wyniki badań, które mówią o tym, jak wygląda współczynnik polaryzacji dla Polski. I to jest pierwsza strona, a kolejny artykuł to już jest artykuł o naszym znajomym liceum Sowizdżała. Pozdrawiamy liceum Sowizdżała. Tak. Które prowadzi zajęcia z czułości. Jest tekst rozmowa Natalii Wrocławskiej z Joanną Machowską i z Grzegorzem Frankim o tym, czy jesteśmy zmęczeni działaniem w organizacjach społecznych i w ogóle społecznie. No i tak jak mówiłem, tu jest dużo oczywiście tych naszych rozmów i podcastów, bo jest jeszcze Tomek Sobisz, jest rozmowa o tym, jak pomagać osobom z niepełnosprawnościami uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, jest o tym, jak projektować nasze przestrzenie, jest rozmowa z Janem Leszczukiem Zygmuntowskim z Polskiej Zielonej, z Polskiej Sieci Ekonomii, którą przeprowadziliśmy podczas
kongresu Regeneracja, nie na Śląsku, ale w Dąbrowie Górniczej, czyli sąsiedzko, a jak sąsiedzko, to też mamy przykłady pozytywnych sąsiedzkich akcji. I tutaj ponownie mamy inny kolor, tak jak te takie dane ciekawostkowe mamy na żółtych stronach. To takie pozytywne przykłady, które nawiązują do tekstów obok, są na takich różowo-czerwonawych stronach. Więc to też te takie elementy kolorystyczne są też dla nas ważne i też o nich pomyśleliśmy. Jest też rozmowa z panią byłą prezydent Anną Hetman o jej książce, którą niedawno wydała. Jest o Chorzowie, są wyniki badań na temat transformacji, też z ładnym zdjęciem dla zachęty. To akurat moje, to się pochwalę. O. Tak, ale no i właściwie jest tutaj 100 stron wypełnionych gęsto, bo przyznam się, że jak tylko stwierdziliśmy, że chyba mamy to, chyba założyliśmy to, mówiłem, nie, dodajmy jeszcze jeden artykuł, bo chyba mamy za mało. I tak potem po złożeniu tego pierwszego numeru przejrzałem sobie inną gazetę, jakieś popularne tygodniki i stwierdziłem, że kurde, chyba tam jest zdecydowanie mniej tekstu, więc myślę, że jest to warte swojej ceny. A oprócz oczywiście samego czytania, no to też mamy na koniec polecajki książek i seriali, które też nawiązują do tego tematu przewodniego. Tutaj akurat w tym numerze do jakiegoś budowania społeczności i społeczeństwa obywatelskiego. Tak, bardzo ciekawe polecajki Karoliny Skórki. Więc tak, no powiedzmy sobie teraz znaczy ja najpierw chyba powinienem powiedzieć o tym, ja zazwyczaj się skupiam na treści publikacji książek, czasopis, ale tu muszę powiedzieć, że to jest po prostu bardzo ładne. Nie wiem, kto to wam składał, kto tak jakby odpowiadał za estetykę tego wydawnictwa, ale jest tu wszystko tak, jak ma być, według zasad jakiejś takiej estetyki. Ty powiedziałeś, że przeanalizowałeś sobie jakieś tam czasopisma. Pewnie estetyczna też jest różnica, bo to te czasopisma nie mają takiej, może poza magazynem Pismo, takiej logiki estetycznej wpisane, mają logikę rynkową, czyli co druga strona to jest reklama. Reklam na razie w magazynie Śląskiej Opinii nie ma. Czy życzyć reklam, to nie wiem, bo to zdradzę, już będą w drugim a już numerze, będą. Ale w drugim ale numerze już dalej będą 50-50. estetyczne Merytoryka i estetyka, a reszta to reklamy. Na pewno nie będą tak jak w magazynach modowych, gdzie po 50 stronach reklam będzie treść. Nie, tak raczej nie będzie. Reklam pewnie będzie bardzo niewiele, bo będziemy raczej tak, trzeba się dobierać sporo partnerów. nakartkować, zmęczyć palce, żeby dojść do właściwej treści. Powiedzieliśmy sobie ale czekaj, bo pytałeś o to, kto zaprojektował. To zaprojektował Igor Zych, nasz stały grafik i w ogóle człowiek od multimediów, więc bo chcieliśmy, żeby to było i spójne i po prostu w naszym stylu. Pewnie właśnie jego LinkedIn zapłonął. LinkedIn Igora Zycha właśnie zapłonął, a my żar naszej rozmowy przesuwamy w stronę mediów, bo ty nawet nie do końca, bo ty powiedziałeś, jak wyglądają tam tygodniki, czy tam jakieś czasopisma i ja ciebie chciałem zapytać o coś takiego, o twoją pracę dziennikarza, bo jakoś ostatnio w debacie publicznej jakaś taka dychotomia została opisana między mediami tradycyjnymi a nietradycyjnymi. To jest to, co lekko wulgarne intelektualnie. Media tradycyjne to jest na przykład Newsweek, nietradycyjne to są te szurskie, youtuberskie kanały. To oczywiście jest głupi podział. Ja bym teraz na przykład lokalne media podzielił na te, które uczestniczą i na te, które nie uczestniczą w życiu. Ja bym ciebie dołączył do tych uczestniczących, bo to jest najprawdopodobniej, nie wiem skąd my się znamy, ale
stawiam tezę, że prawdopodobnie poznaliśmy się przy którejś z aktywności moich, którą ty jako redaktor ileś lat temu, sporo, postanowiłeś opisać i dać mi przestrzeń do opisania pewnie w jakimś podcaście albo w jakimś wideokaście. Więc ja chciałem cię od strony takiej warsztatowej zapytać, jak ty wyłapujesz ludzi, którym tak jakby dajesz przestrzeń w swoim medium, w swoich mediach? Po prostu mam otwarte oczy i słucham, co się dzieje na mieście. To jest też tak, że no, ja jestem aktywistą. Prawdę mówiąc, rzadziej o sobie mówię, że jestem dziennikarzem. Raczej mi zostaje tak jak u ciebie, że jestem blogerem, bo zaczynałem jako bloger. Po prostu w pewnym momencie, kiedy zaczynałem działać w Związku Górnośląskim, to też tak wątek pewnie by się prędzej czy później pojawił, to poznałem Łucję Staniczkową, z którą rozmawiam o mediach, o tym, co robię, że nagrywam jakiś podcast, że piszę bloga i tak ona tak stwierdziła, że Śląsk to potrzebowałby takiego tygodnika opinii, który nie byłby tylko dla Ślązaków, ale pokazywał śląską perspektywę gdzieś dalej. No i mi też chodziło taki pomysł po głowie, ale jak usłyszałem potwierdzenie, że mądre osoby też tak myślą, no to stwierdziłem, to zrobimy tak, nie? I zaczęliśmy od formy podcastu, bo była nam jakoś najłatwiejsza na początek. I potem dostawialiśmy kolejne elementy. Jak wybuchła pandemia, to uruchomiliśmy portal, trochę też w kontrze do tego, co się działo w mediach wtedy tradycyjnych. Jak pamiętacie pewnie wszyscy, to jak w pandemii media prześcigiwały się w tym, czy chory na tą chorobę już jest w naszych miastach, czy jeszcze nie, i tak codziennie takie materiały budujące napięcie się pojawiały. My mieliśmy trochę inną ścieżkę, zapraszaliśmy lekarzy, współpracowaliśmy z Śląską Izbą Aptekarską, oni nam robili materiały i pomagali robić materiały o tym, jak budować odporność, jak się nie dać panice i generalnie jak być zdrowym. I to trochę dało taki nam podwaliny tego, co robimy, że my zawsze jesteśmy wokół tych tematów, które są gorące i pojawiają się w tych mediach głównego nurtu, ale trochę podchodzimy do nich od innej strony. Zapraszamy innych ekspertów z organizacji pozarządowych, naukowców i staramy się trochę spokojniej o tym mówić, co się w newsach dzieje. Newsy też publikujemy w pewnej formie, bo codziennie rano o godzinie 7 wysyłamy newsletter z taką porcją wyselekcjonowanych 10 newsów ze świata, z Polski i z naszego regionu, ale to jest bardzo wyselekcjonowane, w bardzo krótkiej formie, tak żeby też pokazać, że te newsy są ważne, dużo się na świecie dzieje, ale nie musimy być przytłoczeni i ciągle siedzieć w newsach i śledzić, że Donald Tusk powiedział to, a Jarosław Kaczyński powiedział to. Czasami to, co mówią politycy, nie jest tak bardzo ważne. Można sobie po prostu spojrzeć z perspektywy właśnie jednego dnia nawet na to, co się w naszym kraju wydarzyło i nie będziemy nic stratni, a być może nawet zyskamy, bo wtedy dostaniemy tylko te newsy, które realnie mają wpływ na rzeczywistość. No i właśnie, ale tak jak w podcaście omawiamy potem te newsy, czy opisujemy je na stronie, czy w rolkach, czy w innych materiałach wideo, to staramy się tego na to spoglądać z różnych perspektyw. Zapraszamy nie tylko ludzi, z którymi się zgadzamy, polityków też zapraszamy, ale nie tak często jak inne media, raczej traktujemy ich jako ciekawostkę. Też właściwie politycy z wszystkich stron politycznych u nas bywali. Niektórzy rzadzi, bo akurat ci Prawa i Sprawiedliwości chyba najrzadziej przychodzą z Konfederacji, nie tak rzadko, jakby się wydawało. No, warto rozmawiać i też chyba takim naszym największym osiągnięciem jest to, że nawet jak przychodzą do nas goście, z którymi się radykalnie nie zgadzamy,
to nikt nigdy z naszego studia nie wyszedł, nigdy się nie pokłóciliśmy na wizji. Nikt Raczej nikogo staramy nie oblał wodą. Tak. tak. No to znaczy opowiadam o tym, no bo to pytałeś o tą taką Tak, inną tak, jakość. ja, I- ja i- i- właśnie, ja nie, po prostu bardzo robię- dobrze, bo ja też właśnie o tym chciałem z tobą rozmawiać i tak jakby potwierdzasz to, co ja chciałem powiedzieć, takie moje intuicje, bo pewnie na różne metody można tworzyć media. Podam przykład takiego portalu Goniec, do którego tam zostali sprowadzeni najlepsi dziennikarze w Polsce i który ten Goniec idzie jakoś taką no, drogą jakiegoś takiego rozpalania absolutnego polaryzacji i to niesie kliki. A twoja droga Śląskiej Opinii i innych mediów, takie jak na przykład Wachtyż albo portal Ślązak, to są moje ulubione tutaj media lokalne, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza. Tu całe szczęście nie ma takiego jakiegoś szaleństwa jak w tych mediach ogólnopolskich, że liczy się klikalność zbudowana na jakimś podziale. No i ty idziesz tą długą drogą, nie? Że nie nastawiasz się na to, że zbudujesz taką narrację jakiegoś takie nienawistną. Nie? No, ja podam tylko przykład z mediów publicznych już po przejęciu przez właściwe, dobre, demokratyczne władze. Wtedy do tych mediów na debatę o języku śląskim zaproszono Grzegorza Kulika i Romana Fritza, czyli że tak powiem, podwładnego Grzegorza Brauna. Nie? No nie wiem, czemu to miało służyć, na pewno niepoważnej rozmowie o języku śląskim. Ta nasza rozmowa, bardzo mnie to cieszy, jest słuchana także przez dziennikarzy innych mediów. Pozdrawiamy redaktora Taka i na żywo, a później w komentarzu odpowiemy, będzie nagrane, będzie szło nas posłuchać. To tak, dziękujemy za słuchanie nas, dziękujemy też za zakupy. Pan Józef Moch w naszej gotce pięknie pisze, że kupił już magazyn Śląskiej Opinii, więc w imieniu tutaj redaktora, wydawcy też się cieszę, też gratuluję zakupu, jeszcze pokazujemy planszę, zniżka 30% po wpisaniu tego kodu SRK 2025. Moje pytanie, już powoli zbliżając się do końca, do ciebie jest następujące. Jak ty się odnajdziesz, bo ja wiem, że ty to potrafisz, tak? Bo Śląska Opinia nie idzie w stronę tych takich właśnie szybkich materiałów, rolek zmontowanych tak dynamicznie, z hookami tak zwanymi, czyli z tymi wejściami takie, które mają skupić uwagę. Ty umiesz to robić, bo wiem, że tak jakby masz tę swoją agencję marketingową, która robi to dla ludzi, czyli te jakby prawidła montażu znasz doskonale, ale tego nie stosujesz na Śląskiej Opinii. Właśnie z tego powodu, że nie chcesz iść za tanią sensacją, tanią emocją? Tak. Po pierwsze, no nie chcemy grać takimi tanimi emocjami i to też w dłuższej perspektywie widzimy, że się opłaca. Tam wcześniej wspominałeś o tym, że wybrałem jakąś długą drogę. Tak, to była długa droga, albo jest długą drogą nadal, bo tą naszą widownię budujemy powoli. Zaczynaliśmy długo na poziomie kilku tysięcy czytelników. Teraz to jest miesięcznie czytelników, ukośnik słuchaczy, około 300 000 osób miesięcznie. Ale tak. widzimy też... Piękna wspólnota, może bym powiedział, bo przecież ludzie to nie liczby. No i właśnie długo się zastanawiałem, jak sprawdzić, czy to są realni ludzie. No ale właśnie przy okazji tego magazynu dostałem realny dowód na to, bo właściwie jak ogłosiliśmy przedsprzedaż, bo stwierdziliśmy, że jako że to robimy własnym sumptem, druk w Polsce nie jest tak tani, jak był 5 lat temu, to odpaliliśmy przedsprzedaż i właściwie w tej przedsprzedaży sfinansował się druk magazynu, nie? Przez zakupy, więc to nam pokazało, że ludzie nam ufają na tyle, że właściwie wchodzą w to w ciemno i to jest ta nagroda, a nie robimy tego, no bo nie wiem, ja
Ja w ogóle marzyłem i dalej marzę o tym, żeby ktoś robił taki tygodnik opinii, jakie tygodniki opinii czytałem kiedyś. Przekrój w tej formie takiej tygodnikowej, na którym się ja akurat wychowałem. Wiem, że on różne formy przybierał, ale ja akurat się... Aktualnie rocznik za 100 zł, tak. Tak, to trochę fajnie wygląda, ale no, zapominam, że to w ogóle istnieje. Ostatnio sobie przypomniałem właśnie znowu, że będzie kolejny numer. No, kiedyś dało się czytać Newsweeka, a teraz jakoś mam z tym problem, żeby przez tą gazetę przejść. Polityka też jakoś, nie wiem, w polityce mnie chyba forma zawsze męczyła. Ja chciałem, żeby to było i ładne, i ciekawe, i żeby nie traktowało mnie jak idiotę, więc stwierdziłem, że chyba muszę to zrobić sam. I ten zamysł i chyba myśl, z którą miałem zawsze z tyłu głowy, jak robiliśmy Śląską Opinię, to chcielibyśmy robić coś takiego, i tutaj to jest nie porównanie, ale raczej cel, jaki sobie stawiamy, czyli za te 50 lat z kawałkiem chcielibyśmy być jak New Yorker, nie? Pismo, które po prostu właśnie trochę ma swoje tempo, ma swój styl. Tak, bardzo ciekawa biografia tego pisma ukazała się w zeszłym roku. Można prześledzić właśnie to, co Sebastian teraz mówi. Dokładnie. Będzie też film na Netflixie chyba za niedługo. Albo już jest. To dlatego, że właśnie New Yorker ma okrągłe urodziny, ale przyznam się, że wypadło mi które chyba 80. Tak mi się zgrabne, okrągłe i dostojne, na pewno te trzy cechy. Ale to, co jeszcze nas łączy, to że my jesteśmy Śląska Opinia, ale też właśnie nas nie czytają tylko ludzie ze Śląska, tak jak New Yorkera też nie czyta się tylko w Nowym Jorku. Nie? To raczej wskazuje, gdzie to pismo, gdzie ten tytuł powstaje i z jaką mentalnością idzie. My idziemy w świat ze śląską mentalnością, czyli spokojnej rozmowy robotnych ludzi i takiego, tak powiem, robienia swoich rzeczy, nie oglądania się na to, co zawierucha światowa nam niesie. Tak, no bardzo, bardzo, bardzo dobrze to powiedziałeś. Jeszcze raz magazyn Śląskiej Opinii polecam nie tylko ze względów merytorycznych na treść tych rozmów, wywiadów, tekstów, ale też estetycznie to po prostu jest prawdziwa przyjemność. Muszę Państwu powiedzieć, że dobrze się widzi w ogóle, patrzy się na ten numer z takiego względu, że no przywraca to troszeczkę nadzieję, bo widzi się tych ludzi, których się widziało kiedyś na demonstracjach, w jakichś różnych ciekawych aktywnościach, ważnych społecznie. Sebastian ich wszystkich zebrał, więc można powiedzieć, że no, Śląska Opinia to jest medium, które skutecznie buduje wspólnotę. Ostatni raz wyświetlam planszę, zachęcam Państwa naprawdę do zakupu. No i tytułem zakończenia... Chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, że to jest oczywiście w formie drukowanej, macham, jak się przyłączyłeś, dziękuję, ale jesteśmy też w formie e-booków. A tak. Bo wiem, że są czytelnicy, którzy chcieliby w takiej formie na tablecie albo na innych urządzeniach to poprzeglądać. Magazyn będzie kwartalnikiem, przynajmniej w przyszłym roku taki mamy plan na 4 numery. I coś jeszcze. No i dziękuję wszystkim, którzy albo już zakup zrobili, albo planują. Jeszcze taki ostatni dowód, który mi się przypomniał na to, że ta społeczność i to budowanie było skuteczne, bo są czytelnicy, którzy kupili, poza tym, że na przykład kilka egzemplarzy, to są czytelnicy, którzy kupili i e-booka, i papierowe wydanie. I się płynnie pozdrawiam. Przełączają między nimi. Sebastianie, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję też, że Śląska Opinia objęła swoim patronatem naszą Śląską Republikę Książki. Ty mówisz o następnych edycjach magazynu Śląskiej Opinii. Tak samo nasza Śląska Republika Książki będzie miała następne edycje swoje. Mam nadzieję, że też będziemy je współtworzyć, ale teraz wyłącznie
wyłączymy Sebastiana, wyłączymy też mnie, ale nie kończymy tego popołudnia ze śląską opinią, bo zaraz zademonstrujemy Państwu 2 materiały ze śląskiej opinii. Pierwszy to film, a drugie to fragment audycji, więc zachęcamy do odwiedzania Śląskiej Opinii, ale także naszych innych patronów medialnych, czyli Wachtyża i Silesiateki. Sebastian, jeszcze raz Ci dziękuję i chnet zaś się widzimy. Dzięki. Dzięki. Jesteśmy raczej dosyć wykluczani. Jesteśmy zdecydowanie na jakimś marginesie społecznym i raczej o nas się głośno nie mówi, ale jeżeli mówi się o nas głośno, to mówi się raczej o złych rzeczach, czyli porównuje się osoby queerowe do zbrodniarzy. Ja jestem z małej miejscowości, w której mieszkałam praktycznie 19 lat mojego życia i jeżdżę tam właściwie dosyć często, bo tam mieszkają moi rodzice. To był niesamowity experience dorastania w małej miejscowości jako osoba queerowa, szczególnie, że to jest naprawdę bardzo mała miejscowość. Wydaje mi się, że w mojej miejscowości mieszka około 1000 osób. Lokalność niesamowita, wszyscy wiedzą o sobie wszystko, nie jesteś w stanie kompletnie niczego ukryć. No i w momencie, w którym ja zaczęłam bardziej manifestować, możemy tak powiedzieć, swoją seksualność, to, że jestem właśnie osobą queerową. Nie robiłam tego oczywiście, nie wiem, nie stanęłam na środku przed kościołem, nie zaczęłam krzyczeć, że jestem gej, tylko po prostu zaczęłam na przykład się spotykać z dziewczynami albo rozmawiać o tym z innymi osobami, z moimi przyjaciółmi. No i jakimś sposobem wszyscy nagle się o tym dowiedzieli. Okazało się, że to jest dosyć hot temat w tej miejscowości. To, że jestem osobą queerową, niesamowicie mnie definiowało, czyli to było na zasadzie Gaba, ta lesba, coś w tym stylu. Podejrzewam, szczególnie wśród osób, które były raczej starsze, to wyglądało dokładnie w taki sam sposób. W dużym mieście, przynajmniej dla mnie, zdecydowanie żyje się lepiej ze względu na to, że ja po prostu tutaj weszłam. Nie żyłam tutaj od zawsze, więc też jakby byłam w stanie już zrozumieć siebie i tak naprawdę ustrukturyzować sobie to, kim jestem, w jaki sposób chcę się też prezentować. To dla mnie nie było w żaden sposób skomplikowane, to było dla mnie super proste, bo po prostu weszłam i byłam sobą. To nie było takie wrzucanie po prostu mnie w jeden worek, tak jak to było w tej małej miejscowości, że to nie była od razu asocjacja z tym, że to tak, ja jestem gej, super, ekstra. Życie tutaj jest super, bo ma się dużo więcej możliwości. Poznawanie ludzi też jest prostsze, bo to nie jest tak, że znasz wszystkich ludzi od swoich pierwszych kroków, tylko możesz poznawać ludzi, możesz rozmawiać z nimi właśnie na tematy wszystkie związane z tobą, twoją tożsamością i tak dalej. Osoby queerowe jako społeczność też cechują się tym, co każda społeczność tak naprawdę, czyli my mamy też swoją konkretną kulturę, też rodzaj pewnej tradycji w ogóle, który nadal jest kultywowany na szczęście w teraźniejszości i wydaje mi się, że osoby, które kompletnie nie są w temacie, kompletnie nie siedzą w temacie, mogą mieć problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy. Tutaj też społeczność osób queerowych działa w dużo lepszy sposób, bo w małej miejscowości społeczność osób queerowych to byłam ja i mój znajomy, więc jakby mówmy się. No a tutaj są różne eventy, są też po prostu kluby, wreszcie są kluby, do których można chodzić i które nie są typowymi heteroklubami, tylko są gay klubami, przez co dla mnie są zdecydowanie bardziej przyjazne i ja się tam czuję zdecydowanie lepiej. Polecam wszystkim pójść kiedyś na jakiś drag show i zobaczyć po prostu, jak dużo pracy te osoby wkładają
do tego, żeby zrobić fantastyczne przedstawienie i fantastyczny performance. I wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy teraz też w takim momencie, w którym drag scena w Polsce coraz bardziej się rozrasta. Mało osób rozumie, czym drag tak naprawdę jest i zwykle jest to po prostu dla większości osób chłop, który przebrał się za babę, szczyt komedii, wiadomo. Ale drag jest po prostu sposobem wyrażenia siebie, drag jest performancem, drag jest według mnie przede wszystkim sztuką. Drag polega na wcielaniu się w pewną personę. To jest tak naprawdę też między innymi gra aktorska. To tak naprawdę niezależnie kim jesteś, możesz mieć swoją własną drag personę i to wcale nie jest takie, że to musi być chłop, który przebrał się za babę. Tylko to może być każdy i ta drag persona też może być każdym. Ona nie musi być żadnej płci. Bardzo często to wygląda w taki sposób, że to jest część czyjejś tożsamości, która była ukrywana, której osoby bały się i nie chciały za bardzo pokazywać, no bo były zmuszone przez społeczeństwo, żeby w jakiś sposób się prezentować do reszty ludzi, żeby wpisać się w ten mainstream i żeby być normalnym. Wydaje mi się, że też dodatkowo warto rozczłonkować coś, czego bardzo dużo osób się boi i nie chce używać ze względu na to, że może wydawać im się to trochę zbyt skomplikowane i narastające cały czas, czyli to jest właśnie skrót, który odnosi się do społeczności. No bo na początku wiadomo LGBT, potem było LGBT+, potem było LGBTQ+, teraz LGBTQIA+, i tak dalej. Wszyscy się tego niesamowicie boją. A wydaje mi się, że to jest związane po prostu z tym, że jesteśmy społecznością niesamowicie inkluzywną i chcemy, żeby każdy się czuł welcome w naszej społeczności, dlatego ten skrót jest coraz bardziej rozwijany, żeby każdy czuł, że ma tam swoje miejsce i żeby nikt nie czuł się po prostu pominięty. Najlepszym sformułowaniem i tak jest to, że jesteśmy osobami queerowymi, bo przynajmniej dla mnie to właśnie łączy tak naprawdę nas wszystkich i wszyscy możemy powiedzieć, że jesteśmy w jakiś tam sposób queerowi, całkowicie omijając jakiekolwiek metki. W jakiej Polsce chciałabym żyć? W Polsce, która jest przyjazna dla wszystkich? W Polsce, która nie wyklucza? I chciałabym żyć w Polsce, w której każdy może być sobą, szczególnie jeżeli nikogo tym nie rani. Trzeba być wolnym, ale twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Więc jeżeli po prostu chcesz być sobą i chcesz być taki, jaki jesteś, to chciałabym, żeby Polska otwierała na to ramiona, a nie próbowała wypchać i zrzucić na margines, czy całkowicie schować pod dywan. Chciałabym żyć w Polsce, w której wszyscy po prostu będziemy sobą i nie będziemy nikogo wykluczać. Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moimi gościniami są dr Katarzyna Dębska i Małgorzata Leszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A moje gościnie są autorkami raportu i badania Mieszkanki wsi w działaniu, lokalne rewolucje. Przyznam się, że z tych raportów różnych NGO-sów i różnych grup do mnie trafia wiele. Rzadko kiedy któreś tak po tytule widzę, że już będzie ciekawie i jak wgryzam się, to jest ciekawie. Zbadałyście to, jak działają, organizują się kobiety na wsiach, nawet nie w mniejszych miejscowościach, tylko po prostu na wsiach. Ale zacznę od takiego zdania, które chyba się pojawia gdzieś na początku, bo tam wspominacie o boomie aktywistycznym i o tym, że kobiety na wsiach też w tym boomie jakiś biorą udział. To jaka to jest
jaki to jest aktywizm na wsi? I czy to nie jest takie słowo, które jest zarezerwowane dla miast? Ja może na początek dodam, że tutaj współautorką raportu jest jeszcze dr Sylwia Urbańska, a Małgorzata jest członkinią zespołu Funduszu Feministycznego i współtworzyła to badanie koncepcyjnie. Też dziewczyny z funduszu dostarczyły nam bardzo dużo cennej wiedzy, natomiast tutaj już samo pisanie i prowadzenie wywiadów to ja i właśnie dr Urbańska, więc tak, tylko takie drobne uściślenie. Aktywizm. Jaki to jest aktywizm na wsi? To jest bardzo ciekawe pytanie i my nazwałyśmy to zjawisko pojawienia się bardzo wielu nowych organizacji na wsiach boomem aktywistycznym. Natomiast to jest oczywiście kwestia tego, jakiego języka my używamy jako badacze, badaczki, osoby piszące o danym zjawisku i tego, jak ludzie mówią o tym, co robią. I rzeczywiście to słowo aktywizm, o które pytałyśmy zresztą nasze rozmówczynie, nie cieszyło się taką bardzo dużą popularnością, w takim sensie, że one raczej mówiły o sobie, że są działaczkami, to też rzadziej, ale gospodyniami, kobietami, czasem się definiowały w kontekście relacji w grupie i moim zdaniem to jest właśnie trochę odpowiedź na to pytanie, to znaczy czy można porównać ten aktywizm wiejski i miejski? Po części tak, po części nie oczywiście. Na pewno w raporcie chciałyśmy pokazać te specyficzne aspekty, ponieważ część z naszych rozmówczyń mówiła, że istnieje coś takiego, ich zdaniem, jak gen społecznikowski, że są osoby, które po prostu czują chęć do działania i zawsze chciały się angażować. Natomiast w wielu sytuacjach ta aktywność bierze się po prostu z takich potrzeb, które się pojawiają, z różnego rodzaju trudności, z którymi się te grupy borykają, na przykład z brakiem różnego rodzaju usług społecznych, z brakiem miejsca do spotkania się. Czasem te grupy były zakładane właśnie w odpowiedzi na jakąś konkretną potrzebę w danej społeczności, a bardzo często taką potrzebą było spotykanie się i właśnie na przykład założenie koła gospodyń wiejskich sprawiło, że grupa zyskała na przykład przestrzeń do spotykania się i podejmowania różnych działań. Więc czy ten aktywizm jest jakoś inny? Tak, bo warunki są inne i potrzeby są inne i często też jest tak, że w mniejszych ośrodkach na wsiach ludzie są bliżej siebie, lepiej się znają i też z tego powodu muszą ze sobą współpracować, jeśli chcą coś robić, ponieważ w dużym mieście trochę mamy większą możliwość zmiany. Jeżeli na przykład w jednej grupie nam nie jest zbyt dobrze, no to możemy sobie znaleźć inną. Tak, nawet mam takie jedno zdanie wypisane, zaraz oddam. Jedna chyba z rozmówczyń mówiła, że my musimy tu razem żyć, działać. Jeżeli na wsi mamy konflikty, to uczymy się je łagodzić, no bo jest właśnie mniej ludzi do wyboru. Pani Małgorzata? Tak, to jest bardzo ciekawy temat, chętnie pewnie do niego wrócimy, bo to był pewnie jeden z takich najciekawszych w ogóle wniosków z tego raportu, ale chcę jeszcze tylko dopowiedzieć tutaj specyfiki aktywizmu na wsi, że myślę, że taką jego cechą specyficzną jest też to, że on oczywiście rodzi się w odpowiedzi na potrzeby takie, które się widzi, czego brakuje, kto potrzebuje wsparcia, ale jednocześnie rodzi się też bardzo często z takiej chęci angażowania się i rozwoju, dlatego że to jest, myślę, taka specyfika też ośrodków wiejskich, że tam często jest mniejszy dostęp do innych narzędzi rozwoju, na przykład nie można się zapisać, nie wiem, na warsztaty w lokalnym domu kultury, bo nie zawsze jest dom kultury, albo pójść sobie do kina, albo zapisać się na szkolenie, kurs krawiecki. I że w związku z tym bardzo wiele tych działań jest też formą organizowania się po to, żeby móc się rozwijać w jakiś sposób, że ten element chęci rozwoju, on jest tam jakby wpisany nie tylko jako taki skutek uboczny aktywizmu, ale bardzo często też taka bardzo głęboka motywacja, że co zrobić na przykład z tą chwilą wolnego czasu, którą się ma, że chce się ją spędzić z koleżankami, jednocześnie robiąc coś dla innych, ale też często dla siebie. Więc to bym jakoś chciała tylko może podkreślić, że wydaje mi się, że oczywiście przy każdym działaniu człowiek się rozwija jakby samoistnie, ale jednocześnie taka silna potrzeba uzupełnienia takiej oferty, którą po prostu wieś ma dla kobiet, w ogóle dla innych osób, jest też takim często motorem napędowym tego aktywizmu czy tego działania.
To ja to pytanie, które pewnie naszym słuchaczom się ciśnie na usta, to jaki to jest aktywizm, jakie to jest angażowanie się? Jak pewnie byśmy zapytali przypadkową osobę, to pierwsze skojarzenie to jest, nie wiem, klub, koło gospodyń wiejskich, tak? Tak, i tych kół gospodyń wiejskich jest obecnie bardzo dużo, około 17 000 zarejestrowanych. No i jakby koła gospodyń wiejskich, taki stereotypowy ich obraz może być taki, że są to przede wszystkim organizacje nastawione na gotowanie tradycyjnych potraw, wystawianie ich na jakichś festynach i to też się dzieje i jest to bardzo ważne i też przygotowywanie jedzenia, wymyślanie nowych przepisów, odtwarzanie tych starych przepisów jest dla wielu kół powodem do dumy i też źródłem radości. Natomiast jakby aktywności kół gospodyń wiejskich i innych grup na wsi są bardzo zróżnicowane. To, o czym wspomniała Małgorzata w kontekście dokształcania się, my też słyszałyśmy wiele razy o różnego rodzaju działaniach mających na celu właśnie samorozwój albo dokształcanie się, uczenie się nowych rzeczy, zapraszanie nowych osób. To znaczy ten aktywizm często polega na tym, że grupa poszukuje środków, dzięki którym mogłaby coś zorganizować. Niektóre z naszych rozmówczyń na pytanie, dlaczego to robią, po co w ogóle podejmują te działania, mówią, bo nikt tego za nas nie zrobi, nikt nam tego nie zaoferuje, więc to jest też takie tworzenie nowych możliwości dla siebie, ale też dla innych, często też dla swoich dzieci, dla swoich rodzin, więc to jest ten aktywizm, formy tego aktywizmu są bardzo zróżnicowane. Trochę granicą jest pomysłowość kobiet. W jednej grupie, z którą rozmawiałam, było wprost powiedziane, że my bardzo lubimy podejmować nowe wyzwania, lubimy robić nowe rzeczy. Jak chciałyśmy zrobić wieniec dożynkowy, którego akurat członkinie tego koła nigdy wcześniej nie robiły, ponieważ były to osoby, które przynajmniej w części przeprowadziły się z miasta na wieś, no to poprosiły koleżanki z innej wsi, żeby im pokazały, a potem go plotły po to, żeby się czegoś nowego nauczyć. Więc jest to taki aktywizm, taka działalność polegająca na realizowaniu pomysłów, tworzeniu nowych możliwości, zaspokajaniu potrzeb lokalnych dla lokalnej społeczności. Może się wydawać, że na małą skalę, ale z punktu widzenia lokalnej społeczności ta skala jest bardzo duża i bardzo znacząca. Jeszcze chciałam może dopowiedzieć do tego, co powiedziałaś Katarzyna, że bardzo często ta pomysłowość to jest taka jedna bariera, a drugim takim, myślę, wskazówką jest też to, że bardzo często to jest odpowiedź na konkretne sytuacje, konkretne wydarzenia, że to jest też często taki aktywizm jakby ad hoc w jakimś sensie. I mogę podać przykład z działania koła gospodyń, które wspierałyśmy kiedyś w Funduszu Feministycznym, które zorganizowało zajęcia z samoobrony to było koło w województwie kujawsko-pomorskim, takie zajęcia z samoobrony dla kobiet, po tym jak po prostu okazało się, że po wsi kręcił się mężczyzna, który wchodził do otwartych mieszkań i po prostu molestował kobiety. I to była taka bardzo sytuacja, no właśnie taka jest problem, jest rozwiązanie i myślę, że to jest coś, co cechuje bardzo wiele kół gospodyń, czyli że one jakby przede wszystkim widzą się jako takie sprawczynie tej zmiany, to znaczy, że widzą, że jest jakiś problem do rozwiązania i bardzo praktycznie myślą, jak to można rozwiązać, co z tym można zrobić i często mają dużo bardziej taką zwrotność jakby w tym, czyli że nie są tak często tak bardzo mocno przywiązane do tego, że robimy tylko to, ale robimy tylko to, tylko właśnie mają raczej taką gotowość do odpowiadania na to, co widzą, że się dzieje w ich społeczności.
Rodwoj zaś witam wszystkich tych, którzy są z nami. Też się cieszę, że tyle was zostało i teraz z nami chcę gadać o śląskiej literaturze, o książkach, o Śląsku, o tym, co się dzieje. Teraz kim się posłuchali Śląskiej Opinii, naszego partnera medialnego. Fest dziękujemy za patronaty Śląskiej Opinii, Wachtyżowi i Silezjatece. A teraz jadymy dalej. Sztyc możecie nam pisać swoje pytania, wszystkie sam wyświetlimy, wszystkie zadomy. Nasz następny gość już czeka w przedpokoju. Zarowskiego, co ja gadam, w jakim przedpokoju? W Antryju, w takim Antryju na nas czeka, narychtowany. To Adrian Katroshi, autor dwóch komedii kryminalnych o utropach Micyny. Zarowski go pokorzymy, a sam siebie schowia. A zamiast mnie przyjdzie Paweł Gruchalski, a Adrian już jest z nami. Adrian Eno się zrobi mikrofon włączony. Witaj, Adrian. Halo? No ja, Nie słyszymy. słyszę, bo ja was nic nie słyszę. Najlepiej będzie ze słuchawkami. Adrian się to jeszcze sam naszteluje. To ja przedstawia jeszcze tego panoczka, który zaraz się tu w kadrze pojawi, bo mamy sam ten wąski, mamy ten antry, teraz ten realny, więc ja muszę najpierw wyjść, żeby ten inszy sam przylot. Zaraz tu się pojawi z nami też Paweł Gruchalski, zupełnie młody człowiek, prawie że absolwent sztuki pisania na Uniwersytecie Jagiellońskim, który przygotowuje i w stopniu znacznym ma już przygotowaną książkę, reportaż o języku śląskim, więc no, któż może lepiej, mądrzej przeczytać książkę w języku śląskim niż osoba, która się od już dłuższego czasu, od paru lat zajmuje fachowo językiem śląskim. No, zanim książkę Pawła Gruchalskiego będziemy mieli w rękach, to mamy całe mnóstwo innych książek śląskich. No, nie zaskoczę Państwa, jak powiem, że oczywiście prym tutaj w tym wydawaniu książek w języku śląskim wiedzie wydawnictwo Silesia Progress, czyli jeden z organizatorów, współorganizatorów naszego wydarzenia. No i przypominamy, że w ramach tych targów, w ramach Śląskiej Republiki Książki przygotowano rabat 30% na wszystkie książki wydawnictwa Silesia Progress. Ja być może udolnie, być może nieudolnie starałem się je tutaj w jakiejś mierze zaprezentować w kadrze, chyba raczej nieudolnie, bo widzę, że tutaj mam jeszcze fest dużo placu, a te książki się jakaś tam kurzą, więc tutaj dla mnie dwuja z marketingu wystawienniczego, że tak to nazwę. Adrian zaraz do nas dołączy z audio. Możecie Państwo robić zamówienia na stronie Silesia Progress. Ten kod QR, który widzicie w lewym górnym rogu ekranu, to właśnie będzie prowadził do tej strony. Jest już z nami Adrian, więc ja go podłączam oraz zapraszam już tutaj do jakiegoś wygodnego stanowiska dla kludzących Pawła Gruchalskiego. Życzę Wam hopy miłej rozmowy. Dziękujemy. Witajcie. Witajcie, czy mnie dobrze słychać? Raz, dwa, raz, dwa. Ja cię słyszę. No to myślę, że wszystko groi bucy. W takim razie jeszcze raz Was bardzo serdecznie witam. Dzisiaj będziemy gadać o książce, która wyszła stosunkowo niedawno, Fytlowska Apokalipsa. To jest druga część, drugi tom. Wiem, że jeden tu gdzieś chyba za mną, z tej strony się znajduje, ale dzisiaj bardziej skupimy się na tej drugiej na tej drugiej części i chciałbym zacząć od pytania, kaj jest Fytel? Bo może nie wszyscy nas słuchający wiedzą, więc to takie pierwsze na początek.
Chwytel to jest taki siedlung mały, dwóch familoków, aktualnie dwóch familoków, które stoją na kraju Łogewnik, a Łogewniki zaś są taką tajlą Bytomia. Dzielnica, jest to dzielnica, teraz to się nie nazywa dzielnica, ale to jest dzielnica Bytomia. Powiem szczerze, że jak ja czytałem ta książka, to miałem wrażenie, że to jest takie śląskie Macondo. Powiem dlaczego. Po pierwsze, Gabriel García Márquez słynął z tego, że miał zawsze fajne pierwsze zdanie. I tu też w tej książce takie się pojawia, bo brzmi ono: jakiś gist nakryknął nam na familokach wielkie puloki. I myślę, że to od razu nas w jakiś sposób wprowadza w ta lektura. A po drugie, dzieją się tam rzeczy roztomajte, rzeczy szalone. I chciałem zapytać, jak z takich dwóch familoków zrobić taki ogromny mikrokosmos? Wiesz co, no zacznę od tego, że wiesz, jak stosuje się do wskazówek od Hitchcocka, który powiedział, że trzeba zacząć od trzęsienia od ziemi, a potem napięcie rośnie, nie? Ja. To chyba było. Jak z tego zrobić? Wiesz co, to jest tak, że ja ten plac pokochał już, wiesz, w moim życiu też osobistym takim, nie? Bo to jest tak, że tam trafił jeszcze 20 parę lat temu, jak że poznał moja kobieta i tak zaraz, że się kapnął, że tam życie płynie troszkę inaczej jak indziej, jak w innych tajlach świata i samego Bytomia. Wszyscy mają taki swój, wiesz, życie w trochę innym rytmie te życie płynie, każdy ma swoje sprawy i takie zajmują się rzeczami, co są nie do końca mi się tak zdawały takie ważne w takim codziennym życiu, ale potem, że się przekonał, że jednak niektóre z tych rzeczy są richtig ważne, bo oni się zajmują tym, żeby ta wspólnota jakoś fungowała, żeby te życie dawało im szpas, żeby sąsiad ze sąsiadem mieli dobre stosunki i żeby no generalnie, żeby to życie było przyjemne, nie? No Ja i myślę, tak że to się fest da odczuć w tej książce, bo jednym z takich moich największych wniosków po lekturze było to, że to jest trochę książka o takim, że kto sobie nawet zapisał, o takim książce Co będziesz tak siedział, o takim starszym pokoleniu już trochę, odchodzącym, które żeby żyć, durś musi coś robić, robić w swoim tempie, ale to widzimy po głównej bohaterce, Micynie, kiero durś musi coś robić. Teoretycznie mogłaby się tymi swoimi utropami w ogóle nie przejmować, ale ona nie poradzi po prostu i durś się musi czymś zajmować. Prawie Micyno to ma taką naturę liderki też, bo ona się bierze za rzeczy, za które inni się tak zaraz nie wezmą i ona jakoś tak kludzi te wszystkie i też rozwiązywanie tych kryminalnych zagadek, ale też niektóre takie życiowe sprawy dla wspólnoty, to ona pierwsza próbuje załatwić, prawda? Ale no, jeśli się rozchodzi o takich starszych ludzi, no to no myślę, że to jest taka baza do tego, żeby oni, żeby jej mózg, żeby jej umysł cały czas dobrze fungował i myślę, że no muszą coś robić, muszą się czymś zajmować, muszą o czymś myśleć, muszą rozwiązywać zagadki, niektórzy krzyżówki, niektórzy tworzą rozmaite rzeczy, prawda? Kunszt uprawiają też. No myślę, że to jest tak dość ważne do takich starszych ludzi.
Wspominałeś o tym, że Fytel jest ci fest bliski, też tak prywatnie. Ostatnio w literaturze fest popularno jest autofikcja, czyli takie trochę opowieści o sobie, o swojej rodzinie, o swojej przeszłości. I chciałbym się ciebie zapytać, na ile te historyje, które może o tym, że powiedziałem na początku powiedzieć, że najpierw był scenariusz do filmu, później był film, później był blog, później była pierwsza tajla, o której żeś już wspominał, i dopiero później ta druga, więc to jest cały proces. I na ile to wszystko jest jakimś właśnie, bazuje na twoim doświadczeniu? Wiesz co, no musi, nie? Musi, bo te moje, to że wrosł jakoś tak w ten świat tego Fytla i poczuł, że w ten klimat i to jest go Momrot, od tego się zaczęło, ale jeśli chodzi o sama treść książki, no to chyba są takie Ikere Kącki, co są fest zainspirowane życiem, tym, co się richtig zdarzyło, ale są też takie rzeczy, które no, powstały w mojej głowie, w mojej głowie, bo no, to też no nie widać, wszystko mogło się wydarzyć. Fest absurdalne, prawda? To prawda, myślę, że ja nie chcę spoilerować, ale no dzieją się tam rzeczywiście rzeczy szalone. Myślę, że okładka już pokazuje, że pojawia się tam Zeppelin czy Szterowiec i też o niego chciał się, że ciebie zapytać, bo pamiętam, że czytał kiedyś na Wachtyżu twój tekst o koncercie Iron Maiden. I tam na tym koncercie, że dołączył zdjęcie, że na nim był taki fest srogi fliger nad sceną, czy jakiś samolot, już dobrze nie pamiętam. No i że pomyślał, że skoro Iron Maiden, to może też, że jest fanem Led Zeppelin i to wszystko jakoś mi się teoria spiskowo złożyła, więc chciałem się zapytać, skąd ten właśnie szterowiec w tej książce się u ciebie w głowie pojawiał? Wiesz co, to też tak było z tym drugą tajlą. Ja miał najpierw, że miał w planie napisać Orało Sprowek, ale między innymi, że miał taką ideę, co by nas tego Sprowek tyczyła się takiego bezduchu tego sterowca Zeppelina na Fytlu. Ale no, ten wątek, co jest takim głównym wątkiem fytlowskiej apokalipsy, o tych deweloperach, to jest zrobił się na tyle srogi i ta Geschichte tak była rozbudowana, że o tym w książce jest na pierwszym placu, ale ten Zeppelin też chciał każdy tam użyć, prawda? I bez też ten Zeppelin się tam pokazał. A z drugiej strony chciał, że trochę iść taką ala fantastyka, a najbardziej mi się tak ozorta ten steampunk, ten taki może taki steampunk mi się najbardziej pasował do Fytla i tak myślę, że skóry tego ten Zeppelin też wygląda jak wygląda, prawda? Że on jest taki, no nie jest taki jak większość. Właśnie, może nie będziemy za dużo spoilerować, co by zachęcić jak najbardziej do przeczytania książki, ale rzeczywiście to, co się rzuca w oczy, to jest to, że to jest takie richtig moderne i że to często o tym też dzisiaj już godał Marcin Melon, że my o Śląsku często o Rolodzie i Kopuście godomy, a tu jest, choć to jest nasz Śląsk, to jest to miejsce właśnie, na którym lądują jakieś szterowce, na którym dzieje się taka naprawdę richtig
fantastyczna historia, ale też wydaje mi się, że fest korzystasz z jakiegoś takiego właśnie doświadczenia może właśnie starków czy stażyków, podkreślał, że chce słowa, których wcześniej nie znał i w pierwszej i w drugiej tajli i dwa, które mi się fest rzuciły w oczy, to były, już jest tutaj na mojej kartce, próbuję znaleźć, jedno z nich to było określenie na lotka do darta i to była furgacka, o ile dobrze pamiętam, a druga, przepiękne słowo, które żeś chyba 2 razy podkreślał, to był wschód słońca i to był rozwidniok, jeżeli także sobie to dobrze wykminią w głowie, więc chciałem się zapytać, skąd bierzesz te słowa, czy one były dużo na twoim placu, czy może właśnie poprzez jakieś rozmowy ze stażikami je wydobywasz, tak jak Alojzy Lysko kiedyś wydobył brać kogoś na morgi, czyli że ktoś umierał. Wiesz co, fajnie, żeś wspomniał ta furgacka, bo prawie tej furgackiej, żeś nie umiał znośnikaj. Pytał, że się roztomać tych ludzi, ale szukał, że w tych słownikach i tej furgacki, że ich nie znał. To zostało tam, było ode mnie użyte za taką lotka, polską lotkę do badmintona. Do badmintona, ja. Tam jest, grają w te jaja. To jest ta gra, w którą się gra ino w batkach, prawda? Badminton, tak. A badminton te nazwy badmintona to są babindon, różne są. No i ta furgacka to mi moja mama powiedziała, powiem ci, że jak ty to nazwać, bo nie umiem nikaj znosić, a nie słyszę, że nigdy, żeby to idzie po naszemu gadali o badmintonie. Ona powiedziała, no to napisz furgacka, no to najlepiej będzie pasować. I też trochę taki neologizm, moja mama jest twórczynią tego słowa. Tak. To wiem, że dzisiaj nas oglądał profesor Henryk Jaroszewicz, więc jeżeli to ogląda, to może dopisać do słownika i będzie twoja miała jakiś dodatkowy wkład w tenże słownik, w tenże dykcjonarz. A te drugie słowo, co żeś wspomniał? Nie, ja mówię właśnie ta furgacka. Ja myślę, że bo Henryk Jaroszewicz, on jest autorem tych zasad, ale też wiem, że spisuje przeróżne słówka, także jeżeli wciąż nas ogląda, to ino daje znać. A przypomnij mi te drugie słówko. Drugie słówko, to było rozwidniok. Rozwidniok, aha, widzisz, no to pierwszy raz na rozwidniok, żeś trafił w tekstach od Eugena Smieków. O, proszę. Okej, czyli to nie neologizm, ale ja też, że się z nim nie spotkał wcześniej. Ale a propos właśnie różnych ludzi z różnych miejsc, to tutaj, że sobie w książce zaznaczał, pojawiają się bytomski Rod Stewart, pojawia się chorzowski Albano, szombierski Ed Sheeran, jeszcze Andrea Bocelli i Barbara Streisand. I chciałem o to zapytać, czy po pierwsze, czy były jakieś pierwowzory tych postaci, a po drugie, czy w ogóle słuchasz muzyki po śląsku? Bo to jest coś, o ile literatury jest coraz więcej, to takich właśnie trefów muzycznych, wydaje mi się, ino w naszej gotce jest stosunkowo mało. I że chciało to dopytać. Muzyki po śląsku za bardzo nie słucham, bo nie ma metalu za bardzo po no to mało tego jest. No, to jest moja ulubiona sorta muzyki. Ja. Można kiedyś będzie to by na zicher słuchał. No. Czyli pierwowzorów żadnych nie było. Co żeś ci jeszcze miał powiedzieć? Przypomnij mi. Pierwowzorów żadnych nie było. Pierwowzorów, nie. Był taki fest na Ogiewnikach, co mieliśmy sam Erosa Ramazzotiego, który to
kiedy to był cały czas reklamowany na początku jako Eros Ramazzotti, wystąpi u nas w Amendach na feście, a potem się pokazało, że to był chyba bytomski Eros Ramazzotti. Rozumiem, czyli są takie lokalne gwiazdy, celebryty. Uśmiał, wiesz. No fajnie, no, może fajnie śpiewał, ale śmieszne było to, że wiesz, na początku był reklamowany jako Eros Ramazzotti, nie? Dopiero potem napisali, że to jest jednak nasz bytomski Eros Ramazzotti. Rozumiem. No dobrze, to skoro my są już przy języku, no to chciałem o to dopytać. To jest pytanie, które zawsze mi chodzi po głowie. Po jakiemu w ogóle pisać po śląsku? Przecież tych, którzy poradzą czytać po śląsku, jest mniej niż połowa Ślązoków. Tak kiedyś Adam Górecki po naszemu zrobił takie badanie i wyszło mu, że to jest malutki procencik. I więc publiczność czy czytoczy byłoby więcej po polsku. No ale jednak zdecydował żeście, żeby pisać po śląsku. I po jakiemu to? Wiesz co, po pierwsze humor, który ja preferuję, to ma najlepszy klang chyba po śląsku. Myślę, że w żadnym innym języku tak fajnie nie fungował. A druga rzecz, że wiesz co, no podaż też jest taką srogo na rynku tych kryminałów rozmaitych, że jakby się ciężko by się było przebić. A nie ma znaczenia, czy Ślązokowi, albo komuś czym. Jak nie pisze tych książek tyle, co Remigiusz Mróz, tyle on to pisze. 2 na tydzień. Pora na rok na pewno. No. Też, no nie ma szans. Jak ja piszę 3 książki co gadam, 1 książka na 2 lata, albo 3, to ciężko ciężej. było się przebić, wiesz? Ja rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy długo żeś się uczył ślabikorza? Bo to też terowski już to jest dość rozpowszechniony zapis, ale kiedyś jeszcze tak często się go spotkać nie dało. I jak to z tobą było? Jak żeś zaczął w ślabikorzu czytać i pisać? Dość prędko, że trafił na ten ślabikorz i zdawało mi się to fajny pomysł. Zdawało mi się, że to jest fajny pomysł i zaraz, że się zaczął uczyć pisać i na początku mój blog był pisany pełnym ślabikorzem i używał że tych wszystkich proboczków. Ale książka już Kropelnicyny były pisane z użyciem ino tych 2 najczęstszych znaków. No tak też Marcin Melon pisze. Ja myślę, że to jest chyba też leksze do czytaczy, co by to czytać. Myślę, że to jest akceptowane też od językoznawców. Myślę, że jak najbardziej. Jest to w ogóle, myślę, że wszyscy są rad, że w ogóle takie książki powstają i że właśnie mamy coraz większą też różnorodność, że mamy i kryminały, i poezję, i eseje, o których też zresztą Marcin Melon dzisiaj wspominał. Chciałem jeszcze dopytać o blog, bo właśnie wspomniał żeś o blogu, ale parę dni temu żech tam wszedł i żech zobaczył, że tam już się nic nie pojawia na tym blogu internetowym, nie facebookowym, ino internetowym. I czy będzie jeszcze jakoś kontynuacja, czy już teraz wszystko jest planowane pod książki? Wiesz co, myślę, że można kiedyś będzie. Nie chcę krakać, ale jak jest zaś słuszna władza u nas będzie w Polsce, to zaś będzie kupa materiału do satyry politycznej i społecznej. I
I tak to było też na początku, bo mi się fajnie ta satyra pisało, bo to, co się działo w Polsce w ten czas, to no śmiać mi się chciało naprzód. Potem się pokazało, że życie trochę prześcigło ta fikcja, ta moja satyra Nie. i mi się nie chciało tak z tego wszystkiego śmiać, więcej płakać. I trochę żech ustał to robić, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze coś tam wciepnę. Ale rozumiem, że można liczyć na kolejne tajle książki. Czy już pracujesz nad czymś obecnie? Wiesz co, no ja chcę napisać trzecią tajlę Utropów Micyny i myślę, że bo tam też na końcu tej Fydlowskiej Apokalipsy jest jeden z tych wątków jeszcze otwarty, nie ten główny, ale z takich, co mają znaczenie. I chcę ta geschichte pociągnąć dalej. I chciałbym, żeby ta trzecia tajla zawarła, tak myślę, no, na ta chwila, tak sobie myślę, że historia Micyny będzie zawarta tą trzecią tajlą. Chciałem wrócić jeszcze do początku, bo tak jak żech powiedział we wstępie, Micyno i wtorcy, no one pojawiają się w filmie, którego scenariusza byłeś autorem. W wielu wywiadach żeś wspominał, że ta śląsko-gotka cię tam przeinaczyli i że ona w filmie pojawia się w innej, bardziej spolszczonej czy złagodzonej wersji niż żeś ty sobie to planował. Ale chciałem się zapytać, czemu akurat te dwie babeczki, które nie mają tam głównej roli, są ważne, ale nie jakoś fest. We książce stały się w sumie dwoma głównymi bohaterkami. Wiesz co, no, chyba to są te postaci, które mam najbardziej rod z całego tego scenariusza. To jest jedna rzecz. Dwa, że myślę, że one, a najwięcej Micyno miała taki potencjał, co by być takim reprezentantem tej historii Fytla, co by to szło dalej posprawiać ludziom i myślę, że ona miała ona miała największy potencjał, co by bez niej ta geschichte, ta historia Fytla rozbudować. Opowiedzieć wszystkim rozmaite aspekty życia w tym miejscu. Rozumiem. A czy to jest planujesz... taka naturalna społeczna liderka i myślę, że chyba inne postacie nie miały aż takiego potencjału. Rozumiem. Chciałem właśnie jeszcze może ten wątek filmowy pociągnąć. Eli, może jakieś plany a propos właśnie kolejnych może części filmu, tajli filmu. Wiadomo, że we filmie w zasadzie cała historia została domknięta. Też nie będziemy spoilerować, jakie zakończenie w nim jest, ale czy oprócz teraz tej pracy ino literata, ino pisarza romansów planujesz także jakiś scenariusz jeszcze naszkryflać? Coś o romansach my gadali. W sensie powieści. A romanów, ja. Dobra. Nie, wiesz co, chciałbym, jakby to kiedyś miało powstać, to chciałbym, co by to zrobił Ślązok, który ma fest zoca do śląskiej gotki i czuje ten nasz śląski klimat, ale nie zależy mi fest, co by to taki film powstał, bo to myślę, że jak pisze literatura, pisze
romany, to mam 100% kontrola nad tym, nad treścią, prawda? Ja. A jak żeś już powiedział, we filmie po pierwsze zmienili scenariusz, potem jeszcze reżyser powciepował swoje rzeczy, aktory też roztumacie tam po śląsku gadali i tak dalej. No, wiesz, a ja nie miał za dużo do powiedzenia też przy tym wszystkim. Też pierwsza rzecz to musiałbym mieć zagwarantowane, że ten klimat i ten język będzie zachowany w tym filmie. A myślę, że taką gwarancję może mi dać Ślązak. Może się mylę, ale tak mi się zdało na ta chwila. Rozumiem. To jeszcze o niezależności właśnie może dopytam. Może nie tyle o niezależności, ale o współpracach, bo zauważył, że w książce nie było wypisanego redaktora, był wypisany korektor. W pierwszej tajli Kamil Czaiński, a w drugiej Bartłomiej Wanot. I chciałem się zapytać, jak się z takim korektorem współpracuje, bo zdaje mi się, że to jest wciąż taki mało dostrzegany zawód, czy mało dostrzegana praca, ale jest ono, wydaje mi się, że fest potrzebno. Dlatego jak się z taką osobą współpracuje przy tworzeniu książki? Dobrze, że godo, że potrzebno, bo richtig je potrzebno. To są rzeczy, nawet jak autor dobrze zna język, to są rzeczy, w których nie do końca zastosował się do jakichś tam prawideł pisownie tego języka i na takie rzeczy też korektor dawał pozór i FES mi się dobrze współpracowało z Kamilem i z Bartkiem. Myślę, że przy tych. No, Kamil miał mniej trochę tam tych rzeczy, co mi zasugerował poprawa. Troski z Bartkiem więcej tych rzeczy było. Też nie za dużo, ale trochę tego było. Ja się czegoś nauczył. Fajnie my się dogadowali też. Myślę, że to jest z korzyścią do książki, do śląskiej literatury i myślę, że każdy pisarz, co pisze albo coko fabuła, albo dialogi po śląsku, powinien z pomocy takich korektorów korzystać. Fest, prawda, zgadzam się w 100%. Tym bardziej, że wciąż ja przynajmniej jak czasami transkrybuję jakiś wywiad, których żech przeprowadzał, to wciąż czasami się zastanawiam, kiera literka sam wsadzić, wrazić, bo nie jest trzech pewien, więc wydaje mi się, że takie osoby są fest potrzebne. I zmierzając już powoli do końca, chciałem się zapytać, w twojej książce pierwsze i ostatnie zdanie zmieniają wszystko. Pierwsze fantastycznie wprowadza, ostatnie również bardzo ciekawie konkluduje książka, ale dlatego nie można czytać od końca tej książki. Ale tak jak żeś powiedział, zostawiłeś sobie pewna furtka. I czy już masz jakąś ideę, czy możesz coś nam zdradzić, jakie utropy będą, może prześladować to złe słowo, ale będzie miała na swojej drodze Micyno w trzeciej tajli? Wiesz co, Dali, ciężko powiedzieć bez spoilerów, ale Dali będzie miała ważną rolę, Dali ten Fytel będzie w szerokim stopniu zależeć od tego, co ona zrobi. Ale detali bych wolał nie gadać teraz, bo trochę by popsuł nawet nie ta trzecia tajla, ale też odbiór zakończenia tej drugiej tajle.
No właśnie, sam się teraz zastanawiam, czy dobrze, że zdradził, że lepiej nie czytać ostatniego zdania, bo wiem, że są tacy, kiedy teraz zaczną czytanie książki. Prawie od ostatniego bedanki będą czytać. Ja to jest zawsze odwróconą psychologia, czy jak to się nazywa, to nie zawsze dobrze funguje. Jeszcze może ostatnia rzecz, bo jest wiele śmiechów, Jarzech się wiele razy chichrał w trakcie czytania tej książki, ale pojawia się też ino takie wtrącenie, ale wątku bardzo poważnego, sobie ino otworza. W 1951 roku na Grubie Łagiewnika był wielki pożar. Zginęło wtedy 21 grubiorzy, o czym wspominasz. I chciałem się zapytać, właśnie w tej całej takiej klimacie fantastyki, trochę śmieszności, coś powiedział, że to jest fest dużo takiego śląskiego humoru wewnątrz tej książki, ale pojawiają się tam też wątki fest poważne. I chciałem się zapytać, czy to jest historia, którą też ci ktoś opowiedział, bo no sam jej pamiętać nie możesz. Wiesz co, ja poczytam trochę historię Łagiewnik i znaczy ta Geschichte o tych grubieżach, co zginęli i też takich godek z familią na Fytlu. Wiedział, że tam jest ten szyb, byli te już umarte grubieże wyciągane. I to było tam też wiele Fytla. I myślę, że no ja korzystał i książka o takiej historii Łagiewnik napisał, jak się nie mylę, nasz farosz, nasz były farosz z Łagiewnik i tam, że wzmianka o tym zdarzeniu pierwszy raz znał. Trochę, że poczytał w innych miejscach też kogoś, że tam spytał o jakieś detale. No wiadomo, tu jest też to trochę tak skrótowo opisane, ale no też warto się o tym pamiętać, że coś takiego się raz czasu zdarzyło. Zgadzam się i myślę, że właśnie tym bardziej w takich książkach, które mają nas przede wszystkim bawić, takie wątki, które opowiadają o historii, możemy z nich wyciągnąć też trochę więcej, nauczyć się czegoś i to właśnie najlepiej robi wielkoliteratura, także takie romany jak twój, myślę, że są do tego najlepszą furtką. I ostatnie pytanie, już na luźno. Pojawiają się dwie te grupy w twojej książce, którzy są gorsi, patodeweloperzy czy kibole? Bo to mnie fest interesowało. Wiesz co, kibole są tak zżyci z całą kulturą naszej dzielnicy, że ja bych ich, wiesz, ja bych stąd nie wyciepł i to jest normalny taki, to jest koloryt naszej dzielnicy i one muszą być, a tych patodeweloperów lepiej, żeby sam nie było, też odpowiedź jest, to jest chyba klar. Super. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Teraz, Teroski, posłuchamy sobie audiobooka, również oczywiście wydawnictwa Silesia Progress, Leosz Kysza, Sudetenland. Zapraszam do słuchania. Jeszcze raz Festi dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.
Václav Havel w Berlinie i Monachium. Spotkanie z M. Gerlachem. Konferencja prasowa. Berlin. W stolicy NRD wydano wczoraj wspólną depeszę prasową o wizycie prezydenta CSRS Václava Havla. Václav Havel na wczorajszej konferencji prasowej w Berlinie wyraził nadzieję, że Niemcy wschodnie i zachodnie osiągną porozumienie co do swojej przyszłości. Czechosłowacja graniczy z NRD i RFN na bardzo długim odcinku. Niemcy praktycznie nas otaczają. Muszą jednak sprawić, by ich sąsiedzi przestali się obawiać przede wszystkim myśli wielkoniemieckiej. Demokratycznych Niemiec Europa nie musi się bać. Mogą być tak duże, jak tylko chcą. Václav Havel spotkał się wczoraj po południu w Monachium z prezydentem RFN Richardem von Weizsäckerem oraz kanclerzem Helmutem Kohlem. Równocześnie doszło do spotkania M. Kalfy i J. Dienstbiera z ich zachodnioniemieckimi odpowiednikami Helmutem Kohlem i H.D. Genscherem. Następnie odbywały się rozmowy delegacji CSRS i RFN. Głównymi tematami były stosunki bilateralne między Czechosłowacją a państwem zachodnioniemieckim oraz aktualne kwestie ogólnoeuropejskie. Jak mawia mój rzecznik prasowy, W. Hansel, zawsze coś tracimy, a coś zyskujemy. Ja dziś straciłem zapalniczkę, ale zyskaliśmy wiele, powiedział Václav Havel dziennikarzom po powrocie ze swojej pierwszej podróży zagranicznej. Jednodniową wizytę w NRD i RFN nazwał udaną. Jesteśmy bliskimi partnerami i nie trzeba było wiele tłumaczyć. Na nasze pytanie, czy planuje wkrótce odwiedzić również Moskwę, Václav Havel stwierdził, że pojedzie do ZSRR, jeśli zostanie zaproszony. Dodał, że przygotowywane są kolejne jego podróże zagraniczne. Lidowa Demokracja. Dziennik Czechosłowackiej Partii Ludowej. Środa, 3 stycznia 1990. Cholera jasna. Zaklął fotograf. Wychodziliśmy z knajpy jako jedni z ostatnich. Była za 10:07. Demonstracja miała rozpocząć się o pełnej godzinie, ale już teraz rynek był wypełniony ludźmi. Zatrzymaliśmy się na skraju tłumu, podczas gdy inni wychodzący z lokalu organicznie się z nim zlewali. Przeważali mężczyźni w dojrzałym wieku, koło 50 czy 60. Wszyscy identyczni, cisi i zamyśleni. Ale na placu widać było też dużo kobiet, głównie starszych, choć nie brakowało młodych. Niedaleko od nas stała grupka nastolatków i nastolatek w dżinsach, które miały pankowe naszywki. Popijali tanie wino. Zieloną butelkę poznałem od razu w akademiku, piłem tego więcej, niż dałbym dziś radę. Jedna z dziewczyn miała nie tylko kurtkę z napisem Punk's Not Dead, ale również czerwonego irokeza. Pewnie przyszli tylko popatrzeć albo traktowali to jako happening. Kurwa, potrzebuję się dostać wyżej. Nie spodziewałem się. Jasne, że się nie spodziewał. Jedyne, czego Bociek się kiedykolwiek spodziewał, to premie i dziewczyny bez staników. Ale ja też się nie spodziewałem. Cały bruntalski rynek był wypełniony ludźmi. Słońce wisiało nisko nad horyzontem. Ludzie stali niespokojnie, palili papierosy, rozmawiali. W większości po niemiecku, a ściślej mówiąc dialektem sudeckim. Uczyłem się niemieckiego na uniwersytecie, ale gdybym nie mieszkał w tym regionie, niewiele bym rozumiał. Co trzecie słowo tutejsi Niemcy wymawiali inaczej niż ci z Niemiec. Heinrich Heine zszedłby na zawał, gdyby usłyszał, jak recytują Lorelai. Przyszedł tu chyba cały Bruntal, powiedziałem do Nawary. Wzruszył ramionami. Wyglądał na jeszcze bardziej bezradnego niż wtedy, gdy spotkaliśmy się w gospodzie Frankego. Tyle ludzi tu nawet nie mieszka. Musieli przyjechać z okolicznych wiosek. Tam żyje najwięcej Niemców. Podrapał się po brodzie, na której rosło mu kilka cienkich włosków. Poprawił się w ostatniej chwili. Oczywiście chciał powiedzieć Szkopów. Praktycznie każdy używał tego słowa. Romowie zawsze byli Cyganami, a Niemcy sudeccy Szkopami. Większość traktowała to jako wyzwisko, ale podobnie jak w przypadku Cyganów,
Zdarzało się, że niektórzy sami się tak określali. Koniec końców wyraz szkop był świadectwem tego, że są rdzennymi mieszkańcami, bo pochodził od wyrażenia z kopców, czyli z gór. Niemcy byli ludźmi stąd, z gór, z Sudetów. Ile osób mieliście na demonstracji forum? Spytałem, ignorując jego zakłopotanie z powodu niewłaściwego słowa. 1/3 tego, przyznał niechętnie towarzyszący nam blondyn. Potrzebowałem chwili, żeby przypomnieć sobie jego nazwisko. Rak. Ej, dałoby radę wejść do któregoś z tych mieszkań? Bociek wskazywał ręką najwyższe piętro kamienicy po przeciwnej stronie placu, gdzie z otwartych okien wychylali się mieszkańcy obserwujący zgromadzenie. Na całym rynku nie było chyba ani jednego zamkniętego okna. Twarz fotografa znów nabrała podirytowanego wyrazu, który wcześniej zniknął dzięki polędwicy i 3 piwom na mój koszt. Moja ciotka tam mieszka, może super, idziemy. Bociek ruszył naprzód, nie dając Rakowi dokończyć. Chwilę zajęło, zanim działacz forum ośmielił się mu wytłumaczyć, że idzie w złym kierunku, bo jego ciotka mieszka po drugiej stronie placu. Entschuldigung, krzyknął fotograf do grupki nastolatków blokujących przejście, a ja się ucieszyłem, że strofuje też kogoś innego. Po chwili sam powtórzyłem jego okrzyk. Razem z Nawarą i Hynkiem próbowaliśmy dostać się jak najbliżej podium, co nie spotkało się ze zrozumieniem tych, którzy zajęli tam miejsca wcześniej. Jestem dziennikarzem, proszę mnie przepuścić. Ostatecznie działało najlepiej, chociaż działacze forum też próbowali tłumaczyć, że powinni zostać przepuszczeni. Wyjątkiem była jedna emerytka oparta o laskę i jednocześnie podtrzymywana prawdopodobnie przez swoją córkę. Nasza prośba spotkała się z obojętnym wzruszeniem ramion. Nie było innej opcji. Musieliśmy ją obejść. Starych ludzi było tu rzeczywiście najwięcej. W końcu podium przestało ziać pustką. Pojawił się na nim mężczyzna po 40 i ludzie na placu ucichli. Nie trzeba było żadnego gestu, żadnego słowa, by wszyscy, którzy do tej pory głośno dyskutowali, plotkowali czy wymieniali się banalnymi uwagami, których strzępki docierały do mnie, gdy przedzieraliśmy się przez coraz gęstszy tłum, sami z siebie nagle zamilkli. Stojący obok nas mężczyzna w ortalionowym płaszczu i niebieskiej czapce z logo firmy Tatra zapomniał nawet o paleniu. Trzymał w ręce żarzącego się Marsa i czekał. Uwe Bittmann, zaszeptał mi do ucha Nawara. Przypomniałem sobie, że już słyszałem to nazwisko. W gospodzie mówiono, że to organizator dzisiejszego spotkania. Choć trudno tę ogromną manifestację nazwać spotkaniem. Mężczyzna na podium wziął do ręki mikrofon położony na jedynym głośniku i włączył go tak, że rozległo się trzeszczenie. Uwe wyróżniał się przede wszystkim ubiorem. Nie pasował do tutejszego świata dresów, sztruksu i ortalionu. W Pradze i Ostrawie noszono już dżinsy i inne ciuchy, będące ostatnim krzykiem mody, przywiezione z Zachodu albo z Polski, gdzie szybko nauczono się podrabiać zachodnie wynalazki modowe, ale w Bruntalu to była jeszcze rzadkość. Bittmann nie pasował do żadnego z tych trendów. Miał na sobie czarne, płócienne spodnie przypominające te po moim dziadku, które kazano mi włożyć na maturę, a potem jeszcze na absolutorium, białą koszulę oraz długi czarny płaszcz rozpięty z powodu ciepłej pogody. Był krótko ostrzyżony, mniej więcej na 0,5 centymetra, ale za to włosy rosły mu na całej brodzie. Dobry wieczór, przywitał uczestników po niemiecku i odkaszlnął. Mówił w miejscowym dialekcie. Nikt nie odpowiedział. Tłum dalej milczał. Wszyscy jak gdyby czekali na to, co się wydarzy, by dopiero wtedy odpowiednio zareagować. Spojrzałem na Nawarę. Słuchał ze wpół otwartymi ustami, był pod takim samym wrażeniem jak pozostali. Tyle osób zebrało się na tym placu po raz ostatni w październiku 1938 roku, gdy tutejsi mieszkańcy zadecydowali, że kraj ich przodków, ziemia, którą przez wieki zagospodarowywali, należy do nich i nie będą się przed nikim za to wstydzić ani schylać głowy. Nasi przodkowie wyrwali to miejsce dzikiej przyrodzie, by kolejne pokolenia znalazły tu swój dom.
Oni oddali tej ziemi pot, a my krew. Nasza krew została przelana najbardziej. Nasza krew podlewała i użyźniała tę ziemię. Teraz nadszedł czas znów powiedzieć głośno: to jest nasz kraj rodzinny. Ostatnie słowo powtórzyli po nim wszyscy zebrani. Heimat. Nie krzyczeli, nie skandowali, tylko cicho i spokojnie, z niemal nabożną czcią kilka razy powtórzyli. Ja pierdolę. Wymsknęło się na Warze, gdy to usłyszał. Zbladł, co zważywszy na to, że był na co dzień dość blady, musiało oznaczać, że jego organizm doznał prawdziwego szoku. Co w tym, zanim zdążyłem dopowiedzieć złego, Bitman kontynuował. Dziś Czechosłowacja, podobnie jak wtedy, znalazła się w poważnym kryzysie. Słowacy mówią dziś o autonomii, w Pradze z kolei domagają się demokracji. Demokracja oznacza wolność i prawa narodowe, które przez ostatnie 100 lat ciągle nam się po kawałku odbiera. Dlatego przyszedł czas, by się o nie upomnieć. Niezależnie jaki będzie wynik wyborów, niezależnie na kogo będziecie głosować, ważne, że tak samo jak ja wiecie, że to jest nasz kraj rodzinny. Ostatnie słowo wypowiedział tym razem o wiele głośniej, a tłum na placu powtórzył. Heimat. Mężczyźnie stojącemu obok nas papieros wypadł z ręki. Zauważyłem łzy w jego oczach. Nie ocierał ich, tylko powtarzał to jedno słowo. Heimat. Nie był jedyny. Muszę z nim zrobić wywiad, to jest... Zdezorientowany Nawara pokręcił głową. Naszą uwagę przykuł nowy mówca na podium. Był o kilka lat starszy od Bitmana, a każdy element ubrania wskazywał, że przyjechał z zachodu. Buty, spodnie, skórzany pasek ze srebrną klamrą, koszula, jakiej pół roku temu nie można było dostać nawet w Peweksie, a teraz polscy cinkciarze w Głuchołazach chcieli za jej podróbkę 1/3 mojej miesięcznej wypłaty. Marynarka taka elegancka, że takiej nie miał w szafie nawet premier Strougal. I do tego błyszczący zegarek. Założyłbym się o pozostałe 2/3 wypłaty, że był made in Switzerland. Uśmiechnął się. Przybrał tak szeroki uśmiech, jaki znamy tylko z telewizji, z teledysków Toma Jonesa albo konferencji prasowych George'a Busha. Dziwne wrażenie. Ludzie w Czechosłowacji nie mieli w zwyczaju szeroko się uśmiechać. Albo mieli poważne miny, albo śmiali się do rozpuku jak publiczność na wieczorach sylwestrowych z Władimirem Mensikiem. Do promiennego uśmiechu zdolna była tylko Helena Wądraćkowa i Hanna Zagorowa. Nikt inny tego nie potrafił. Tak jakby człowiek socjalistyczny mógł być tylko poważny lub rechotać na całego, klepiąc się po udach. Kraj rodzinny. To brzmi tak pięknie. Również dla mnie, bo to i mój kraj rodzinny. Urodziłem się tutaj 1 marca 1944 roku. Nie pamiętam ze swojego kraju rodzinnego niczego i wiele lat minęło, zanim matka była w stanie opowiedzieć mi o nim i o wszystkim, co wydarzyło się, gdy go straciliśmy. O obozie przejściowym, o żołnierzach sowieckich gwałcących kobiety, o czeskiej gwardii rewolucyjnej rabującej co się dało i w końcu o tym, jak jeden z nich zastrzelił mojego ojca, który sprzeciwił się przemocy i stanął w obronie tych, którzy nie byli w stanie sami się bronić. Potem mamę i mnie wsadzili do pociągu, który wywiózł nas do Bawarii, a ja już nigdy nie zobaczyłem swojego kraju rodzinnego. Ale dziś przychodzi dzień, gdy czuję, że powróciłem do domu i wierzcie mi, że nie chcę go już nigdy opuścić.
Ja taky nie slyším. A, tak. Ahoj. Peter slyszę, a ja jestem słuchać, Peter? Já tě slyším, ale já Martina taky neslyším. Podle ikonky má vypnutý mikrofon. No, já to jsem mu písal, ale ups. Myslím, že to není technická věc, ale To software. jest bardzo zabawne, bo tak faktycznie wymutowany. Jorzech takie mądre rzeczy teraz godał i już nie powtórzę. Same głupoty. Rodwo z Witą na ostatnim kąsku naszego dzisiejszego święta Śląskiej Republiki Książki. Godał, że mamy terowski tref z literacką gwiazdą Leoszem Kyszą, który jeszcze wczoraj czy przedwczoraj w czeskiej telewizji brylował, jak to się ładnie po polsku mówi, a dzisiaj brylował będzie w towarzystwie innym, bo w towarzystwie śląsko-polskim. Cieszę się, Leoszu, że jesteś z nami. Dziękuję, Peter, że ty zresztą jako współorganizator masz obowiązek tutaj być, ale jednocześnie zadeklarowałeś się, że będziesz pełnił rolę tłumacza. Zdarzać się i w tej roli występować, jak w wielu innych znakomitych. Gromadzi nas dzisiaj tutaj książka, którą ja chyba dosyć dobrze wyeksponowałem w kadrze. Gromadzi nas powieść Sudetenland i o niej dzisiaj sobie będziemy rozmawiać. Jest to duże wydarzenie literackie. Ta książka dla mnie słuchałem w zasadzie z wielką przyjemnością. Państwo przed chwilą też mieli tą przyjemność posłuchać sobie lektora Michała Podsiadły i przenieść się na rynek w Bruntalu. No, chyba tyle mogę zaspoilerować, że chwilę później po tym fragmencie dzieją się tam krwawe sceny. Tak, tyle mogę powiedzieć. Dużo się dzieje w tej powieści, ale zanim sobie do niej przejdziemy do książki, to chciałem jeszcze się odnieść do rzeczywistości, do tak zwanych spraw bieżących. Otóż dotarły do mnie słuchy, że jesteś Leoszem od wczoraj dumnym laureatem prestiżowej czeskiej nagrody. Czy mógłbym cię zachęcić do pochwalenia się nią? Dziękuję bardzo. Peter nie wie tego. To jde o Lidowe Nowiny, to wiem. Tak, gratuluję. Dziękuję bardzo. Ona to jest nagroda czytelników, bo ona ma, to jest nagroda ekspertów i nagroda czytelników. I my mamy tak nagrodę czytelników, bo za dużo ludzi głosowało dla nas, a w nagrodzie ekspertów to jest nowe wydanie Miltona, Straceného raje. Jak jest to po polsku? Stracený raj? Raj utracony, tak. Milton. Co je zajímavé, tak budu mluvit teda česky, když už tu máme Petera. Moje polština je hrozná, když nemám v sobě 2-3 vodky. Tak zrovna uspěl vlastně třeba Zbyšek Rokita a získal dělené 5. místo. Jeho Odřaně, kteří nedávno vyšli v Česku, jsou tady velmi úspěšní. Nevím, jak komerčně, ale určitě jsou velmi úspěšní, co se týče jakoby odezvy intelektuálů nebo novinářů. To będę tłumaczył fragmentami. Mówiliśmy o nagrodzie czytelników dla Leosza czy Franciszka Kocety, bo to jest książka, która pod pseudonimem jeszcze jako Fantastyka razem z partnerką Krystyną Sniegoniową wygrała nagrodę czytelników. Natomiast na nagrodę jury tych eksperckiego dostał Raj utracony Miltona, ale Leosz Kysza mówi, że 5. miejsce w tej kategorii zyskała czeskie wydanie Odrzani Zbigniewa Rokity, czyli znowu przechodzimy tu do wątku śląskiego i Leosz nie wie, jak komercyjnie ta książka w Czechach jest w tej chwili popularna, ale według ekspertów zyskała bardzo duże uznanie.
No, to jest bardzo ciekawe. No nie wiem, czy autor Zbigniew Rokita się tym wyróżnieniem chwalił. No, przegrać z Johnem Miltonem to żaden wstyd. Jeszcze z 3 na pewno wielkiej klasy pisarzami czy pisarkami. No właśnie, powiedziałeś, że już wspomniałeś, wszyscy, którzy cię czytają, wiedzą, że występujesz w różnych konfiguracjach pisarskich, raz jako ty, jako Leosz Kysza, raz jako Franciszek Kotleta. Chciałem zapytać cię o te momenty przejścia, czy ja tutaj tak zerkam, bo dlaczego tak zerkam? Bo szukam w swojej bibliotece Fernando Pessoa, którego pewnie doskonale znacie, portugalskiego pisarza, który występował pod kilkunastoma pseudonimami, zmieniał style jak na zawołanie. Czy u ciebie też to z taką łatwością przychodzi? Určitě. Mám překládat tež otázky, nebo jen Otázky určitě netřeba, já myslím, že publikum rozumí polsky a já taky. Já to mám tak, že skvěle rozumím, myslím si, že úplně všechno, ale s jazykem je to horší, tak to víš. Jakoby není to vůbec problém. Nemám vůbec problém přecházet prostě do psaní akční fantastiky jako Kotleta nebo do stylu, kdy píšu Sudetenland nebo Syndikát. Ony ty styly jsou trochu jako jsou si blízké, není to úplně jako diametrálně odlišné, takže s tím vůbec nemám problém. Tak, oczywiście nie mam problemu pisać fantastykę akcji jako Franciszek Kotleta. Nie mam problemu przechodzić na styl Sudetenlandu czy Syndikatu. To jest druga książka, która jeszcze po polsku się nie ukazała, a wyszła pod nazwiskiem Leosz Kysza. Te książki jednak styl pisania nie różni się aż tak mocno pewnie jak u wspomnianego przez ciebie autora. Dobrze, to w takim wypadku chciałem dopytać o, no już może się skierować właśnie w stronę Sudetenlandu i chciałem zapytać o twoją zawodową przeszłość. Otóż dowiaduję się z informacji medialnych, że jesteś byłym dziennikarzem a głównym bohaterem Sudetenlandu jest też dziennikarz Daniel Lichtke. Powiedz, czy to jakiś rodzaj twojego alter ego? W opisie przeczytałem, że jako dziennikarz jeszcze, czyli w tym swoim poprzednim życiu zajmowałeś się sprawami jakimiś ciemnymi, sprawami półświadka. Czy to pomagało ci przy skonstruowaniu tej postaci właśnie Daniela Lichtke? Určitě, ale nejsem to. Není to tak, že bych se jako do té postavy nějak stylizoval. Spíš je to taková jako esence různých lidí, které jsem potkal při té práci. Oczywiście, ale nie jest to tak, że w tej postaci Daniela Lichtke się stylizowałem na siebie. To raczej jest esencja różnych osób, dziennikarzy, których poznałem. Ale ta postava toho fotografa jako novin, který pořád se fotí jenom nahý holky a nic mu není jiný dobrý, tak takovýho fotografa jsem samozřejmě potkal. No. A ta postać tego fotografa, który też na audiobooku się pojawił, który chciałby tylko gołe kobiety fotografować, a nic mu nigdy nie pasuje, to takiego fotografa faktycznie w życiu spotkałem. Já myslím, že v novinách žádní jiní nepracují. Myślę, że już nie pracuję w dzienniku. Ne, jakože takový nikdy jiní v novinách nepracovali fotografové. Aha, że jest taki nie do podrobienia, że taki inny nie pracował nigdy w gazetach. No właśnie, ja się trochę za późno urodziłem, więc te realia lat 90. znam o tyle, o ile, czyli nie aż tak bardzo, pamięć tutaj nie sięga, ale no czytając swoją książkę i właśnie gdy portretujesz te przedstawicieli różnych zawodów, między innymi tego fotografa, to też miałem takie przeświadczenie, że na pewno tak to mogło wyglądać, że osoba, która nie zawsze rwie się do roboty, to myślę, że w wielu redakcjach występowała. Chciałem zapytać cię tak może zupełnie najogólniej, ale z taką pełną ciekawością,
o Sudetenland. Co to jest za kraj? Nie mówię o kraju z twojej powieści, o akcji twojej powieści, tylko chciałem zapytać, co to jest za kraina ten Sudetenland, gdybyś mógł ją tak przybliżyć w paru słowach polskim czytelnikom i czytelniczkom, może właśnie tym nawet oddalonym tutaj od polsko-czeskiej granicy. No, to je vlastně hrozně těžká otázka. Já si myslím, že i Peter by na ní jako odborník odpovídal, myslím si, že několik hodin. Určitě je to vlastně název, který má strašně moc významů, jako politický název, politické významy, geografické významy, často jako významy, které se týkají nějaké identity, ale to Sudecké pohoří opravdu to jako název, který vlastně se táhne až k Ptolemájovi a je to opravdu jako vlastně oblast, řekněme, Slezska. A na té české straně, na polské straně je to vlastně celá tato oblast jako těch našich hor, a když říkám, tak myslím Jeseníky třeba, a které se opravdu táhnou až jako dolů, jako opravdu dál pod Bruntál a až skoro k Olomouci a naopak vlastně dál jako do Polska. Takže no, dalo by se o tom napsat asi jenom 8 knih na tu otázku, kterou si položil. To jest bardzo skomplikowane pytanie. Na te pytanie można by godzinami odpowiadać, bo tu się nakłada wiele kwestii. Kwestia, co to są Sudety politycznie, geograficznie, tożsamościowo. Te pogranicze sudeckie się ciągnie i po polskiej, i po czeskiej stronie. Od Jesenników po Brunta, czy nawet Omuniec, znowu przechodząc na Polskę, jest częścią też częściowo Śląskiem, więc na to można by napisać 8 książek, na samo to twoje jedno pytanie i pewnie też by nie wyczerpało tematu. Marcin, jesteś? Tak, przepraszam. Przecież to nie przeszkadza w zadaniu pytania. Ja zapytałem o ciekawy historyczny moment w Czechach, tak zwaną aksamitną rewolucję. Spojrzałem autorowi w metrykę, tak? I wiem, że w jakiejś mierze musiałeś to odnotować w swojej pamięci. Czy to mocno się przekładało na twoje pisanie tutaj tej powieści, czy raczej to było tylko takie miźnięcie, takie naskórkowe to była ta pamięć, a raczej bazowałeś na archiwach, żeby oddać jakoś kolory tej epoki. Czytając komentarze polskich internautów, recenzentów tej książki, no to się odnosi wrażenie, że to na pierwszy plan się wybija, że te lata 90. zostały prawie że 1 do 1 oddane, więc to raczej twoje wspomnienia, czy warsztat tutaj historyczny? Obojí dohromady. Já jsem ty 90. léta prožíval jako kluk, takže jsem je hodně nasával, hodně jsem jimi žil, ale samozřejmě jsem studoval materiály, koukal jsem se na tehdejší televizní záběry, reportáže, opravdu jsem jako nakoukal a na hodiny, desítky, stovky hodin různých pořadů a taky samozřejmě jsem přečetl, vzal jsem si vlastně kompletní několik novin a přečetl jsem si celý ten rok 90 v novinách, den po dní. A je to hrozně vtipné, protože já jsem tam používal ukázky z tehdejšího tisku. Každou kapitolu vlastně uvozuje článek z tehdejšího tisku, který jakoby měl těm čtenářům navodit atmosféru. A bylo to hrozně vtipné, protože ta doba byla tak podivně zvláštní a v mnoha lidech nerealistická. A ještě ti novináři psali jazykem, který jako dneska už se v Česku vůbec nepíše, a už vůbec ne v novinách. A byl takový jako hodně naivní, takový hodně se obracel ke čtenářům. Tak to bylo docela vtipné, protože moje redaktorka první ty články jako začala přepisovat, že jsou divný, že jsou špatně napsaný. Takže pak jsem musel teda jí říct, ne, to je prostě přímo jako 1:1 z tehdejších novin. A někteří recenzenti teda v Česku potom jako psali, no, ty vymyšlené články jsou nějaké divné.
Była to trochę mieszanka jednego i drugiego, no bo byłem chłopakiem dorastającym w tym 89 czy 90 roku, ale też dużo przygotowywałem się, studiowałem i zapisy z dzienników telewizyjnych z tamtych czasów, czy różne kroniki filmowe. Przeczytałem wiele gazet z lat 90. I wykorzystując prasę z tamtych lat, no dochodziło do takich komicznych sytuacji, bo każdy rozdział zaczyna się fragmentem jakiejś gazety, która ma oddać klimat ówczesnych czasów. To był on pisany takim językiem, którego dzisiaj się już w Czechach nie używa, dosyć naiwnym, apelującym do czytelników, i moja redaktorka, jak czytała pierwszy raz moją książkę, to zaczęła przepisywać te artykuły, mówiąc, że no, one jakoś tak dziwnie brzmią, a Leosz mówi, nie, no to brzmią, ale to jest 1:1 przedruk z tamtych czasów, to nie ja pisałem. A mimo to później, jak książka się już ukazała, to też recenzje czeskie były bardzo często takie, że czepiały się właśnie tych artykułów, że jakiś taki dziwny język jest tam użyty w tych wyinkach prasowych. No, to bardzo ciekawe, bo ja też jak czytałem, słuchałem, to się właśnie zastanawiałem, skąd te teksty, czy one są, no widać jakiś taki no, nasycony język, no dzisiaj się już tak nie pisze, no jedno ze spotkań Śląskiej Republiki Książki było z redaktorem naczelnym magazynu, portalu Śląska Opinia, no i właśnie mówiliśmy, jak te media się zmieniają, więc no może to jest ciekawy temat, bo byłeś dziennikarzem i chciałem cię zapytać, czy w dzisiejszych mediach byłbyś w stanie jeszcze się odnaleźć, czy to jest już tak brudna woda, że nie chciałbyś do niej wchodzić? Jsem rád, že jsem zažil tu novinařinu ještě opravdu před 20 lety a dneska jsem rád, že už se v ní objevat nemůžu. Občas se mi ozývají staří kolegové a už vesměs říkám, že ne, no, že už bych vlastně nebyl schopný dneska se v těch médiích pohybovat. No, já jsem mimo ně skoro 10 let, takže už je to vlastně úplně jako jiná atmosféra, jiný způsob práce, než jsme dřív my byli zvyklí. No. Pracowałem jako dziennikarz, zaczynałem przed 20 laty i faktycznie to były inne czasy i dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy jestem zadowolony, że już nie muszę być dziennikarzem, skończyłem przed 10 laty, niekiedy odzywają się koledzy, czy bym nie chciał wrócić, ale widząc, jaki jest inny sposób pracy, jak się te media zmieniają, to ja jestem zadowolony, że jestem tu, gdzie jestem i nie muszę wykonywać już pracy dziennikarza. V tom je jenom taková třeba zajímavá věc, že v Česku, myslím si, že i ten úspěch toho Zbigněva Rokity spočívá v tom, že pořád ještě tak trošku se jako ti intelektuálové u nás jako dívají na polskou reportáž novinovou, která má ještě pořád jako zvuk, pořád má nějakou kvalitu a to jako něco, co u nás už jako úplně zmizelo. I tu też może sukces Zbyszka Rokity w Czechach na tym polega, że intelektualiści czescy patrzą nadal na tą polską szkołę reportażu jako taki wzór, którego dzisiaj już w Czechach nie spotyka się. Takiego pisania jak reportażu, jak w Polsce, już po czeskiej stronie niestety nie ma. To ciekawe zdanie, nie wiem, czy Zbigniew Rokita nas ogląda, jest jakieś prawdopodobieństwo. Jakby się odniósł do tego, że jest reprezentantem Polskiej Szkoły Reportażu. Tak, chciałem wrócić do krainy Sudetenland. W powieści pojawia się takie zdanie, no nie zapisałem sobie go, nie zacytuję dosłownie, ale już po obejściu, już po tym, jak wyglądał dom, czy okolice domu, było widać, czy to jest po czeskie, czy to jest niemieckie, po niemieckie, czy to jest niemieckie, czy czeskie, czy to też jest tak jakby z twojego wspomnienia, z twojego dzieciństwa, że te różnice rzucały się już na pierwszy rzut oka, że to jest czeskie, to jest niemieckie? Tohle pořád je. Přijeďte do Čech, projděte se kolem Ostravy, anebo dojďte do Hlučína, kde jsou takzvaní Pražáci. Peter to asi líp vysvětlí.
A opravdu já vždycky říkám, zavažte mi oči, odvezte mě na Pražskou a já vám řeknu, že jsem na Pražské. No. To do dzisiaj tak jest. No, jak pojedziecie w okolice Ostrawy, czy dokładnie Hulczyna, tam gdzie to się po czesku mówi na to Prajsko, na ten kraj kulczyński, to ja mówię, że zawiążcie mi oczy, zawieźcie mnie gdzieś z zawiązanymi oczami i ja wam powiem, czy ja jestem w Prajsku, w kraju hulczyńskim, czy nie. Te różnice są do dzisiaj jeszcze cały czas widoczne. Wspominaliśmy tu już o Zbigniewie Rokicie i jego książce. Widziałem, że recepcja twojej książki w Polsce też się jakoś odnosi do tego. Komentatorzy piszą o tym, że ta historia Sudetenland jakoś można ją odnieść do polskich ziem odzyskanych, tak? Rozumiesz te podejście, ziemie odzyskane, tak? Czyli to, co Zbigniew Rokita w Odrzani opisuje. Myślisz, że takie coś, że takie porównanie, taka paralela może pomóc właśnie w dotarciu do czytelników różnych części Europy, bo wiemy, jak się ta mapa Europy poruszała po 1945 roku. Myślisz, że to może pomóc we wzajemnym zrozumieniu? Určitě to má nějaký přesah. Mě to vlastně až překvapilo, jak to rezonuje jako mezi polskými čtenáři. Ale je potřeba si jako uvědomit, že vlastně ta historie je velmi podobná, co se týče těch obyvatel, protože ta hranice samozřejmě v minulosti byla prostupná. Měli jsme tady nějaká jako slezská knížectví, to znamená to, co dneska je součást Polska, vlastně bylo nějakou samostatným knížectvím, které bylo chvilku pod Čechy, chvilku pod Poláky, chvilku to fungovalo naprosto bez problémů dohromady. To znamená, že ona samozřejmě to, jak dneska vnímá tu hranici jako velmi tvrdě, velmi jako jasnou, danou tou poválečnou historií, tak v minulosti nebyla. To znamená i ta jako nedávná minulost, ty zásahy prostě do těch kultur, do těch oblastí, do těch společenství, do těch lidí, kteří tam žili, tak jsou jakoby podobný. Zároveň si myslím, že to určitě jakoby může mít nějaký jako zajímavý zásah zase na potomky těch jako lidí, kteří museli odejít. Pořád se bavíme o 3 milionech lidí, kteří odešli jenom z Československa nebo z toho českého pohraničí a kteří jsou dneska někde v západní Evropě. Možná by to i jako jim mohlo nějakým způsobem pomoct, ale určitě je to vidět, že ta historie je společná. Je to vidět na těch reakcích prostě z Polska, že vlastně ten příběh vnímají úplně stejně jako lidi na té české straně hranice. Tak, no ta historia jest po obu stronach dosyć podobna i ma te wpływy też kulturowe przez wieki były dosyć podobne. Nawet trzeba powiedzieć, że to, co dzisiaj uważamy za taką ciągłą i stałą granicę polsko-czeską, no to przecież kiedyś Śląsk był po obydwu stronach i to było jedno księstwo, które było chwilę też w koronie czeskiej, później w innych państwach. Więc te wpływy i te kształtowanie się przez wieki tej tożsamości tej ziemi było bardzo podobne. Wysiedlenia też po obu stronach podobne, no na przykład z Czechosłowacji ówczesnej no wysiedlono ponad 3 miliony Niemców, którzy gdzieś po Europie Zachodniej są osiedleni. Podobnie na ziemiach tych właśnie Śląska czy Pomorza u nas, czy tam te liczby jeszcze były chyba większe. Więc te ziemie są podobne, a ja dopowiem teraz jeszcze jedną rzecz, jak już jesteśmy przy Odrzani i Sudetenlandzie, taką ciekawostkę w ogóle przypadkową, że Leosz tego samego dnia ogłosił, że pisze Sudetenland, gdy Zbyszek Rokita na Facebooku ogłosił, że pisze Odrzanie. Tego samego dnia obydwaj ogłosili że piszą te książki i tak, myśmy się tam z kilkoma osobami śmiali, że te książki są jakby takimi odbiciami z dwóch stron. No jedna jest reportażową, druga jest beletrystyką, ale jakby traktują o podobnych spotkaniach. No i też chrzest książki Sudetenland w Opolu na targach, czyli pierwsze spotkanie prowadził Zbyszek Rokita i też było zatytułowane to Odrzania spotyka Sudetenland, czy Sudetenland spotyka Odrzanie, więc no tych paralel faktycznie jest dosyć dużo. Tak, byłem na tym spotkaniu, pamiętam tą świetną rozmowę, no to pokazuje, że jest możliwe wzajemne zrozumienie
jak się spotkamy w 4 oczy, albo w wiele oczu, ale chciałem zapytać, czy jest możliwe takie prawdziwe porozumienie, no, czytając niektóre fragmenty książki, no, tak jakby te opisujące nienawiść, która toczyła Czechów, Niemców w różnych konfiguracjach, no nie sposób, no to tu spotykamy się z historią alternatywną, no ale wiemy przecież, że tak jest, że tak bywało. No ja chciałem zapytać, czy ten, tak jakby ten żar nienawiści, on już wygasł? Tobie się wydaje, że to już jest jakiś, on się tylko tli, albo właśnie, albo aż tli i jest możliwe cały czas rozdmuchanie jego. No my to na Śląsku widzimy no, codziennie. Politycy oczywiście rozgrywają sobie to na swoją modłę. Dochodzi do jakichś takich absurdalnych historii, kiedy na przykład zmianę, znaczy tabliczkę czy na moście we Wrocławiu podnosi z niemieckim napisem, czyli takim jak sprzed kilkudziesięciu, 100 lat, podnosi się do sprawy, do rangi zdrady wręcz narodowej i tu dużo takich przykładów można podawać. Czy ty czujesz, że to już jest tylko taki ogienek nienawiści, czy widzisz w tym coś jeszcze większego i niebezpiecznego? Teď je to takový test, protože vlastně poprvé od druhé světové války by se měl, nebo vůbec poprvé vlastně v historii v podstatě by se v Brně v létě měl konat sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu, což je vlastně sdružení právě bývalých obyvatel, německy mluvících obyvatel Sudet, kteří byli vyhnáni z Československa po roce 1945. Město Brno a různé organizace v Brně vlastně pozvali do toho Brna jako nějaký akt smíření. A teď samozřejmě v okamžiku, kdy vyšla ta zpráva ven, tak začal klasický politický cirkus. Politici ze 2 stran, které jsou dneska v nové české vládě, tak se začali proti tomu srazu ozývat. Začali se zase objevovat jako poměrně jako hysterické reakce. Takže uvidíme, co se stane, protože samozřejmě on jako ty politici vždycky zkouší hledat, kde co bude jako zajímavé, kde by se mohli vtlačit a mít nějaké téma, ale otázka je, jako nakolik to vlastně obyčejné lidi zasáhne, nakolik oni se budou třeba chtít vůči tomu nějak vymezit nebo ne. Takže to jsem sám zvědavý, prostě myslím si, že to bude taková jako zkouška historie toho, jako jak moc jsme se posunuli od toho roku 45. Teraz mamy w Czechach taki test trochę, bo na przyszły rok w Brnie zapowiadany jest pierwszy zjazd Landsmannschaft der Sudeten, czyli ziomkostwa sudeckiego, tak byśmy to tłumaczyli na polski, tak mamy ziomkostwa śląskie, to tam jest ziomkostwo sudeckie. Miasto Brno zaproponowało pierwszy raz od zakończenia wojny, żeby Sudetacy czy Niemcy sudeccy zjechali do Brna w ramach takich też pojednania i no od razu się odezwali politycy niestety z 2 partii współrządzących w tej chwili, bo w Czechach jest od kilku dni nowy rząd, którzy zaczęli protestować takimi nie historycznymi, ale histerycznymi reakcjami i no bo politycy zawsze szukają jakiegoś tematu do zaistnienia i zobaczymy, na ile to podnoszenie tego też spotka się z reakcją społeczeństwa, czy to im przyniesie korzyści, czy nie. No i zobaczymy, na ile przepracowaliśmy historię po 1945 roku. To będzie taki naprawdę test w praktyce, jak to wygląda dzisiaj po tych 80 latach. No to fascynujące i zaskakujące dla mnie. A proszę powiedzieć, a to z inicjatywą wyszło Brno, czy to ziomkostwa? Jak to wyglądało? Bo to zupełnie z samej powieści to mnie zaskakiwało, a jeśli, że tak powiem, by się to miało urealnić, to już zupełnie wielkie zaskoczenie. Iniciativa přišla od organizace Meeting Brno, která totiž už několik let tam připomíná poměrně jako vlastně dost tragickou událost, protože ten odsun v Brně nebo z Brna probíhal jako velmi, velmi tvrdě. Vlastně šlo v podstatě o pochod smrti, jako kdy
ti lidé byli vyháněni velmi živelně a je tam jakoby vlastně spousta obětí, takže kolem toho Brna se právě vlastně začaly řešit jako tyhle ty události z roku 1945, takže tato organizace Meeting Brno vlastně se nějakým způsobem jako v tomhle angažovala. Inicjatywa wyszła z miasta Brno, a dokładnie z takiej organizacji Meeting Brno, która zajmuje się tymi kwestiami też wypędzeń, bo wypędzenia z Brna były bardzo brutalne, bo w zasadzie można nazwać je marszem śmierci. Tam najwięcej osób w 1945 zginęło, gdy wypędzano Niemców z Brna i oni właśnie chcąc jakby też przeprosić, czy tam zmierzyć się z tą historią, zapraszają tych Niemców sudeckich do siebie po 80 latach. Mhm. No, czytając, słuchając tej książki, miałem takie przeświadczenie graniczące z pewnością. No, te postaci były tak plastyczne, że myślę, że w jakiejś tam części parę komórek co najmniej z każdej postaci istniało naprawdę, czyli podejrzewam, że mogłeś się tutaj inspirować jakimiś prawdziwymi postaciami. No nie musisz tego ujawniać, ale wiem, że często tak jest, że autor, kiedy napisze książkę na trudny temat, tak, i taką nieugrzecznioną, tak to nazwijmy wprost, tylko mówiącą wprost trudne sprawy, o trudnych sprawach, no to wtedy może się spotkać z takim ostracyzmem, odrzuceniem przez społeczność lokalną, którą by to potencjalnie miało opisywać ta książka. Powiedz mi, jakie były reakcje na twoje książki i czy nie były właśnie takie, jak ja mówię, że ktoś tu po prostu nie zrozumiał tej konwencji, wiadomo, fikcyjnej i reagował oburzeniem na to? A určitě se našlo pár lidí, některé si mi zaznamenali, kteří nepochopili, že to je fikce, takže ze zbytku republiky se jako ozývali do Bruntálu, říkali, já jsem netušil, že jste to v těch 90. letech tam měli takový ostrý. Tak to bylo spíš takové jako úsměvné, protože bohužel tak ne každý je vzdělaný, ale lidé z té oblasti, a mě to překvapilo, já jsem to vůbec nečekal, tak v drtivé většině měli z té knihy radost. Já když jsem přišel do Bruntálu, tak tam prostě bylo asi 150 lidí, tam přišlo do malé knihovny, nestíhala kapacita a někteří, co přišli později, nešťastně odcházeli pryč. A ta diskuze byla úžasná, ty lidi prostě měli radost, že se někdo o tu historii zajímá, že ta historie najednou je slyšet, je vidět. A i když je to alternativní historie, tak je to opravdu vlastně jako oslovila mě z toho obrovskou radost. Mě to samotného překvapilo. Psali mi lidi, kteří 30 let nepřečetli knihu, ale tuhle si sehnali a vlastně jako jenom proto, že je z jejich oblasti, že je zajímalo, že konečně se jako něco o tom napsalo. Takže nečekaně ty reakce byly velmi pozitivní. Były też były różne reakcje, w sensie były też reakcje ludzi, no może mało wykształconych z dalszych części Republiki, którzy dzwonili do Brna i mówili, oj, no nie wiedziałem, że u was w latach 90. takie rzeczy się działy, w sensie nie zrozumieli konwencji literackiej fikcji, myślały, że to są wydarzenia z lat 90. z Bruntala, ale w samym Bruntalu nadspodziewanie dobrze została przyjęta, aż się Leosz mówi, że się zdziwił. Na pierwsze spotkanie w Małej Księgarence w Bruntalu przyszło 150 osób, tyle się zmieściło, część musiała odejść z kwitkiem. Wiele osób mówiło, że czytało pierwszą książkę po 30 latach, bo w końcu ktoś napisał o tych ich okolicach. To był też taki motyw, że nagle te okolice Bruntala zaczęły interesować całą Republikę Czeską i to był sukces tej książki, który zaskoczył Leosza tam na miejscu. No tak, powoli się kończy nasz czas, choć bardzo przyjemnie się rozmawia, no bo o dobrych książkach rozmawia się z radością. Książkę możecie Państwo zamówić na stronie wydawnictwa Silesia Progress. W lewym górnym rogu macie Państwo kod QR, dzięki któremu możecie zamówić książkę z rabatem 30%. To może porozmawiajmy jako ostatnie pytanie, takie przyjemne, wybiegające. A mogę ja zadać jedno pytanie Leoszowi? Wspaniale, bardzo proszę. Leosz, mam takie pytanie.
fikcyjne, nie? Klara to jest taki Sudietak 2.0, nie? 2.0, taki wyśniony, wymarzony osoba z tego kraju sudeckiego. Ty też patrzysz, dużo obserwujesz tę sytuację po polskiej stronie Śląska, nie? Czy myślisz, gdyby zostało tyle Niemców, gdyby oni nie byli wysiedleni tam w latach 40. i zostaliby do lat 90., czy ta historia by się mogła tak potoczyć, że jak u nas jest ta narodowość śląska, jaka taka opcja, że ja nie chcę być ani Polakiem, ani Niemcem, chcę być tylko Ślązakiem, czy u was byłaby szansa na narodowość sudecką, że dorosłoby takie pokolenie, które by mówiło, myśmy są tylko z Sudetów, czy ta nienawiść między Czechami a Niemcami była tak silna, że nie było szansy na to, żeby coś pośrodku zaistniało? Ono tak vlastně bylo, protože ti Sudeťáci z té oblasti, opravdu z těch Sudet, myslím, že ty Sudety opravdu kolem toho jako Bruntálu, Opavy, tak oni mluvili trochu jinou němčinou, než vlastně mluvili Němci v tehdejší jako Třetí říši. Identifikovali se jinak, identifikovali se jako občané Českého království mluvící jazykem německým. A bohužel prostě takovou tu politickou linku, to, že vlastně se teda z nich stali ti Němci političtí, tak to se bohužel tomu jako všemu spěly až události po tom roce 1918. Takže já jsem si jako úplně jistý jako tím, že kdyby tam ti lidé zůstali, tak by ta jejich identita byla spíš sudecká, nežli německá. Myślę, że to mogło być podobnie, ponieważ tu właśnie w okolicach Bruntala ci Niemcy sudeccy, oni mówili innym językiem niż ten standardowy niemiecki. Mieli tu ten swój niemiecki, taki różniący się jednak od standardu niemieckiego i w zasadzie oni mówili o sobie, że są obywatelami korony czeskiej mówiącymi po niemiecku. Takimi politycznymi Niemcami dopiero stali się po 1918 roku, gdy powstała Czechosłowacja, gdy zaczęły się te tarcia i wtedy dopiero stali się tymi Niemcami takiej stricte jakby tożsamości też politycznej. Dzięki. Já děkuju a jenom se ještě chci omluvit, nevím, jestli tady slyšíte, protože dcera mi dala do kanceláře své nemocné ptáky, aby byly v izolaci a oni spali, když jsme začali, ale teď jsme je zbudili, tak nevím, jak moc vám tady cvrlikají, jsou to zebřičky, tak se když tak omlouvám, že vám tady dělali takovou podivnou kulisu. Leoś chce przeprosić za to, że może mamy jakieś dźwięki w tle, ponieważ jego córka dała mu do biura chore ptaki, które spały, gdy zaczynaliśmy rozmowę, ale się rozbudziły i teraz dosyć głośno tu hałasują, więc jeśli nam to przeszkadzało, to przepraszam. To bardzo ciekawe. Teraz dopiero jak powiedziałeś o tych ptakach, to je usłyszałem. Nie są takie nieprzyjemne wcale, więc może jak zakończymy naszą rozmowę, to później oddamy głos tym ptoszkom. Ale jeszcze na sam koniec chciałem zapytać o współpracę twoją właśnie z wydawnictwem Silesia Progress i o to, co dalej planujecie, co chcecie wydać, jakie następne pozycje. I to w zasadzie pytanie do was obu. Já jsem v tomhle vlastně vděčný za cokoliv, co Peter udělá. Já mu to říkám pořád, hlavně doufám, že neskrachuje, protože vydávání knížek prostě a vidím to bohužel prostě v Polsku je velice rizikové zaměstnání, riziková disciplína. Takže vlastně mě fascinuje to, co dělá a to je nejen, že vydává jako české knížky, ale to, jak dělá knížky ve sleštině, jaký polský autory vydává. Takže musím říct, že opravdu je to jako fascinující a já tady o tom pořád vykládám v Česku a po barech a po nějakých intelektuálních zábavách a musím říct, že je to úžasná věc, takže prostě opravdu i kdyby Peter přišel a už že se moje knížky neprodávají, že na nich nevydělává a skončil s tím, tak pořád opravdu myslím si, že mu zůstane můj obdiv z toho, co tam jako dokázal. Dziękuję ci. Tak mi trochę teraz głupio tłumaczyć pochwały na mój temat, ale no nie poradzę, wybacz. Leoś mówi, że dziękuję za to, że wydajemy jego książki w Polsce, ale też za tą pracę, którą w ogóle robimy, czyli nie tylko czeska fantastyka w Polsce, czy inne książki, ale też te książki, które wydajemy po śląsku i że często o tym mówi
w Czechach, w barach i przy różnych okolicznościach, bo wierzę, że wydawanie książek w Polsce to jest dosyć ryzykowne zajęcie. Nie jest to taki rynek jak w Czechach i bawienie się, wydawanie książek zawsze wiąże się z ryzykiem, więc mam nadzieję, że nie zbankrutuje. To ja dopowiem, że my mamy podpisaną umowę jeszcze na 3 książki, to na pewno. W tej chwili przyszła tłumaczenie od Ilony Błyszczewczenko, tej, która tłumaczy fantastykę. Najbliższa książka Przyliż Dlouhá Swingers Party. Myślę, że to jest kwestia, przyszła przedwczoraj, więc redakcja, korekta. Przybliż do ucha Swingers Party, dobrze usłyszałem? Tak, czyli zbyt długa Swingers Party. To są takie odjechane opowiadania o seksualnej magii, dużo fantastyki. I mamy jeszcze na 2 tomy Opadu, który bardzo takim uznaniem się cieszy w Polsce. To jest taka seria apokaliptyczna. Pierwsze 2 tomy już się ukazały, 2 będą jeszcze tłumaczone też przez Ilonę. I to jest to, na co mamy podpisane umowy, ale ja cały czas bardzo chętnie z Leoszem będę współpracował, jeśli on będzie chciał. Ukazały się też książki Leosza, jedna takie opowiadanie Smoki nad Gdańskiem w wydawnictwie Pulp Books. W przyszłym roku wyjdzie opowiadanie Leosza w takim zbiorze u Tomka Zaruda w książkowych klimatach. Taki jest ogólny zbiór o Sudetach i tam też Leosz jedno opowiadanie napisał, tam też Katarzyna Tuczkowa, inni dosyć znane nazwiska czeskiej literatury, no ale to jakby nie u nas, a u nas też wydana była książka Krystyny Sniegoniowej, czyli żony Leosza, Kieszy Miasto w murach, i to też jest pierwszy tom 3-tomowej takiej postapokaliptycznej serii. Tam co prawda umowy jeszcze nie mam na kolejne tomy, ale myślę, że też w najbliższych tygodniach będziemy gdzieś to chcieć finalizować, żeby kolejne tomy się ukazały. Też jest jedno wydawnictwo, które Perunową Krew chce wydać, takie małe wydawnictwo Odesfa z Brzegu. Ja nie mam nic przeciwko, wręcz się cieszę, że tego Leosza czy Franciszka w Polsce będzie więcej, bo nasze możliwości są jakie są, więc szkoda, żeby te książki czekały, więc jak się ukaże gdzieś indziej też, to się nic nie stanie, ale kolejne rzeczy też bym chciał wydawać. Myślimy też o syndykacie tym pod własnym nazwiskiem, ale tu jeszcze umowy nie mamy. Wiem, że Leosz mówił, nie wiem, czy mogę zdradzić o tym planach telewizyjnych, że ten syndykat ma się ukazać też jako serial telewizyjny za jakiś czas. Z tego, co mówił, też Sudetenland został, prawa do telewizji też zostały kupione przez duży koncern, więc zobaczymy. Myślę, że się jeszcze dużo też po polskiej stronie będzie działo wokół Leosza, czy Leosza Kyszy, czy Franciszka Kotety, szczególnie, że te grono fanów się chyba cały czas poszerza. No tak, poszerzyło się co najmniej o mnie. Po lekturze tej książki dołączam do grona fanów Leosza Kyszy. Zadając wam to pytanie, tobie szczególnie, Peter, myślałem, że podasz 1, góra 2 tytuły, a ty podałeś znacznie więcej, jeszcze zacząłeś lobbować za następnymi, więc myślę, że przyszłość Leosza Kyszy i Franciszka Kotety w Polsce rysuje się w jak najlepszych barwach, co musi cieszyć. Ja książkę ściągnąłem z półki, żeby do mojej kamery 4K pięknie zademonstrować. Sudetenland dostępne w sprzedaży internetowej przez ten weekend, czyli do końca niedzieli z rabatem 30%. Kupujcie Sudetenland, kupujcie inne książki tego autora. Spotkaliśmy się tu, by promować dobre książki. Mam nadzieję, że się nam to udało. Leosz, tobie już dziękuję pięknie za rozmowę. Polecam się na następne. Pozdrawiamy partnerkę. Dziękujemy. A my sobie jeszcze zostajemy na chwilkę, żeby podziękować Państwu w zasadzie za to, że spędziliście to sobotnie popołudnie z nami. Widzimy, że tutaj w statystykach naszej transmisji, że stałe grono
widzów i widzek z nami przez te kilka godzin było. Te nagrania wszystkie, tych wszystkich kilku wydarzeń, które dzisiaj stworzyliśmy dla Państwa, one będą dostępne cały czas w internecie, będzie można wracać do tego, czego się nie posłuchało, nie nauczyło się z Rafałem Szymą, można się akurat tej śląskiej literki wtedy nauczyć z Rafałem Szymą. Tak samo można o książce Adriana Katroszego posłuchać, o magazynie Śląskiej Opinii i oczywiście o komisarzu Hanusiku od Marcina Melona. To wszystko zostanie w przestrzeni. Mam nadzieję, że zostanie też koncept Śląskiej Republiki Książki. Po waszych reakcjach widzimy, że to ma sens, że warto budować wokół śląskiej literatury jakąś taką społeczność, tak? Bo raz spotykamy się, tak jak 2 tygodnie temu na małym festiwalu wielkiej literatury na żywo, prawie że namacalnie, blisko siebie, w rozmowie, patrząc sobie w oczy, ale wiemy, że nie wszyscy są w stanie dojechać do centrum Katowic, mimo tego, że to miasto względnie dobrze skomunikowane, ale wiemy, że są osoby, które Śląskiem żyją, dla których Śląsk to jest centrum świata ich po prostu i centrum ich myślenia. Ja zawsze się odwołuję do takiej statystyki z badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk, tak, gdzie respondenci, 13% respondentów odpowiedziało, że codziennie myśli o Śląsku, więc być może zwracamy się do tych 13% osób, które są w dobrym sensie tego słowa chore na Śląsk i jak się czegoś po śląsku nie dowiedzą, o Śląsku nie dowiedzą, to jest im źle. Budujmy wokół książek wspólnotę. Mam nadzieję, że w następnych edycjach uda się zaprosić inne śląskie wydawnictwa do współpracy, bo ta formuła wydaje się być atrakcyjna. Te spotkania idą po prostu w świat i w zasadzie ci autorzy, te autorki, te spotkania, te formaty mogą po prostu ambasadorować naszej śląskiej literaturze. Nie planowałem takiego monologu, ale wyszedł, więc Peter, jeszcze ty od siebie jako szanowny współorganizator powiedz coś, proszę. Dziękuję wszystkim za udział i autorom, i wam prowadzącym. Korzystajcie też do czytelników potencjalnych z tego możliwości zakupienia książek, bo dobra lektura na te godnie święta to fajnie spędzony czas, myślę, także możecie dla siebie na kieszonki coś obsztalować. Za najbliższych dniach jeszcze się ukaże fajna jedna książka po polsku czeskiego autora, więc tłumaczoną przez Natalię, czyli żona i współwłaścicielka wydawnictwa, czyli Gampies, który nauczył ludzi żyć, i zwracam na nią uwagę, dlatego, że ona dzisiaj jeszcze jest w ogóle w rabacie przedsprzedażowym, bo będzie dostępna od wtorku. Jak piszecie kod, to się rabaty sumują i będziecie wiedzieć w ogóle prawie za pół darma, a i tak 5% ze sprzedaży tej ceny okładkowej trafi na fundację zajmującą się pomocą czworonogom, czyli mali bracia z Paryża, ale Paryża, który jest na Górnym Śląsku koło w gminie Pokój, czyli Fundacja z Województwa Opolskiego. Taki jest pomysł. W przyszłym roku ukaże się wydanie też po śląsku, które Kamil Czański tłumaczył i tam będzie akurat Fundacja z Województwa Śląskiego zajmująca się ochroną praw, także oprócz fajnej książki do czytania możecie też pomóc psom, także zapraszam też do skorzystania i zakupu tej książki. I co, życzę wam spokojnych, godnych świąt. No, dziękuję, Marcin. Powiem, dziękuję, już dziękuję, ale muszę powiedzieć, że fest czekam też na ta książka Gumb, by mógł powiedzieć, że oszcza się kły albo zęby na ta książka, bo ta perspektywa nieludzka, czyli ludzko-zwierzęca też jest mi bliska. Mam nadzieję, że się uda jakiś fajny tref narychtować. Muno z pieskami, bo ja też rodmom pieski i to na pewno plan na przyszły rok. W przyszłym roku mamy nadzieję następna edycja Śląskiej Republiki Książki, małego festiwalu wielkiej literatury. Śląska kultura dzieje się codziennie, śląska kultura to wy i my. Fest wam dziękujemy za dzisiaj, ale nie zostawiamy was z taką ciszą, bo wiemy, że po waszych reakcjach
komentarzach widzimy, że wam się spodobał audiobook Sudetenlandu. Bestuż jeszcze puszczamy wam taki mały kąsek, a książka się idzie, tak jak wszystkie inne książki wydawnictwa Silesia Progress, obsztalować, zamówić na stronie. A jakbyście chcieli audiobook posłuchać cały, to on jest na Empik Go. U nas go niestety nie ma, to Empik nagrał i tam jest cały audiobook do posłuchania. Ja, genau. Dobra, fest wam dziękujemy, chnet zaś się trewiemy. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Ruletka się opłaca. W Karlowych Warach zapoznaliśmy się wczoraj z działalnością kasyna. Kasyno w Karlowych Warach narodziło się 27 czerwca 1988 roku jako dziecko czechosłowacko-austriackiej spółki akcyjnej Balnex. 51% udziałów należy do naszej Balnei, a 49% do wiedeńskiego Varimpexu, który współpracuje z Casinos Austria International. Jedni się od tej pory złoszczą, a inni cieszą. Przeciwników ubyło po ograniczeniu wpływów lokalnych komunistycznych aparatczyków, ale zarazem pojawili się nowi krytycy i to w szeregach Forum Obywatelskiego. Z drugiej strony grono sympatyków stale się powiększa. I to zarówno wśród ekonomistów, jak i samych graczy. Tylko w ubiegłym roku w sali Zandera, domu zdrojowego numer 1, pojawiło się ich 15 000, a obroty sięgnęły solidnych 7 milionów szylingów. Największa z dotychczasowych nagród wyniosła 350 000 szylingów. Innych ciekawych faktów dowiedzieliśmy się wczoraj na zorganizowanej przez Balnex konferencji prasowej z okazji pierwszego rozliczenia wyników karlowarskiego kasyna. Na nasze pytania odpowiadał prokurent spółki mecenas Jan Sztastka. Po okresie próbnym kasyno zostało uruchomione w pełnej skali od 1 listopada 1988 roku, a w okresie do końca ubiegłego roku wpłaciło do budżetu państwa ponad 688 000 koron dewizowych. Po opłaceniu kosztów działalności wynajem sali Zandera kosztuje obecnie 64 000 koron miesięcznie. Za każdy z 29 automatów do gier płaci się 3 000 rocznie. Krupier zarabia od 6 do 8 000 miesięcznie w zależności od obrotów. Pozostał z kasyna czysty zysk w wysokości 1 678 898 koron dewizowych. Za te pieniądze kupiliśmy dla Karlowych Warów najwyższej klasy ambulans marki Renault. Miasto było pierwszym w kraju, które otrzymało taki samochód kosztujący 1 039 990 koron dewizowych. Pozostałych 639 000 zostało zdeponowanych na koncie z zastrzeżeniem, że mogą zostać wykorzystane wyłącznie na rozwój służby zdrowia i uzdrowiska w Karlowych Warach. Każdy, kto umie liczyć, widzi, że kasyno przynosi miastu wielki zysk przy niewielkich kosztach. Trudno jednak wytłumaczyć, dlaczego salon gier pozostaje zamknięty dla naszych obywateli. Czyją właściwie zasługą są te zyski? Wśród 15 000 gości najwięcej było przedstawicieli RFN. Wiele osób przyjechało również z NRD, ale głównie, by przyglądać się grze. Ponadto Austriacy, Włosi. Arabów było mniej, za to grali więcej od wszystkich pozostałych i to właśnie Arab wyjechał z Karlowych Warów ze wspomnianą rekordową wygraną 350 000 szylingów. Co do pozostałych pytań, mogę obiecać, że robimy co w naszej mocy, by wkrótce również obywatele Czechosłowacji mogli zagrać w kasynie, oczywiście za środki dewizowe, w których wypłacane są nagrody. Jan Czech, Mlada Fronta, 6 kwietnia 1990. W knajpie przybyło dymu, penisów i cipek dorysowanych w dikobrazie, a także dyskutujących grupek. W tylnej części sali pojawili się bowiem Gabler i Uwe Bittmann, którzy rozmawiali z jakąś 20 mężczyzn i 2 kobietami. Jedną z nich poznałem, to ta, która przemawiała na piątkowej demonstracji. Po przeciwnej stronie, jakby ktoś ich specjalnie rozsadził, co w sumie było możliwe, siedział towarzysz Franke.
Skupiła się wokół niego grupka zasłużonych komunistów. Nikt tam nie miał poniżej 60. Franke siedział cały czas w kaszkiecie i coś spokojnie opowiadał, podczas gdy Gabler na drugim końcu sali wymachiwał rękami. Do kompletu brakowało tylko grupki młodzików z Forum Obywatelskiego. W końcu polityka to męska rzecz. Wciąż wybrzmiewało mi w uszach to Heil Hitler, wypowiedziane przez Frau Halke. Chrapliwe, mlaszczące i w specyficzny sposób bełkotliwe, niczym wykrzyk człowieka cierpiącego na zespół Touretta. Gniła w tej obrzydliwej norze 45 lat, otoczona starymi książkami, gazetami i kotami. Kto wie, ile ich się rozkładało gdzieś pod łóżkiem. Może jednak źle zrozumiałem. Może to było dla niej zaklęcie, jakiś kult cargo, któremu wiernie służyła w nadziei, że jeśli nazistowskie pozdrowienie wypowie odpowiednio często, powrócą stare, dobre czasy. Od razu na wejściu wyciągnąłem banknot z Komenskim i pomachałem nim do Hansa. Właśnie otwierał kolejną beczkę z piwem, podczas gdy Jana opierała się o ścianę i zapalała papierosa. Poprzedni jeszcze się dopalał w popielniczce. Hans skinieniem głowy kazał mi usiąść z tyłu i mu nie przeszkadzać. Nie miałem nawet takiego zamiaru. Wagadaj odebrał po pierwszym sygnale. Musiał siedzieć w biurze redakcji zaraz obok telefonu. Telewizja szykuje specjalne wydanie wiadomości. Ty co masz? Powiedział, nawet się nie przywitawszy. Widziałem, jak 80-letnia babcia hajluje. Nie wystarczy? Wagadaj był nerwowy. Cierpiał na nerwice wszystkich naczelnych, którzy bezsilnie czekają, co przyniosą dziennikarze z terenu, a jednocześnie muszą udawać, że doskonale wiedzą, co się dzieje i materiał będzie lepszy niż u konkurencji. To ciekawe, jak szybko redakcje przyzwyczaiły się do rywalizacji. Dawniej wszyscy czekali, co napisze Rude Prawo, a potem to przepisali i wydawali następnego dnia. Teraz każdy się ścigał, żeby opublikować jakąś informację jako pierwszy, żeby być ciekawszym, bardziej atrakcyjnym i oczywiście chętniej kupowanym niż konkurencja. Jesteś tam? Wyrwał mnie z zamyślenia. Ja. Co? Nawet nie zauważyłem, że msknęło mi się słówko po niemiecku. W Sudetach się gotuje. W kilku miejscowościach przemalowano tabliczki z czeskimi nazwami na dawne niemieckie. Ulice tak samo. W Dworcach i Bruntalu interweniowała policja. I ktoś strzelał do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Masz jakieś wywiady? Z bruntalskim forum, paroma lokalsami i gościem z ziomkowstwa sudecko-niemieckiego, co opowiada o Masaryku i twierdzi, że to bóle porodowe demokracji. Bandy chuliganów w Sudetach, rzekł po chwili. To ma być tytuł? No. Nie podoba ci się? No nie, kurwa. To raczej nie jest sprawka chuliganów. To miejscowi, którzy chcą założyć organizację i domagać się dwujęzycznych nazw. Wydaje mi się, że przez takie akcje chcą na siebie zwrócić uwagę i wywalczyć jak najwięcej ustępstw przed nadchodzącymi wyborami, korzystając z tego, że jutro przyjedzie tutaj Wądra. Mruknął redaktor. Co proponujesz? Napięcia etniczne na Śląsku i północnych Morawach. Kurwa. Wypuścił powietrze z ust. Wiesz, jaka była afera po tym artykule Pechaćkowej, że Słowacy pobili czeskich uczniów? Dałem to na pierwszą stronę i później cały tydzień dzwoniły telefony, że rozdmuchujemy waśnie narodowe. Ale Marcela nie kłamała, prawda? Jaką to ma skalę? Ota Cierny mówił, że skupią się raczej na kontekście socjalnym, przedwyborczej niepewności ludzi, którzy ufali komunistom. Jak czytałem depeszę CTK, to nie brzmiało to chyba z 10 miejscowości jednej nocy. To nie jest jakaś banda chuliganów, tylko masowa, skoordynowana akcja. W Bruntalu milicja pilnuje nawet dziewczynek, co skaczą w gumę i co? Milczałem. Moją uwagę przykuło bowiem jedno ze zdjęć powieszonych na ścianie. I co? Podszedłem do niego. Nad zabytkowym bruntalskim ratuszem powiewała flaga Czechosłowacji. Sądząc po ubiorze ludzi, czasy jeszcze przedwojenne. Przed jednym ze sklepów stał zaparkowany samochód Praga Ladi, przy którym robiło sobie zdjęcia 6 młodych kobiet.
Widać było, że pochodziły z wyższych sfer. Pod rozpiętymi kożuszkami miały eleganckie kostiumy, w których mogłyby iść wciągać kreski z Oldrichem Nowym. Wokół auta leżał jednak zamiast kokainy śnieg. Może rzeczywiście szły na jakiś bal czy inną imprezę. Może któraś wychodziła za mąż i to był kadr z wieczorka panieńskiego. Ale co najważniejsze, jedną z nich rozpoznałem. Heda. I co? Mamy tu napięcia etniczne. Tak jak na Słowacji, tylko może nie aż tak otwarcie. Nikt tu na razie nie wrzeszczy, nikt publicznie nie hajluje. Oprócz starej, spleśniałej baby żyjącej przeszłością. Ja pierdolę, ten kraj rozpadnie się szybciej niż wrócą komuchy. Mruknął znów Wagadaj, po czym zamilknął. Chyba zapalał papierosa. Zadzwoń podyktować tekst. Chcę mieć 2 kolumny na pierwszej stronie z końcówką na trzeciej. Jak najszybciej. Tak zrobimy, jeśli się już dzisiaj nic nie odwali. Muszę jeszcze pogrzebać, zobaczymy, czy pojawi się coś w depeszach albo w telewizji. Cały czas wpatrywałem się w zdjęcie, gdy on jeszcze dodał. Co z tym Wądrą jutro? Mam wysłać kogoś z Pragi? Będę w Bruntalu, ale na pewno przydałby się fotograf. Miejscowy da radę. Ten, co nam ciągle rozbierane podsyła. Radek. Jest dobry. Był już tutaj. Wyszły te jego zdjęcia? Tak. Damy je do jutrzejszego wydania. Dobra, dogadani. Nie spierdol tego. Nawet nie wiem, czy to on odłożył słuchawkę, czy ja. Przyjrzałem się zdjęciu jeszcze raz z bliska. To niewątpliwie ona, na pewno. Delikatnie zdjąłem ramkę z haka i odwróciłem ją. Nic. Żadnego podpisu ani inicjałów. Przekląłem i powiesiłem fotografię z powrotem. Pomyślałem, że trzeba by ją zanieść do Fridy. Może pozna którąś z kobiet. Jeśli tak, jestem gotów nawet przed nią zahajlować. I wtem dostrzegłem nazwisko na szyldzie sklepu, przed którym stało lśniące auto. Ty łachudro. Spokojnie. Technicznie rzecz biorąc, to może być przypadkowa zbieżność. Ale raczej wątpię. Zapaliłem papierosa, kilka razy się zaciągnąłem i dopiero wtedy zauważyłem, że nigdzie nie ma popielniczki. Znowu zakląłem i sięgnąłem do kieszeni po notatnik. Wyrwałem puste kartki i do nich strzepywałem popiół. Potem zadzwoniłem do redakcji. Tu Lichke. Dzwonię w sprawie... Wiem, wszyscy już czekają z napięciem. Odezwał się miły głos pani Wądrusikowej. Miała 80 lat, ale uparcie nie chciała przejść na emeryturę. Ucieszyłem się, że akurat ona odebrała. Maszynistki wyznawały zasadę, że im niżej w redakcyjnej piramidzie dziennikarz się znajduje, tym bardziej jest karcony za każde niezrozumiale sformułowane zdanie, a oddział regionalny znajdował się absolutnie najniżej w hierarchii. Ale Wądrusikowa podchodziła do tego inaczej. Napięcia etniczne na Śląsku i północnych Morawach, tak? Upewniła się. Tak. No to mów, chłopcze. Zamówiłem jeszcze 2 kofole. Byłem zaskoczony, jak bardzo chciało mi się pić. Pewnie przez to, że od 2 dni nie piłem prawie nic poza alkoholem i do tego ciągle paliłem. Wlałem w siebie jeszcze szklankę wody Ondraszkówki i po rozmowie z Klarą przeszedłem do tylnej części gospody. Jako pierwszy zauważył nas Uwe Bitman. Pomachał do Klary, a do mnie się uśmiechnął w sposób, którego nauczył się chyba od Dietricha Gablera. Widać było, że nie rozmawiał jeszcze z ojcem. Albo już stał się prawdziwym politykiem. Panie redaktorze, świetny artykuł w sobotniej Mladej Froncie, powiedział po czesku, wyciągając do mnie rękę. Dziękuję. Właśnie podyktowałem kolejny na poniedziałek. Przeszedłem na niemiecki, odwzajemniając uścisk dłoni. Grzeczność za grzeczność. Dzięki Klarze wiedziałem, jakim Uwe Bitman junior, wnuk Uwego Bitmana seniora, był kiedyś zabijaką. Rozumiałem go. Nosić piętno rodziny Bitmanów musiało być ciężko. Coś o tym wiedziałem. Teraz nie miało jednak znaczenia, czy naprawdę się zmienił jak brat Klary, Adolf, czy tylko zaczął się inaczej ubierać i poćwiczył wystąpienia publiczne.
Czy to on organizował te wszystkie akcje w stylu SDP? To w końcu klasyczny schemat. Sprowokuj konflikt, rozdmuchaj wzajemną nienawiść, doprowadź do eskalacji, a potem krzycz, że jesteś pokrzywdzony i że reprezentujesz ofiary. Ktoś pobity zawsze się znajdzie. Na przykład przez pomyłkę czeski dziennikarz, ale następnym razem może przecież trafić na Sudeciaka, prawda? Po co wymyślać coś nowego, kiedy stare metody doskonale się sprawdzają? O czym będzie? Spytał z nieskrywanym zainteresowaniem. Artykuł? Upewniłem się, bo moje myśli uciekały naprawdę daleko. Tak. O napięciach etnicznych w Sudetach. Z twarzy Uwego zniknął uśmiech. Czy to nie za mocne słowa? Oczywiście, że tak. Przecież te tablice to dzieło prowokatorów. Próba podgrzewania nastrojów przed wyborami. Dietrich Gabler podszedł do nas równie naturalnie i elegancko, jak nosił najdroższe ubrania z zachodu. Wszystko w nim krzyczało, że przybył z lepszego świata. Spojrzenie, uśmiech, figura, nie tylko ubranie go całkowicie odróżniało, wyglądał wśród nas jak grecki Bóg, który zstąpił do piekła schyłkowego socjalizmu, w którym nikt tak naprawdę nie wiedział, co z tego wszystkiego wyniknie. Jakoś dużo musi być tych prowokatorów, panie Gabler, ale proszę się nie bać, pańskie słowa również zacytowałem. Mam nadzieję, że nie wyrwane z kontekstu. Nie pozwoliłbym sobie na to, zapewniłem go. Naprawdę bym sobie nie pozwolił. Wszystko mi jedno, ile razy dostanę po gębie, ale podobnie jak wielu moich kolegów teraz, próbowałem być prawdziwym dziennikarzem, co nie było wcale takie łatwe. Ale chyba najprostsza droga w tym kierunku prowadziła przez szukanie prawdy i niesprzyjanie żadnej ze stron. Tylko, czy ktokolwiek tak potrafi? Nasza dyskusja przykuła uwagę innych Niemców, ściślej mówiąc Sudeciaków. Podobnie jak po Gablerze od razu było po nich widać, kim są. Nie wyglądali na tutejszych. Uwe Bittman wkrótce potwierdził moje podejrzenia. Zaczął nas sobie przedstawiać, ale większość nazwisk wpadała mi jednym uchem, a wylatywała drugim. Najbardziej mnie zaintrygował Hermann Zajczek, lider Niemców z Bolatic. Serio, przyjechali z daleka. Haj we Slesku, Krawarze, Hulczyn, Opawa, Ostrawa, Karniów, Beneszów Górny i kilka innych miejscowości. Nikt ich jednak nie nazywał tak jak ja. Wszyscy określali swoje miejsce pochodzenia tradycyjnymi niemieckimi nazwami. Freiheitsau, Krawarn, Hulczyn, Tropau, Klein, Grabau, Jägerndorf, Benisz. Patrzyli przy tym na Gablera, jakby to od niego czerpali siłę do używania wcześniej zakazanych słów. Nie znaczy to jednak, że wszyscy z podziwem. Prawnik z Niemiec stanowił dla nich co prawda pewną nadzieję, ale wciąż należał do tych, którzy opuścili Heimat. Prawdziwymi Sudeciakami, nosicielami dziedzictwa przodków byli oni. Czuli to tak samo jak Klara. I tak jak ona widzieli i cenili w tym dziedzictwie tylko dobre strony. Wszyscy wyglądali jakoś tak niechlujnie, mimo że założyli najlepsze ubrania. Być może czuli się jak swoi przodkowie, członkowie Austriackiej Rady Państwa, którzy proklamowali Sudetenland. Już 2 razy Sudeciacy byli blisko celu. Nie mieli pojęcia, jak skończy się to tym razem, ale zapewne czuli, że to ich ostatnia szansa. Tylko że Helmut Kohl to nie Adolf Hitler, a wasze dzieci wolą wyjechać do pracy w Niemczech, niż zajmować się polityką w ruinach pogranicza usianego blokami z rakotwórczym eternitem. Obecnie zamiast do Opawy wszyscy zjeżdżali do Bruntala. Był bowiem najbardziej niemiecki. Z dużych miast wielu Niemców musiało wyjechać, niekoniecznie do Niemiec, ale również na Słowację albo na wieś. Dolina Radości była natomiast taką dziurą, że nie tylko miejscowi Niemcy mogli tu zostać, ale przeprowadzali się tutaj też ci, których wyszczuto z Opawy, Brna czy Liberca. Chciałbym porozmawiać z panem sam na sam, panie Gabler.
Szeptałem. Nie chciałem stawiać sprawy na ostrzu noża, mimo że adrenalina we mnie buzowała. Ale ja nie mam żadnych tajemnic przed liderami niemieckich, nawet odnośnie swojej matki. Przerwałem mu. Zakaszlał z zaskoczenia i sięgnął do kieszeni po wielbłąda. O co chodzi? Odeszliśmy na bok. Klara pokazała mu zdjęcie, które dostała od jego kompana, a swojego kuzyna, kiedy nie było go w domu. Wziął je do ręki i dokładnie obejrzał. Ładne zdjęcie, stwierdził po chwili. Pańska rodzina miała w Bruntalu sklep, prawda? Zanim wygnano pańską matkę. Szukałem sposobu, jak go o wszystko wypytać tak, żeby mi się nie wyślizgnął jak kilka godzin wcześniej. Ale właściwie, co konkretnie? O co panu chodzi? Tego pytania się nie spodziewałem. Staliśmy przy oknie, opierałem się o parapet. Niedaleko od nas zażarcie dyskutowali stali goście. Dopiero teraz zauważyłem kątem oka, że siedzi tu towarzysz Franke. Obrzucił spojrzeniem Gablera i zapewne też mnie. Kto wie, o czym myślał teraz ten stary komunista. Być może, że nadeszła powtórka z 1938 roku. Problem w tym, że nie tylko Kohl to nie Hitler, ale Gorbaczow to nie Stalin, a Havel to nie Benesz. Z powodu tego zdjęcia ktoś do mnie strzelał. Pomogła mi Klara. Tego? Gabler machnął starym artefaktem w powietrzu, rozwiewając chmurę dymu wokół nas, która jednak po kolejnym zaciągnięciu się kamelem utworzyła się na nowo. Podobnego, uściśliła. Przykro mi. Nie brzmiało to z jego strony zbyt szczerze. Pańska matka znała się z moim dziadkiem i z Uwe Bittmanem seniorem oraz Jurgenem Schneiderem. Interesował się pan podejrzany mojego zabójstwo, zanim czechosłowacka milicja odesłała pana z kwitkiem. O co tak naprawdę?